Ile na koncie ma Adrian Gorzycki? Na dzień 9 października leży koło... Mamy wywiady, mamy agencję, która robi kanał YouTube innym firmom, mamy Święto Kapitalizmu, Lożę Kapitalistów, spółkę nieruchomościową Więcej oraz spółkę lodową w Dubaju. Święty Graal dochodowości jest... Jeżeli jakkolwiek obwąchujesz się z MLM-ami, pyk, katapulta. Oszukasz jakiegoś członka loży na to dowody, pyk, katapulta. W niektórych sytuacjach ego było hamowane, ale w niektórych sytuacjach wciskałem gaz do dechy. My zrobiliśmy pierwszego flipa na kilku piętrach za 16 milionów. Wyobraź sobie, że widzisz swój pogrzeb. Jest twoja trumna z twoim ciałem w środku i wokół ciebie stoją duchy. Zacząłem psychoterapię. Jestem po 2 wizytach. Jestem bardzo ciekaw, dokąd mnie to doprowadzi. Kropka. Powiem ci coś, o czym mało osób mówi w kontekście technicznego podejścia do YouTube'a. Bo to jest tak. Gdybym miał być z kimś na bezludnej wyspie, to najpierw wybrałbym żonę, a pewnie potem bym wybrał jego. Z czym dzisiaj ty się zmagasz jako człowiek? Świetne pytanie. Wiesz co, żeby być uczciwym, bo nie chcę tutaj szyć jakiejś dramaturgii tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby było jakoś wzruszająco albo wzniośle, bo... Nie eskaluj żartów, bo jak ja odpalę tryb Gorzycki Kolancjusz, to twój program tego może nie wytrzymać. Nie chcę mieć zawsze racji, ja chcę się po prostu dobrze bawić. Jestem Szymon Darowski, a to podcast, w którym rozmawiam intymnie o strategiach. Mam nadzieję, że ta treść cię nie zmieni, a nawet jeśli, nie pozwól, by zmieniła kogoś jeszcze. Panie i panowie, bardzo miło mi was przywitać w kolejnym odcinku naszego skromnego podcastu. Podobnie skromnie i nieśmiało zaczynał nasz dzisiejszy gość, ale równocześnie jest jednym z najbardziej konsekwentnych ludzi, jakich obserwuję. Szybko się uczy i potrafi się zmieniać, a to właśnie wspólna cecha ludzi największych. Jego praca z zewnątrz wydaje się niektórym zwykłymi wygłupami, a tak naprawdę to tytaniczna orka, mająca mocno odsunięte w czasie efekty, co wiedzą nieliczni. Uważam, że to jednoznaczne świadectwo jego niezłomnego charakteru. To jedna z niewielu osób, która potrafi słuchać, a nie tylko słyszeć, ale chyba ważniejsza cecha to implementacja tego, czego dowiedział się podczas setek godzin rozmów z ludźmi dużego kalibru. Zaraz po przebudzeniu czyta wszystkie mądre myśli zasłyszane od tytanów i skrzętnie zanotowane w kajeciku, żeby nie zapomnieć, o co gra każdego dnia. Jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci wśród twórców kontentu biznesowego w Polsce. Są nawet źródła, które twierdzą, że jest przodowym hamem Rzeczypospolitej i przy okazji jednym z niewielu, który zamiast kulić ogon, potrafi przekuć takie plotki w większe zasięgi i wydaje się, że wychodzi z takich oskarżeń nie tylko obronną ręką, ale jeszcze bardziej rozbudowany. Słowem antykruchy. Mam czasem wrażenie, że wyssał jakąś recepturę, że zna taki swoisty przepis na osiągnięcie tego, co sobie postanowi. A przejął go od przedsiębiorców, z którymi rozmawia nie tylko o ich przygodach, ale też o zwalczaniu problemów. Dziś postaramy się wspólnie właśnie tę kwintesencję z niego wydobyć. Panie i panowie, przed państwem człowiek, który zmienił obraz mediów biznesowych w Polsce, bezpruderyjny trendsetter modowy, przełamujący tematy tabu w biznesowym świadku i inspirujący do dawania z siebie więcej. Oto jedyny w swoim rodzaju, jedyny taki Adrian Gorzycki. Panie, Cześć Adrian. Ja tego słucham i mówię, co tu się stało, w jaką ja pralkę jakąś wpadłem, komplementów, faktów, żartów, półprawd. Przede wszystkim to bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi tu niezmiernie miło być i muszę powiedzieć, że w mojej krótkiej, skromnej karierze internetowej nikt nie przygotował takiej zapowiedzi mojej osoby, więc stary, szacun, nie? Naprawdę szacun, dziękuję. No, cieszę się, że się podobało. Chciałbyś z czymś polemizować, bo mówiłeś o półprawdach, ale... Wiesz co, nie będę chyba niczego dementował. Myślę, że z tymi rzeczami, które napisałeś, to się zgadzam, bo nawet jeżeli
ktoś na mój temat ma jakieś zdanie niekoniecznie mi schlebiające, to wydaje mi się, że moje gadanie i tak tego absolutnie nie zmieni, a raczej wzmocni perspektywę tej osoby, więc tak naprawdę jeżeli ktoś spojrzy na moją pracę nie przez pryzmat pewnego rodzaju wizerunku i PR-u, który budujemy, ale pewnych liczb, które dowozimy, no to te liczby wydaje mi się, że bronią naszą wiarygodność i naszą skuteczność. To jest dla mnie koniec końców najważniejsze, więc spoko. Ciekawa zapowiedź. Nie? Ja jeszcze raz jej posłucham w domu i wyślę rodzicom. Patrzcie, jak go wychowaliście. No, szczerze mówiąc, no, robiąc i research i znając w ogóle twoją twórczość, to bo też słucham, oglądam, myślę, że jak połowa Polski już dzisiaj, no to rzeczywiście tych faktów trochę było i jakby złożenie ich nie było aż tak trudne, bo jesteś tak wyrazistą postacią, że samo się przez się ciśnie czasem Tak na wyszło język. jakoś. Tak. Dobra, nie przedłużając. Pierwsze delikatne pytanie. Ile na koncie ma Adrian Gorzycki i czy da się wyżyć z tych przygód? Na dzień, tam, który jest dzisiaj 9 października? 10? 10. No to tak 10. leży koło 100. Taki kasy pod ręką, nie? Pewnie za chwilę to gdzieś tam się upłynni w różne miejsca i tak dalej, ale tutaj możemy od razu poruszyć ten wątek, bo oczywiście dla jasności jest jeszcze konto firmowe, jednej spółki, drugiej i tak dalej. Są różnego rodzaju aktywa pokupowane, jest kasa, która też krąży między nami a klientami i tak dalej, i tak dalej. No ale nie ma co wchodzić w szczegóły. Na takim prywatnym koncie pod ręką w tej chwili jest myślę, że koło 100. I dla jednych to jest bardzo mało, to jest nie wiem, kwestia jednego pewnie wyjazdu na wakacje, dla innych to jest bardzo dużo, kwota, której być może nigdy nie widzieli, ale ja taką kasę pod ręką trzymam z tego powodu, że nawet jeżeli ona jest zżerana przez inflację, czego mam absolutną świadomość, to ona mi daje poczucie spokoju. A ten spokój z kolei jest doskonałym krzesiwem dla kreatywności, dla lepszych decyzji, dla nieulegania pośpiechowi, FOMO, nie działania w jakiś taki powiedzmy desperacki i nerwowy sposób, żeby kupić to, kupić tamto tutaj, żeby szybko zarobić. Jeżeli chciałbym nagle sobie zrobić pauzę na 2 miesiące i totalnie po prostu nad czymś pomyśleć, to mam do tego po prostu komfort. I tak dla jasności, to jest kasa, która jest pod ręką, to nie jest poduszka finansowa. Poduszka finansowa jest znacznie większa, ale to, co jest pod ręką, to jest taka w tej chwili, no, 100 plus minus. No. Kurde. Nie spodziewałeś się, że odpowiem, co? Tak. A widzisz, W ogóle, kurde, mam absolutnie, cię. absolutnie. Spodziewałem się jakichś wybiegów, tak jak wszyscy robią, ale no, mega szacunek, że jesteś otwarty. Nie, no, Kurde, z zajebiście. mojej perspektywy to pieniądze nie powinny być tematem tabu, no bo koniec końców biznes jest pewnego rodzaju grą, pieniądze są punktami, które zbieramy, pieniądze są pewnego rodzaju miernikiem skuteczności, pewnym narzędziem, pewnym nośnikiem przekazywania wartości między ludźmi i w momencie, jeżeli nie będziemy otwarcie rozmawiali o liczbach, tylko będziemy mówili dużo, mało, niewiele, no to dla każdego to pojęcie znaczy coś zupełnie innego, a w momencie, kiedy nagle się wymieniamy tym, ile kto zarabia na jakim stanowisku, w jakiej branży, w jakim sektorze, handlując jakim produktem, to nagle zyskujesz punkt odniesienia, dzięki któremu możesz stwierdzić, że być może ty masz po prostu zbyt niski narzut na swoich produktach, być może go powinieneś zwiększyć, albo być może okaże się, że masz ten narzut mega dobry, ale biczujesz się wewnętrznie, że być może jest on mega słaby i tak dalej, więc ja zachęcam do transparentności, bo dzięki temu po prostu wszyscy uczymy się dużo, dużo szybciej. Super. Właśnie z tego, co widzę, to ty chyba właśnie masz takie podejście otwartości i szczerze mówiąc, to naprawdę mnie zaskoczyłeś, jeżeli chodzi o odpowiedź na to pytanie. Służę, Szymonie. I mam nadzieję, że zaraz przejdziemy do innych liczb, ale na start w ogóle chciałbym przybliżyć twoją sylwetkę widzom i sam jestem mega ciekawy twojej osoby, Okay. bo Zacznijmy od przedszkola. Właśnie staram się, sam się zastanawiam, jak układać takie pytania i jak rzeczywiście to drążyć z gośćmi. I ja sobie postanowiłem, że podzielę takie wprowadzenie w każdego gościa na takie 3 części. Dobrze. I na start... Na początek, co robisz, żeby zapewnić swoją egzystencję? Chcesz, żebym ci przeczytał wszystkie 3 aspekty, czy po kolei polecimy? Nie, mój intelekt się może zgubić przy takim ataku informacji, więc... Właśnie różnie ludzie lubią. Jedno po drugim dajmy. Dobra, to na samym starcie, co robisz, żeby zapewnić sobie egzystencję? Chodzi mi o to, na czym... Skąd mam hajs? Tak, no skąd masz hajs dokładnie. Okay. I... No dobra, więc mamy w sumie kilka linii biznesowych. Powinienem powiedzieć dla jeszcze większej precyzji spółek, tylko że
wstyd się przyznać, ale nie do końca pamiętam, czy wszystkie usługi już mamy rozdzielone na poszczególne spółki, czy niektóra spółka łączy 2 usługi i tak dalej, więc nie będę aż takie szczegóły wchodził. Zresztą spragnionych tego typu informacji zapraszam do KRS-u, tam jest wszystko jasno i transparentnie pokazane. Więc mamy kilka linii biznesowych, mamy wywiady, mamy agencję, która robi kanał YouTube innym firmom, mamy Święto Kapitalizmu, mamy Lożę Kapitalistów, mamy spółkę nieruchomościową Więcej oraz mamy spółkę lodową w Dubaju. To są takich powiedzmy 6 głównych obszarów działalności, na których się obecnie skupiamy. A jak to będzie za kwartał albo pół roku, to pewnie będzie zupełnie inaczej, więc jeżeli jeszcze kiedyś się spotkamy, to wtedy chętnie te informacje zaktualizuję. Ale na początek października 2023 to taki jest stan rzeczy. Dobra. Co robisz, żeby zaspokoić swoją pasję? I jeszcze wrócę do tych spółek, ale drugą część chciałbym uzupełnić. Co robisz, aby zaspokoić swoją pasję, chęć tworzenia, budowanie dziedzictwa? Czy w ogóle to jest dobry moment, żeby zadać ci to pytanie? Bo ja wiem po sobie, że ja dzisiaj totalnie bym odpowiedział nic, bo buduję sobie fundamenty, podstawy. I pytanie, czy to jest w ogóle ten moment, żeby zadać to pytanie? Wydaje mi się, że ja też jestem chyba nadal, raczej na pewno jestem nadal na etapie budowania fundamentów, zarówno pod kątem wiedzy własnej, pod kątem jak najbardziej jakościowego networku z innymi ludźmi, którzy mają duży poziom sprawczości, czyli potrafią mieć wpływ na otaczającą ich rzeczywistość. 3. Od pewnego czasu zacząłem dużo mocniej szlifować język angielski, bo wydaje mi się, że otoczenie trochę na mnie wpłynęło, bo częste podróże do Anglii plus przebywanie z pewnymi osobami, między innymi z Loży Kapitalistów, spowodowało, że jakoś tak ta struna języka angielskiego we mnie zaczęła dużo bardziej po prostu drgać, więc przygotowuję się na to, że pewnie kwestią czasu jest, jak będziemy też próbowali naszych sił za granicą, chociaż kto wie, czy obecny rozwój technologii AI nie spowoduje, że w pewnym momencie będziesz wkładał sobie AirPodsy do uszu i będziesz w czasie rzeczywistym słyszał w języku polskim to, jak inni mówią w 100 różnych językach. Nie można tego wykluczyć, nie? Myślę, że tak. I 4. fundament, o który dbam po to, żeby właśnie long-termowo bardzo podejść do tematu, no bo przez to, że nie pochodzę z rodziny biznesowej, no to wszystkie rzeczy musiałem układać sobie samemu. Teraz jest trochę łatwiej, bo już są pewni ludzie dookoła mnie, ale na początku to nie było takie easy, więc bardzo mocno dbam o zdrowie po to, żeby po prostu, mówiąc wprost, przynajmniej znowu na październik 2023 to mam taki plan, że ja w biznesie to chciałbym umrzeć. Ja nie myślę o emeryturze, że jak przekroczę jakiś magiczny rok życia, to wtedy sobie nogi położę na stole, już totalnie basta. Mi zbyt dużą przyjemność sprawia tworzenie, challenge'owanie rzeczywistości, tak mówiąc po staropolskiemu, sprawdzanie, co jest możliwe, co jest niemożliwe, redefiniowanie pewnych rzeczy, sprawdzanie, czy totalnie inna konfiguracja typu Święto Kapitalizmu, z mojej perspektywy najbardziej kontrowersyjna konferencja biznesowa w Polsce, czy totalna redefinicja pewnych elementów w pewnym segmencie produktów, usług ma rację bytu. Jeżeli ma, super, jeżeli nie, to się czegoś uczymy, więc po prostu mi biznes sprawia za dużo frajdy i radochy, żebym chciał kiedykolwiek z niego zrezygnować, co powoduje, że staram się dbać o szereg tych różnych elementów po to, żeby, daj Panie Boże, zdrowie i czas, żeby w tym biznesie być kolejnych 50 lat, a nie tylko minionych 10, nie? Zajebiście. Się zrobiło trochę wzniośle. No tak. Mam nadzieję, że jeszcze kilka razy będzie wznioślej, bo teraz przejdziemy do pytania, kim jesteś. Ale nie chodzi mi o zawód. Kim jest Ferdynand Gorzycki, jak ty siebie postrzegasz? Postrzegam siebie jako człowieka, który jak słyszy, że coś musi, to odpowiada, że niekoniecznie. I tak było praktycznie, tak nie chcę powiedzieć, że zawsze, bo jednak takie moje totalne początki, jeżeli chodzi o dzieciństwo, to był duży poziom nieśmiałości, to była dużo większa pula kompleksów niż mam teraz, a na pewno były inne. Po drodze nauczyłem się kompleksy przekuwać w siłę i tak jak nawet powiedziałeś w początku, nawet jeżeli pewne rzeczy są pisane w internecie, to potrafię je tak obrócić, że stają się dla mnie dźwignią, dzięki której zyskuję jeszcze bardziej, ale tego trzeba było się nauczyć. Więc kiedyś byłem gościem, który nosił szare dresy z lokalnego targowiska za 20 zł i prosił mamę, żeby kupowała mu buty na rzepy, bo się bał, że jak kupi mu sznurowane, no to po WF-ie nie będzie potrafił ich zawiązać i koledzy będą mieli z niego bekę, nie? Więc to, co obecnie mam, to gdzie jestem i dokąd zmierzam, jest w dużym stopniu
Oczywiście nie licząc wspaniałych ludzi, których mam dookoła siebie, bo wobec tego miałem gigantyczne szczęście i to jest też jeden z takich obszarów, że w ogóle uczę się dbać o relacje, nie? Ale o tym też mogę za chwilę parę jakichś anegdot opowiedzieć. Więc ludzie to jest jedno, ale dwa, nie wiem, co do końca spowodowało. Na pewno miał w pewien sposób wpływ blog, podcast Zen Jaskiniowca, pozdrawiam Rafał, że stwierdziłem, że nie ma możliwości, abym po prostu ja akceptował wszystko, co zostanie mi narzucone. Po prostu nie chcę akceptować statusu quo za wszelką cenę, tylko po to, żeby się dopasować do grupy i zyskać akceptację ludzi, na których mi średnio zależy. A w momencie, kiedy zacząłem iść totalnie swoją drogą, to pojawili się ludzie, na których mi naprawdę bardzo zależy. I o tych ludzi po prostu chcę dbać i staram się dbać możliwie bardzo. Więc po prostu jestem gościem, który bardzo często wobec życia mówi sprawdzam. Mhm. Czyli określiłbyś siebie jako takiego buntownika? Trochę mam w sobie rebelianta, pewnie tak. Nie jest na jakąś taką może gigantyczną jeszcze skalę, ale no z drugiej strony najpierw mamy zapałkę, potem mamy ognisko, a potem mamy pożar, więc być może to w tym kierunku będzie szło. Na razie czuję po jakimś takim moim charakterze i sposobie myślenia, że w tym kierunku powoli zmierzam, tylko że mnie nie interesuje rewolucja czy chaos dla samego chaosu, tylko mnie interesuje zmiana po to, żeby po prostu jak najwięcej ludzi korzystało na owocach pracy mojej i pracy moich wspólników, naszego zespołu, no bo największa satysfakcja nie przychodzi w momencie, jak wpada ci kolejna stuwa na konto, tylko przychodzi w momencie, jak ktoś poświęcił swój cenny czas, żeby ci na Instagramie wysłać elaborat opisujący, jak jakieś nagranie, czy jak jakiś kontakt ze święta kapitalizmu, albo jak jakaś relacja z loży kapitalistów spowodowała, że nagle jego firma jest zdrowsza, silniejsza, bardziej stabilna, ma na wypłaty, może odpalić kolejny produkt, wchodzi na kolejny rynek. To są piękne informacje, no bo one koniec końców mam wrażenie, że docierają do takiej bardzo głębokiej warstwy naszej osobowości, że po prostu czujesz, że kurczę, moja praca chyba jest odrobinę przydatna innym ludziom i to jest coś pięknego. Mhm. Okej, czyli tak na dobrą sprawę znajdujesz szczęście niekoniecznie w chłonięciu po prostu funduszy ze wszystkich miejsc, jakie się da, tylko po Nie. prostu w takiej zmianie żyć, tak? Przede wszystkim. Mhm. Może jeszcze nie jestem w momencie, w którym mógłbym całkowicie powiedzieć, że mogę nie pracować do końca życia. Myślę, że to jest perspektywa najbliższych kilku lat, jeżeli pewne rzeczy pójdą po naszej myśli, ale Mhm. nawet jak to się stanie, to ja i tak będę grał w tę grę właśnie dla tych chwil, gdzie pewnego rodzaju nasza odwaga, kreatywność i bezkompromisowość powoduje, że przez to, że łamiemy pewne schematy i mówimy wprost to, co myślimy, to mamy po prostu duży i pozytywny wpływ na pewną grupę osób, której ten rodzaj przekazu po prostu odpowiada. Bo mam świadomość tego, że i nie łudzę się, żebym zbawił wszystkich, nawet nie próbuję tego robić. Po prostu próbuję mieć zgodny z moim sumieniem dobry wpływ na tych ludzi, których akurat interesuje po prostu biznes, bo to jest mój największy konik. Mhm. Okej. Ciekawe. Powiedz mi, Adrian, jesteś mega otwartą osobą, więc myślę, że nie będziesz miał problemu z powiedzeniem, jak to wszystko Hetero. się... Tak. Okej. Nie, no nie chciałem tutaj statementów akurat w tym kierunku, ale to by było ciekawe, taki coming out z czapy. Nie. Okej. To jest jedna z niewielu rzeczy, które jestem absolutnie pewien. No właśnie często się słyszy, że ci, którzy najmocniej się zapierają... Słuchaj, nie eskaluj żartów, bo jak ja odpalę tryb Gorzycki Kolancjusz, to twój program tego może nie wytrzymać, nie? Więc zatrzymajmy się w tym miejscu. Okej. Dobra, Adrian, to jak to się zaczęło? Chodzi mi o to, jakbyś mógł powiedzieć albo w bullet pointach, albo w szczegółach, takich, które twoim zdaniem są istotne, Mhm. jak doszedłeś do tego, gdzie jesteś, ale zatrzymaj się tam, gdzie uważasz i przedłuż to albo skróć to, jak uważasz, że to będzie przydatne do kontekstu. Wiesz co, mógłbym tą historię opowiadać prawdopodobnie dość długo, ale myślę, że że zabraknie mi co najmniej kilku żyć, aby osiągnąć reputację Martina Scorsese i nagrywać filmy po 3-4 godziny, które skupiają uwagę, więc pozwolę się zamknąć w 5 minut.
mogę poruszyć wiele wątków, ale wątek, który wydaje mi się, że miał największe znaczenie i on już delikatnie wybrzmiał, ale teraz go pogłębię, a jednocześnie ten wątek mam wrażenie, że jest wciąż ignorowany przez wiele osób z tego powodu, że zostały im na etapie dzieciństwa i wychowania wpojone pewne wzorce. A propos tego, być może kiedyś słyszałeś, bo zakładam, że jesteśmy w podobnym wieku, na układy nie ma rady. On ma plecy, on ma znajomości. Szanowni widzowie i słuchacze tego zacnego podcastu, rzeczywistość jest brutalna i wielokrotnie ja z kolei słyszałem, że your network is your net worth. To po niemiecku. I głęboko właśnie wierzę w to, że jeżeli z jednej strony budujesz w sobie pewne umiejętności, które są wartościowe dla pewnej grupy osób, a z drugiej strony ćwiczysz w pewien sposób umiejętności komunikacyjne. Dobrym punktem wyjścia jest książka Dale'a Carnegieego, Jak zdobyć przyjaciół, zjednać sobie ludzi. Książka, którą przeczytałem wiele razy i pewnie jeszcze nie raz ją przeczytam, bo za każdym razem odkrywam w niej coś innego. To w momencie, jak sobie uświadomisz, że inni ludzie są czymś w rodzaju, takiej polisy ubezpieczeniowej, siatki bezpieczeństwa, takiego fast tracka na lotnisku i zaczniesz o tych ludzi naprawdę bardzo mocno dbać, żeby nie tylko od nich brać, ale przede wszystkim im dawać akurat to, co jesteś w stanie im dać. To może być troska, to może być opieka, to może być dobre słowo, to może być zainteresowanie, to może być wsparcie, to może być zaproszenie ich do waszego podcastu, kanału na YouTubie, to może być zaproszenie ich na urodziny, które na przykład robicie dla swojej ukochanej. Generalnie różne formy okazywania szacunku, wsparcia powodują, że druga strona zwyczajnie cieplej o was myśli. I ja to praktykowałem od wielu lat. To był w ogóle punkt wyjścia startu przygód przedsiębiorców, że kiedy jako małe dziecko obserwowałem właśnie te sytuacje, w których niektórzy członkowie mojej rodziny właśnie używali tych wyrażeń typu na układy nie ma rady, a ja z drugiej strony miałem w pewnych sytuacjach zderzenie ze słowem, wtedy ono było używane w moich takich najbliższych kręgach. Miałem po raz pierwszy zderzenie z prywaciarzem. Jak zobaczyłem, że ten prywaciarz, przez to, że u nich byliśmy parę razy, ma zupełnie inaczej urządzone mieszkanie. Jeździ innym autem. Jego syn ma trochę, to jest delikatne słowo, trochę inny komputer niż ja. Nosi zupełnie inne ubrania. Je zupełnie inne słodycze i tak dalej, i tak dalej. Tych różnic mógłbym jeszcze mnożyć, nie? No to nie wiem, no coś na zasadzie jakiegoś palca Bożego i też pewnie wpływ już mojej świętej pamięci dziadka Janusza, który pewnego rodzaju szacunek dla pieniądza wpajał mi chyba już od 8 roku życia, używając bardzo często takich niecenzuralnych historyjek, powiedzonek, które pielęgnuję w sobie do dzisiaj. To pewien taki koktajl, jak w tej bajce atomówek, po prostu spowodował, że mi kliknęło w głowie na zasadzie, no jeżeli mam do wyboru nie mieć żadnych relacji z wartościowymi ludźmi, potem być sfrustrowanym, bo kiedy będę potrzebował pomocy, to nikt mi tej pomocy nie udzieli, bo albo nie ma ludzi, którzy są sprawczy wokół mnie, a wszyscy pozostali to są osoby, mówiąc delikatnie, mało sprawcze, czy z drugiej strony mogę zrobić tak, żeby być otoczonym właśnie stadem lwów i lwic, że jak będę potrzebował pomocy, to tylko po prostu szepnę słowo, a oni mi pomogą, bo wiedzą, że na to samo mogą liczyć w drugą stronę. To jest też tak na marginesie esencja Loży Kapitalistów, że wszyscy jesteśmy w tej grupie między innymi właśnie po to, żeby sobie nawzajem pomóc w sytuacjach często trudnych, niejednoznacznych, a czasami nawet ekstremalnych, bo takie też były, wtedy też Loża bardzo mocno pomagała. Więc tak naprawdę filar, na którym to wszystko stoi, i ten filar jest cały czas przeze mnie rozbudowywany, pielęgnowany i wręcz jak taki brytyjski strażnik stoję przy nim 24 godziny na dobę, to jest dbanie o relacje z innymi ludźmi. Za wszelką cenę, po prostu. Jednocześnie czasami świadomie z niektórych relacji rezygnując, bo trzeba być bardzo uwrażliwionym na to, że kiedy nabierasz pewnej trajektorii w swojej karierze, szczególnie jeszcze jeżeli kiedy stajesz się osobą w pewnej drobnej niszy rozpoznawalną, to nagle wokół ciebie pojawiają się różne osoby, różne grupy interesu, które ci szepczą do ucha różne rzeczy, często pod ich potrzeby, a nie pod twoje, nie? Więc jakby to jest też w ogóle osobny wątek, temat rzeka, na który trzeba być szczególnie uczulonym, no bo taka w niektórych kręgach teraz w takich masowych mediach kultura, która jest pokazywana typu takie, wiesz, peace, love i w ogóle wszyscy się przytulajmy, no to nie, to ja tego nie czuję, nie? Ja jednak
bardziej jestem bliższy filozofii, że jeżeli w pomieszczeniu siedzi dwóch mężczyzn i każdy ma przy pasku metaforyczny pistolet, to obydwoje się pilnują trochę bardziej i są dużo bardziej ludzcy, bo tutaj pewnie trochę zajedzie Jordanem Petersonem, że dla jasności nie zgadzam się z wieloma rzeczami, które on mówi, ale z niektórymi się zgadzam. Zresztą, czy jest osoba, z którą się zgadzamy w pełni, totalnie? No może moja mama, nie? Mamo, jeżeli to oglądasz, wiadomo, nie? Ja też się zgadzam z twoją Dokładnie. mamą. Dokładnie. Mama, W razie widzisz, tutaj jakby zostaw Szymona w spokoju, nie? Jest jeszcze nauczycielką, nie? A tata wojskowym, nie? To ja. Z tatą też się zgadzam, ale... To dlatego taki jesteś. Nie, to miało wpływ, to miało duży wpływ i ja tego nie neguję, nie? No więc ja raczej jestem z tej szkoły, że staram się otaczać jednostkami bardzo silnymi, jednostkami, które na swój sposób są, można powiedzieć, że wręcz niebezpieczne, no bo jak masz naprzeciwko siebie człowieka, który jest inteligentny, ma zasoby, dba o swoje zdrowie, ma relacje, no tak mu nadepniesz na odcisk za mocno, to on ma możliwości, żeby odpowiedzieć na to, nie? I to powoduje, że ja go dużo bardziej szanuję. I też sam jakby dbam o swoje zasoby, żeby być właśnie gościem, któremu nie możesz napluć w twarz, a on będzie udawał, a ja będę udawał, że to był deszcz, nie? No nie, jakby to nie jest mój klimat, więc tutaj pewnie trochę tata nieświadomie właśnie wpoił mi taki troszeczkę kult siły umysłu i siły fizycznej, nie? I po prostu ja wchodzimy w zupełnie trochę grząski grunt, ale trudno, dobra, powiem to. No przecież muszę być spójny ze wstępem, który zrobiłeś, bo takie oczekiwania wbiłeś mi teraz do głowy, że masakra. Żartuję oczywiście. Ja pod pewnymi względami jestem dość wierny takiej, powiedzmy, czemu chciałem użyć słowa konserwatywnej? Nie, dla mnie facet to jest facet, kobieta to jest kobieta. Każdy ma pewne predyspozycje, pewne możliwości. Każda płeć może być na swój sposób silna, może być niebezpieczna. Też w związku z tym w loży kapitalistów są kobiety, co nie jest normalne i powszechne w tego typu grupach, bo raczej to jest rzadkość niż coś powszechnego, więc drogie panie, jeżeli robicie dobrą kasę i plus macie V8 pod kopułą, serdecznie zapraszamy do loży kapitalistów. No, więc tata bardzo mi mocno jakby wpoił to, że mężczyzna po prostu powinien być silny zarówno na poziomie umysłu, jak i na poziomie ciała, więc staram się po prostu tą homeostazę zachowywać. I tyle. Okej. Ale jak bardziej tego nie pogłębię, bo wiem, czym to się może skończyć, biorąc pod uwagę, ile wtedy w tej chwili chodzi po ulicach osób z poniżej pewnego poziomu testosteronu, który jest zdrowy. Tak, jest rzeczywiście, no to jest kontrowersyjny temat dzisiaj, tak? Jest. Dzisiaj męskość jest zbijana chyba, no jest rzeczywiście, mam wrażenie, taka nagonka, nie? Na prawdziwych facetów. Tak, bo pewność siebie często się myli z arogancją, agresją, z toksyczną męskością. Ja nie do końca wiem, kto te głupoty gada, nie? Bo tak się jakoś składa, że mam sporo koleżanek, głównie ze świata biznesowego, i jak się z nimi rozmawia właśnie o tym wątku, to one mówią otwarcie: ja tego nie rozumiem. Ja naprawdę lubię męską energię, tą silną, tą pewną siebie, tą odważną. Ja ją lubię, ja naprawdę nie wiem, kto tak gada. No ale to jest temat społeczno-obyczajowy, w którym ja absolutnie się nie czuję żadnym ekspertem. Powiedziałem to tylko i wyłącznie z perspektywy przeciętnego obywatela, który sobie drepta po chodniku, i ja po prostu jakby mam pewne wzorce wpojone z czasów dzieciństwa i tych wzorców będę chronił i będę je kultywował aż po sam grób, a raczej krematorium, bo wolałbym być spalony. Krótka wstawka. Jak widzisz, nic nie sprzedaję w moich treściach, a zapraszam już, moim zdaniem, niesamowitych gości, co nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Dlatego mam do ciebie prośbę, która, jeśli kanał ci się podoba, pomoże również tobie. Widzę, że bardzo mały procent oglądających subskrybuje te treści, a to kluczowe, żebym mógł zapraszać do rozmowy najlepszych gości ze swojej ligi. Dlatego jeśli czujesz, że te materiały są treściwe i chciałbyś, żeby były jeszcze lepsze w przyszłości, zasubskrybuj gdziekolwiek tego słuchasz. A ja obiecuję ci, że w zamian za twoje zaufanie dam z siebie wszystko i dostarczę tyle wartości dla ciebie, ile będę w stanie. Dzięki za twój czas, kłaniam się, wracam gadać.
A ja też. I jeszcze raz sypany w ogóle. Gdzieś Tak. w fajnym miejscu. Ja o tym myślę. Gdzie na przykład? Szczerze nie wiem, jeszcze Pod miejsca nie Lidlem? wiem. Wolałbym chyba pod Biedronką, jak już wymieniamy marki. W ostatnim odcinku pojechaliśmy strasznie z markami. Już wiem, że nigdy nie będziemy mieli żadnego sponsora podcastu. Nie, spokojnie. Spokojnie, jeszcze obrazimy kilka w tym odcinku. Tak, zostańcie z nami. Ja myślałem, wiesz, o jakimś takim wzgórzu, wiesz, typu jakaś wyspa, wiesz, ciepła i tak dalej. Nawet było ciepło Ja po pewnie śmierci. las albo morze, no takie moje dwa Aha. najbardziej ukochane miejsca, które mnie najbardziej regenerują. Co ciekawe, ja nie wiem, czy w ogóle w Polsce to jest legalne, rozsypanie człowieka. Świetne. Drodzy widzowie, ci mniej życzliwi, donieście gdzie trzeba, niech zadzwonią i dadzą nam znać, dobra? Dziękuję. Tak, dokładnie. Okej, Adrian, jak wygląda dzisiaj struktura waszej spółki? Ty robisz ten biznes z Kolancjuszem. Której, panie Szymonie? No właśnie pytanie o wszystkie. Czy wy robicie ten biznes razem? Czy wy jesteście takimi wspólnikami na dobre i na złe, że jak się pojawia nowy biznes, no to okej, to bierzemy go pod skrzydła i robicie go razem? Czy może, nie wiem, ty przejmujesz część biznesu, Kolancjusz część? Właśnie bardzo mnie to interesuje. Świetne pytanie. Po drodze faktycznie były sytuacje, gdzie odzywały się do mnie różne osoby z różnymi propozycjami, zapraszając mnie do różnych spółek. Natomiast po pierwsze, ja jak się już do kogoś przywiążę, to tak mocno, nie? Naprawdę ta osoba musi turbo zrobić mi krzywdę, żebym chciał z tej znajomości zrezygnować, zwłaszcza kiedy przeżyliśmy tyle, ile przeżyliśmy z Bartoszem oraz z Kamilem, z Kacprem, więc ja na razie nie dopuszczam w ogóle takiego scenariusza, żeby robić cokolwiek bez nich, bo im ufam, przy nich czuję się bezpiecznie, wiem, że w pełni mnie akceptują, wiem, że mają interes w tym, aby doradzać mi dobrze, bo jeżeli ja będę miał dobrze, to oni będą mieli dobrze, więc jest szereg różnych czynników. Też lubię w ogóle z ich partnerkami, żonami. Nie? Dla mnie to też jest ważne. Jakby to jest może detal, ale ja naprawdę lubię ich partnerki. Są to fajne, dojrzałe, wyrozumiałe kobiety, które kumają to, że no, biznes czasami wymaga pewnych poświęceń. I były takie akcje, że mi proponowano faktycznie, że tylko ja, nie? Tylko ja wtedy odpowiadałem, że słuchajcie, nie wiem, czy znacie taką historię, jak zespół Queen. Na czele Queenu stał Freddie Mercury. I oczywiście dla jasności od razu powiedzmy zachowajmy proporcje, nie? Ja nie jestem Freddiem, bo ustaliliśmy, że jestem hetero, to jest raz, a dwa, pewnie mam jakiś promil jego rozpoznawalności albo w ogóle jestem nieistotny statystycznie. Okej, mamy jasność. Ale tam się wydarzyła pewna rzecz, która jest pewnego rodzaju, uważam, mądrością, która manifestuje, jak cenna jest lojalność w życiu i w biznesie. A mianowicie, kiedy nastąpiła eksplozja rozpoznawalności Queenu, to jacyś tam fachowcy z branży przyszli do pana Frediego i zaproponowali mu, żeby zrobił solową płytę. Ale tylko on, bez zespołu, bo to on jest prawdziwą gwiazdą. No i nagrał. Chyba nawet dwie, jeżeli dobrze pamiętam. Jak pewnie się łatwo domyślić, te płyty się nie przyjęły zbyt dobrze. Więc on z podkulonym ogonem wrócił do swojej dawnej paki. No i potem znowu nastąpiła eksplozja rozpoznawalności, ponieważ kiedy grali w jednym zespole, to ta symfonia między nimi po prostu totalnie wybrzmiewała i gromadziła tysiące ludzi na stadionach. Więc ja mam świadomość tego i stąpam twardo po ziemi, że to, że miejsce, w którym jestem, że dostępuję takich zaszczytów jak zaproszenie przez ciebie do programu, wynika w dużym stopniu z tego, że mam za plecami Bartosza, on jest jakby najbliżej mnie, z nim najwięcej działam, mam za plecami Kamila, mam za plecami Kacpra. To jest po prostu moja ekipa i ja za tą ekipę idę na maksa w ogień. Z tą ekipą chcę budować, z tą ekipą chcę tworzyć. W związku z tym, jak odpalamy jakąkolwiek spółkę, to w tej spółce proporcje udziałów są takie, jak w naszej spółce matce, czyli w PP Media. Ja mam 41, Bartek ma 41, Kacper, Kamil mają po 9. Jak odpaliliśmy spółkę pod święto kapitalizmu,
to tam nastąpiła jeszcze jedna drobna zmiana, bo musieliśmy podzielić w tej proporcji nie 100%, tylko 90%, bo 10% dostała Ola, która zarządza w ogóle całym świętem kapitalizmu. Tak samo jak wchodziliśmy w lody, no to w lodach dostaliśmy pewien udział, no i ten udział również rozdzieliliśmy zgodnie z tą proporcją, nie? Okej, dobra, rozumiem. Więc ja w ten sposób do tego podchodzę i na razie totalnie nie rozważam żadnych innych sytuacji, bo ja mam w sobie nutkę paranoika, wiesz, i jak Mhm. kogoś nie znam, Właśnie miałem pytać, czy to jest jak spowodowane kogoś nie strachem. znam i miałbym coś z kimś robić, takiego wiesz, że trzeba i włożyć w to reputację, i wizerunek, i kapitał, i kontakty, to no ja chłopaków jestem pewny, bo tam przerobiliśmy naprawdę różne sytuacje, gdzie można było zobaczyć nawzajem swoje oblicza w różnych sytuacjach. Ja jestem ich absolutnie pewny, a głęboko wierzę w to, że kiedy jest bezpieczeństwo i zaufanie w biznesie, to wtedy naturalnie pojawia się szybkość, pojawia się skala, pojawia się rozmach. A druga sprawa jest taka, że tak jak mówiłem wcześniej o tym metaforycznym pistolecie przy pasku, każdy z nich go ma. I to nawet kurde nie jeden, nie? To tym bardziej powoduje, że ja chcę z nimi działać, bo to są ludzie, wobec których ja czuję respekt, wobec których czuję podziw, szacunek, którzy też cały czas się rozwijają, każdy w zupełnie innym obszarze. Fajnie się z nimi spędza czas. Lubię, jak mamy nasze spotkania z żoną, gdzie idziemy do jakiegoś dobrego hotelu, jest dobre jedzenie, sauna, spa, cygaro, tego typu rzeczy. Bardzo lubię ten czas, więc kończąc odpowiedź na pytanie, taka jest właśnie struktura naszych spółek i jak gdzieś idę, to chłopaki idą albo ze mną, albo nie idziemy w ogóle. Mhm. No właśnie, w takim układzie, czy to jest tak, że to byli twoi pierwsi wspólnicy? Nope. Tak? Nie. Nie, no właśnie. Bo jeszcze Za którym razem trafiłeś na kogoś, kto był godny zaufania? Nie, wiesz co, żeby Okej. być uczciwym, No. ja miałem to szczęście, że moja pierwsza spółka, to w niej był bardzo dobry wspólnik, tylko po prostu moja niedojrzałość życiowo-emocjonalna spowodowała, że z tej spółki wyszedłem w spektakularnie głupi sposób. Natomiast no, koniec końców, gdybym tego nie zrobił, kurde, może nie byłoby przygód, nie? Mhm. Może by nie było tych pewnie ze 100 milionów, które nasi goście zarobili dzięki wystąpieniu u nas i tak dalej. Nie byłoby wielu dobrych rzeczy, nie byłoby tych setek, jak nie tysięcy już teraz wiadomości z podziękowaniami, że mieliśmy dobry wpływ na innych ludzi, więc ja głęboko wierzę w to, że rzeczy nie przydarzają się nam, tylko dla nas. Dla nas, nie nam. Oczywiście pewnie nie można tego, jakby to powiedzieć, tego podejścia do życia pewnie nie można rozciągnąć na wszystko, co nas spotyka, bo czasami zdarzają się sytuacje ekstremalne, gdzie zastanawiamy się, o co w ogóle po prostu w tej grze chodzi. Ale w większość sytuacji uważam, że pod to można podciągnąć, więc ja miałem raczej, jak już z kimś wchodziłem w spółkę, to raczej miałem to szczęście do wspólników, że to się okazywali po prostu dobrzy ludzie, więc no, też biorę poprawkę na to, że w pewien sposób miałem jakiegoś tam farta. No bo gdybym właśnie. trafił na kogoś, kto jest mniej uczciwy, życzliwy, bardziej niestabilny emocjonalnie, chciałbym mi zrobić intencjonalnie krzywdę, wprowadzić mnie w maliny, żeby zadłużyć spółkę, wziąć kasę, uciec za granicę, no to teraz bym tak wesoło nie śpiewał, nie? Więc mam świadomość tego i też w związku z tym, wiedząc, że grając w ruletkę nie zawsze ci będzie wypadało czerwone, to skoro już mi wypadło czerwone w postaci Bartosza, Kamila i Kacpra, to jakoś nie mam wielkiej potrzeby, żeby sprawdzać, czy znowu czerwone wypadnie, bo i tak wygraliśmy teraz dość dużo i w tym składzie po prostu chcę z nimi zdobywać biznesową Ligę Mistrzów, cokolwiek to będzie. Zajebista świadomość w takim razie, skoro miałeś farta, rozumiesz to i nie chcesz ryzykować. Mało jest takich ludzi. Tak, przydaje się czytanie książek, jeżeli tam chcemy trochę lepiej rozumieć rzeczywistość i gadanie z mądrzejszymi od siebie. Te dwie rzeczy najbardziej, no. No właśnie powiem ci, że większość ludzi, tak ja przynajmniej to koduję, w momencie, w którym coś im się potwierdza, to na przykład założyli fajną spółkę, trafili na fajnych ludzi, to myślą sobie, okej, to założę następną z nowymi ludźmi, to też będzie tak fajnie i następną, i następną. Midasa, tak, nie? To nie. Tak, ale to tak nie wygląda. No. Nie, totalnie. Zajebiście. Świetnie, że masz taką świadomość, mimo tego, że szapoba. Dziękuję panie Szymon. Masz dziś przygody, święto kapitalizmu, które będzie ostatnie. Tak jest, tak? w marcu, 27-28, Warszawa. W ogóle zaraz do tego dojdę, nie rozumiem tego, ale chciałbym to zrozumieć. Dobrze. Macie Lożę Kapitalistów, Milky Eyes, właśnie
jakiś, zakładam, że dopływ z tego biznesu nieruchomościowego, tak? Jakieś afiliacje i tak dalej. Coś tam wpadło. I pytanie, czy jesteś w stanie mentalnie określić, ile procent przychodu masz z poszczególnego biznesu? Oj, kurde, to byłoby zajebiście trudne, nie? A w przybliżeniu, bo mam pomoc taką. Znaczy, wiesz co, no, Taki, o, co ja mam sobie zrobić? To jest do pizzy, czy co? to jest taka pizza, to jest 100%, a tu mam takie flamasterki. No. Jakbyś się poczuł z powrotem jak dziecko. Ale gruba akcja. Pierwszym człowiekiem jesteś, który to tutaj robi. Gruba akcja. I jakbyś mentalnie spróbował określić, ile procent masz właśnie z jakiego biznesu. Pomogę ci dodawać, w razie czego. To zróbmy tak, czekaj. Napiszmy sobie, z jakich biznesów jeszcze nie czerpię. Dokładnie. Czekaj, czy ja umiem pisać? Dobra, umiem. Milki. To jest tak, na razie jest 0. Z więcej, no to jeżeli wzięliśmy zysk z więcej i włożyliśmy go... Nie, mi chodzi o przychody, wiesz, bo zyski to jest dla mnie drugorzędna sprawa, No. no bo Kurde, wszyscy Właśnie w to jest- komentarzach zawsze atakują zyski, Ja a ty wiem. mówisz, że przychody są kluczem. Ja wiem. To o co tu w końcu chodzi? Ja wiem, wiem, tylko to długo się nad tym zastanawialiśmy w ogóle, miałem o tym sporo dyskusji z różnymi przedsiębiorcami i wyszło na to, że większość ludzi twierdzi, dobrych przedsiębiorców, że najważniejsze jest REWE, czyli jak mamy zdrową spółkę, nie mówię taką, która naprawdę wychodzi na minus i tak dalej, to dużo ważniejszą dominantą jest przychód niż zysk i rzeczywiście wtedy się bierze pod uwagę tą wycenę przychodową. Nie, no bo też to się zgadza, że wiele osób domaga się trochę jak krwi wręcz zysku od przedsiębiorców, ale nie dla każdego to jest w ogóle bezpieczne, żeby go podawać, bo czasami są tak bardzo rentowne spółki, że przedsiębiorca celowo nie podaje tego zysku, bo w jego życiu to, że wam powie, nic nie zmieni, a jak potem mu będą przychodzili z rodziny i będą mu gadali nad duchem, ej stary, pożycz 5 dych, bo ty przecież masz kurczę co roku 3 miliony zysku, no to dla ciebie to jest tak jak dla mnie wysłanie 50 zł blikiem, nie? Więc, a z drugiej strony też patrzenie na sam zysk, nawet jeżeli jest bardzo mały, też niekoniecznie musi być właściwą perspektywą, no bo jeżeli ktoś dużo reinwestuje, buduje w tej chwili halę produkcyjną, kupił Dokładnie. maszyny i tak dalej, no to jest znowu kolejna rzecz, która ten zysk pomniejsza. Ja wychodzę trochę z założenia, że jak mamy przychód, to po Mhm. prostu jeżeli to ciasto rośnie, no to rzeczywiście jednym małym ruchem jesteśmy w stanie spowodować, że wykroimy sobie stamtąd kawałek. Więc ja bym się skupił na przychodach i procentowy przychód. To przyjmijmy tak, jeżeli spojrzymy na PEPM, wrzućmy do jednego wora wywiady i kanały YouTube innych firm, to pewnie będzie zrocznie, no teraz to się zmieni, więc jakby ja cały czas w głowie analizuję, czy powinienem to powiedzieć, bo tak, powiem to na czas października 2023, a w styczniu okaże się, że te liczby są zupełnie inne, no ale dobra, walić to. To znaczy walić to, dokładnie. Więc Gdzie będziecie z tego rozliczał? Więc wywiady, współpracę z zewnętrznymi markami, jakimś tam korpo i tak dalej oraz kanały, to bym wrzucił pod jedno, to pewnie będzie jakieś, nie wiem, 2,5, pewnie 3 miliony, coś takiego. Możesz sobie drugi kolor wziąć. Święto kapitalizmu, teraz to ostatnie, to powinno być Bo ty już kwotowo rzucasz. 1,5 do 2 milionów. No 2 miliony. 2 kk. Loża kapitalistów, no w zeszłym roku to było jakieś tam 1 300 000, 1 400 000. Teraz ile będzie, bardzo ciężko jest nam to przewidzieć z powodu kilku zmian, które robimy. Więcej, no to znowu zysku było kilkaset tysięcy, nie powiem dokładnej liczby, bo ją pozwól, że zostawię na naszego vloga, na nasz kanał, żeby jakieś tam smaczki też były, ale no jakby cała transakcja była o wartości 16 milionów, nie? Tylko to wiesz, to nie była kasa, która wpadła do nas, tylko było tak, że mieszkania były zaparkowane na nas i inwestorzy odkupowali je od nas, nie? Więc jakby to też jest takie ciężko określić. Akurat w nieruchomościach to jest tak duża dźwignia, że rzeczywiście... No właśnie, nie? Więc sam pierwszy projekt więcej to było 16 baniek. Jeżeli chodzi o to, co w tej chwili jest generowane przez Milki, to prosiłem mojego wspólnika Tomasza, żeby podał mi trochę informacji pod kątem właśnie tych wywiadów, których teraz udzielam. No to mówił mi, że dla przykładu w zeszłym roku
bodajże w grudniu chyba mieliśmy 800 000 przychodu i Mhm. tam nie wszystkie punkty działały, niektóre były nierentowne, niektóre działały pół miesiąca, szereg różnych zmiennych. Wedle jego estymacji w tym roku ten przychód w samym tylko grudniu powinien być na przykład razy 2, nie? Więc już mówimy jakieś tam 1,5 miliona pewnie dirhamów, może być nawet tego więcej, ale też Tomek mi mówił, Adrian, tylko stuć optymizm, żeby potem nam nie mówili, że obiecywaliśmy ileś tam milionów, a jest troszeczkę mniej, bo też jeżeli chodzi o Milki, to faktycznie mieliśmy sporo różnych problemów. Nasz roadmap się rozjechał z powodu wyzwań, których nie przewidywaliśmy, jak chociażby to, że będziemy musieli de facto samodzielnie stawiać platformę do w ogóle wypłacania nagrody naszym tokenariuszom. Miał to zrobić nasz tutaj usługodawca, ale no wyszło jak wyszło, więc nie wchodźmy w szczegóły. Wiecie, o kim mówię. Okej, IT się rozeszło, tak? Tak. No i tam Okej. też w Dubaju były ciekawe przygody, jak wiesz, panowie o odmiennym kolorze skóry zobaczyli naiwnych białasów, którzy mają trochę gotówki, no to nagle ceny niektórych rzeczy razy 4. No, zorientowaliśmy się oczywiście w momencie, Po roku? jak już piekła dupa, metaforycznie mówiąc, więc tak, no jakby dużo historii. No więc generalnie reasumując, to wydaje mi się, że to, co robimy w przygodach, nie licząc Milki i nie licząc więcej, to powinno być w tym roku pewnie jakieś między 5 a 10 milionów przychodu, nie? Okej. Coś takiego. Mhm. Skromna cieszy, nie? Tak, super. Dobra. To ja oddaję pizzę, Tak. proszę. E, A mogę długopisy wziąć do studia, bo mi się przydadzą. Nie Oczywiście. żartuję. Możesz jako prezent. A to są takie, wiesz, dwustronne, bo mają pędzelki z jednej kurde. strony, z drugiej mają... Takie rzeczy tylko w Warszawie. Nie w Bydgoszczy nie sprzedają takich rzeczy. Kurde. Myślę, w popularnej sieci nie będę nazwy wymieniał. Bo akurat może oni będą sponsorem. Trzymam kciuki. Dobra, super. To przychodowo stoicie naprawdę nieźle. Wiesz, no zależy... Znaczy to też lata pracy, tak? Tak, ale też zależy, co przyjmiemy jako punkt odniesienia, nie? Bo to jest w ogóle takie ciekawe zjawisko, które ja obserwuję, że przedsiębiorcy z jednej strony są tymi, którzy przez to, że chcieli challenge'ować rzeczywistość, chcieli challenge'ować rodziców, którzy w nich nie wierzyli, albo żonę czy partnera, byłą dziewczynę, byłego chłopaka, brata, generalnie kogokolwiek, zawsze jest jakiś nemezis w naszym życiu, które no niekoniecznie nam za bardzo kibicuje, schlebia z różnych powodów. Więc z jednej strony są to ludzie, którzy zbudowali swoje sukcesy bardzo często używając jako motywacji tego, żeby komuś pokazać, że ja ci udowodnię, ja ci pokażę. Rzadko się do tego przyznają, bo to jest taka trochę prymitywna motywacja, nie? Ale 100% jakbyś siedział w mojej głowie. ale ono naprawdę nas napędza i to no tak po prostu uważam, że to funkcjonuje w wielu przypadkach, pewnie nie we wszystkich, ale w wielu. A z drugiej strony bardzo często spotykam się wśród przedsiębiorców takie analizowanie czyjegoś biznesu i taką trochę próbę umniejszenia tej osobie, że on to miał inwestora, on ma duży przychód, ale ma mały zysk, on to tutaj ma dużo ludzi, a tamten ma mało ludzi i ma większy zysk per osoba. W ogóle skąd pomysł, żeby oceniać czyjąś pracę i ją komentować? Kto pytał, nie? Mhm. Po pierwsze, nigdy nie wiemy, jak coś wygląda od kulis, bo trzeba pamiętać, że my zaledwie możemy w większości wypadków ocenić czyjąś wystawę, a nie kuchnię. A w tej kuchni mogą być różne rzeczy. I to, że na przykład czyjś biznes jest mały, nierentowny i my w sposób, uważam, nierozważny i nierozsądny nagle szydzimy z tej osoby, to pokazujemy tak naprawdę tylko naszą małość, a nie małość tej osoby. No bo dla tego człowieka to może być Mount Everest jego osiągnięć życiowych. Tylko on wie, przez jakie przeszedł traumy, problemy, co się działo w jego przeszłości, z czym się zmagał, czy nie miał jakichś problemów zdrowotnych i to, że on zarabia zaledwie 5, 10, 50, 100 tysięcy, to może być dla niego i tak znacznie więcej niż kiedykolwiek marzył, że będzie zarabiał. I ja takie sytuacje staram się tępić, jeżeli chodzi o rozmowy ze mną, gdzie ktoś właśnie podchodzi i zaczyna takim właśnie inteligencko-głupkowatym uśmieszkiem mówić, że no tamten, wiesz, on tam kurczę robi prawie 200 milionów, ale i tam ma kilkuset pracowników, ale on marżę ma mniejszą niż ten, co tutaj ma 5 pracowników i tamten ma większy zysk. Okay. Tutaj obiecałem sobie, że w żadnym podcaście, na który teraz mam zaszczyt przyjechać, nie będę przeklinał, ale naprawdę teraz jestem najbliższy tej granicy, że to są tak po prostu dla mnie okropne, głupie, takie wręcz plugawe sytuacje, że
jedynym momentem, w którym uważam, że możemy negatywnie mówić o jakimś przedsiębiorcy, to jest to, że intencjonalnie po prostu zrobił komuś krzywdę. Że po prostu był złym człowiekiem, że kogoś okradł, oszukał, nie zapłacił, przekręcił i tak dalej. I mamy na to twarde dowody. To są sytuacje, w których tego typu komentarz jest dopuszczalny, ale w każdej innej ludzie. Każdy z nas na swój sposób walczy. Każdy z nas szarpie się ze swoimi demonami, kompleksami, trudnościami, warunkami rynkowymi, zmieniającą się od rzeczywistością i tak dalej. Więc trochę jak w reklamie Milki, której nie rekomenduję, sam cukier. To bądźmy dla siebie wyrozumiali. Naprawdę bądźmy dla siebie wyrozumiali i dostrzegajmy w drugim człowieku człowieka, który podobnie jak ty ma swoje marzenia, aspiracje, ambicje. Jara go akurat ta konkretna branża, być może nie kieruje się tylko i wyłącznie zyskiem, bo gdybyśmy się wszyscy kierowali tylko i wyłącznie zyskiem, to kurczę, masa branż by nie istniała, bo by się okazało, że to jest nieopłacalne. Po co handlować, kiedy masz zaledwie kilka procent marży i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie jest takie jednoznaczne i gorący apel do tych dwóch osób, które będą to oglądały, czyli moja mama i mój tata, I moja. to już 3, że po prostu nie bądźmy tacy oceniający wobec innych, bo to nie jest, kurczę, zachowanie, uważam, godne człowieka rozwiniętego i człowieka, który się uważa za osobę na poziomie. Kurde, zajebiste to jest, co powiedziałeś. I tak, zgadzam się z tym, że rzeczywiście większość przedsiębiorców próbuje oceniać innych i im umniejszać, ale to jest związane prawdopodobnie z kompleksami jakimiś, bo im nie poszło albo coś. Każdy to ma jest, swoje powody. tak, no gdzieś tam taki odruch wydaje mi się, że istnieje, jakiejś takiej, nie wiem, może zawiści trochę, zamiast uczyć się od nich i mówić, kurde, on ma zajebisty biznes, zajebistą marżę, dobra, to nauczę się od niego czegoś, to mu cisnąć, nie? Z drugiej strony... Ja za takie zachowanie jestem gotów wyrzucić kogoś z loży kapitalistów, naprawdę, bez litości. Dlatego u nas takich patologii nie ma, ale jak jestem na przykład poza takim naszym tym bezpiecznym, hermetycznym kręgiem, gdzie wielu tym osobom ufam, no to właśnie bardzo często słyszę typu, ty, a czemu go wybrałeś na prelegenta święta kapitalizmu, jak on jest taki i taki, ma taką i taką firmę? Chłopie, wszystko byłoby okej, wysłuchałbym cię, gdybyś mnie nie zaczepiał przy pisuarze w kiblu, nie? Zdarzają się takie przypadki, to nie są kurde jaja. No więc poza Ale zerkają, tak? Nie wprowadzisz mnie w te żarty są na górzycki kolancjusz, treści tylko dla dorosłych. No więc czasami się takie sytuacje zdarzają, wtedy ja je bardzo mocno ucinam i tak jak staram się być w wielu sytuacjach gościem raczej wyważonym, sympatycznym, serdecznym, to co piszą w internecie jest prawdą. Czasami potrafię pokazać kły i pazury, nie? Ja wolę tego nie robić, bo to potem zawsze się robi trochę niemiło, musisz kogoś zgasić, on się potem źle czuje, potem wypisuje na wykopie jakieś rzeczy. No, tak. się zdarza. No właśnie, ja chciałem o to zahaczyć, bo skoro sam tak ładnie zacząłeś, to ja jestem bardzo ciekawy tego, czy ty jesteś taką bezpośrednią osobą. Mówisz ludziom prosto z mostu, jak jest. Przeważnie, jak komuś ciśniesz mocno, no to przeważnie właśnie ludziom, którzy na przykład są, nie wiem, przedsiębiorca, ham dla pracowników i tak dalej. I to jest spoko, tak? Bo takim ludziom trzeba cisnąć, moim zdaniem. Nie? Ale mam wrażenie, że czasem zdarza ci się przekroczyć granicę i pocisnąć komuś, kto niekoniecznie może na to zasłużył. Pytanie, czy masz jakąś taką retrospekcję, taką perspektywę, bo powiem ci od siebie, ja byłem takim gościem, który miał bardzo takie mocne, twarde przekonania. Nie wiem, w czasach licealnych, nawet długo po liceum, ludzie raczej ze mną może nie chcieli rozmawiać, bo byłem za konfliktowy, bo nie wiem, albo bali się starcia, albo traktowali mnie jak dziecko, któremu trzeba przytakiwać, bo i tak się nie dało przegadać. W wielu przypadkach się myliłem, mimo tego, że jakby cisnąłem na to, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Dzisiaj na przykład mam taką retrospekcję, że kurde, w wielu miejscach no, przegiąłem pałę, tak? No, jeżeli chodzi o innych ludzi. Czy ty zastanawiasz się nad tym? Masz taką refleksję w ogóle? Czy wiesz co, kilka rzeczy. Pierwsza jest taka, że ja celowo nie dementuję zbyt mocno tego, że mam momentami kontrowersyjny wizerunek, bo zwyczajnie on mi się opłaca. Ale z drugiej strony, skoro tak sobie tutaj szczerze rozmawiamy, to
to nie jest tak, że ja staram się być konfrontacyjny dla zasady, bo mi to sprawia frajdę. Mnie to mega mocno spala. Mnie to kosztuje dość dużo energii, no bo jak masz z kimś wejść w komunikacyjne zwarcie i to jeszcze w momencie, jak są dodatkowo świadkowie, to tych pokładów energetycznych musisz zaangażować jeszcze więcej, żeby po prostu w tej konkretnej dyskusji po prostu zdobyć punkt i żeby było 1-0 dla ciebie. Więc ja decyduję się na konfrontację tylko i wyłącznie w momencie, kiedy ktoś w mojej obecności krzywdzi kogoś innego, to wtedy po prostu naprawdę nie mam litości. Zwłaszcza jak ta osoba jest pod jakimś tam względem słabsza. I druga rzecz, odpalam się wtedy, kiedy ktoś narusza mój system wartości. Natomiast w momencie, jak ktoś dotyka takich, wiesz, jakichś błahych tematów z mojej perspektywy, jak nagle dyskusja, która nigdy się nie może skończyć dobrze, o kwestiach politycznych, kwestiach religijnych, to ja w ogóle biorę na wstrzymanie, robię sobie łyczek espresso, siedzę, słucham, szukam popcornu, bo wiem, że za chwilę zacznie się po prostu chryja i tyle. Więc jak tematy są błahe, nieistotne, albo ktoś się pomyli zwyczajnie, albo w coś uparcie wierzy i wręcz płonie tą wiarą, a ja doskonale znam dane akurat w tym konkretnym przypadku, to nie zawsze wchodzę w tą polemikę, bo zwyczajnie mi się nie chce. Ja po prostu tylko i wyłącznie wybieram te bitwy komunikacyjne, które, tak jak powiedziałem, albo naruszają w pewien sposób przestrzeń osobistą ludzi, którzy nie mogą się akurat tej sytuacji bronić, bo nie pozwala im na to status, umiejętności komunikacyjne, postura fizyczna czy inne rzeczy, więc w takich sytuacjach się odpalam, szczególnie jeżeli ktoś w moim towarzystwie robi coś niewłaściwego wobec kobiety. To wtedy to nie tylko naprawdę skomentuję to tak, że ci pójdzie w pięty, czy nagram o tobie odcinek, nie? Jeżeli naprawdę przegniesz pałę. Więc to są tego typu sytuacje, więc to nie jest tak, że ja chodzę, wiesz, non-stop z zamkniętą przyłbicą, tarczą i mieczem i się zastanawiam, z kim tutaj się pokłócić, z kimś wejść w komunikacyjne zwarcie, bo to kosztuje zbyt dużo energii. Ja tą energię wolę przeznaczyć na jakieś rozmyślania o tym, jaki zrobić kolejny ruch w jednej czy drugiej spółce, jak rozwiązać dany problem, jak kreatywnie podejść do jakiegoś tematu, który jest dla mnie ważny, więc pod tym kątem. Czy mam retrospekcję, gdzie żałuję pewnych słów? Pewnie jakbym jakoś tak głęboko poszukał, to może i by coś się znalazło, ale z drugiej strony daję sobie po prostu pewnego rodzaju przyzwolenie do bycia człowiekiem i popełniania błędów, bo nie zawsze mam rację, bardzo często też mi się zdarza mylić, a kiedy już się pomylę, no to zwyczajnie po prostu używam narzędzia, które powinien używać chyba każdy cywilizowany człowiek, czyli po prostu mówię, stary, przepraszam, pomyliłem się, to było niewłaściwe, złe, głupie, dziecinne i tak dalej. I jeżeli takie coś miało miejsce, to po prostu z mojej strony to zwyczajnie wyciągam rękę na zgodę, biję się w pierś, patrząc tej osobie w oczy, mówię przepraszam. Nie robię tak, że przemilczam sprawę. Jak już są dowody, że się pomyliłem, to nie robię tak, że przemilczam sprawę, że nie odnoszę się do tego, że unikam tematu, że myślę sobie, rozejdzie się po kościach, to nie jestem ja. Jeżeli coś skopię i wydaje mi się, że moi wspólnicy, szczególnie Bartosz, mogą to potwierdzić, to chwytam za słuchawkę, czy zapraszam na jakąś kawę, obiad i mówię zwyczajnie przepraszam. Taki case w sumie chyba przed tygodniem, teraz tak mi przyszedł. Siedziałem z jednym ze wspólników ze spółki lodowej i tam była taka sytuacja kilka miesięcy temu, gdzie ścieliśmy się bardzo mocno przez używając ładnego słowa, interferencję pewnej innej osoby, która trochę tam namieszała w pewien sposób, wpuszczając nas taki troszeczkę głuchy telefon, który spowodował spiralę nieporozumień, niejasności. No to wtedy na jednym spotkaniu powiedziałem kilka takich słów, które, wiesz, było jak wbijanie gwoździa pod paznokcie i powiedziałem, no Tomek, przepraszam, pomyliłem się, cieszę się, że możemy teraz zjeść razem steka i jakby wybacz mi, nie? Jakby on był trochę zaskoczony w ogóle tymi słowami, no bo znowu, niestety mam wrażenie, w większości sytuacji komunikacyjnych przyzwyczailiśmy się do tego, że machamy na to ręką, zostawiamy trupa w szafie, chowamy dawne urazy, nie patrzymy na to główienko, które jest schowane pod dywanem, żeby je po prostu zamieść i posprzątać, tylko niech ono tam sobie leży. No nie, ja robię tak, że każdy z mojego najbliższego kręgu, mama, tata, brat, żona, wspólnicy, wszyscy wiedzą, że jeżeli ja coś mam do kogoś, od razu to mówię. A jeżeli nie mówię, to znaczy, że nie mam. To jest aż tak proste. Nie chowam nic w szafie, nie ma tam żadnych trupów. Jak coś mi się nie zgadza, czegoś nie rozumiem, coś mi się nie podoba, chwytam, dzwonię, kulturalnie pytam, mówiąc, słuchaj, zdarzyło się to i to, czuję się z tym tak i tak, może czegoś nie dostrzegam, czegoś nie rozumiem, czy mógłbyś mi wyjaśnić, dlaczego zrobiłeś X, dlaczego powiedziałeś Y. To jest super prosta metoda, ma zaskakująco dobre rezultaty. Rekomenduję.
Fajne. Czyli no dobra, a nie myślisz, że to, że właśnie tak swobodnie wyrażasz to, co myślisz, czy nie czujesz, że czasem lepiej się jednak ugryźć w język i czegoś po prostu nie powiedzieć? Czy po prostu taki jesteś? Tutaj i masz wracamy to do tej gdzieś? mojej filozofii życia, którą ci powiedziałem na początku, czyli sprawdzam, nie? Mhm. I wolę zrobić sytuację, której potem będę żałował, że zrobiłem, niż nie powiedzieć czegoś i żałować, że tego nie zrobiłem. Sprawdzałem to wielokrotnie i za każdym razem, kiedy gryzłem się w język, bo coś nie zapytałem, bo coś założyłem, bo coś mi się wydawało, bo Mhm. chciałem uniknąć konfliktu, to potem po prostu przychodziła karma, rozwijała bicz i mówiła ściągaj koszulkę, dawaj plecy, bo będę ci teraz lała, nie? I tak to mniej więcej wyglądało zawsze. I to zawsze było bardzo bolesne, bardzo kosztowne, bardzo trudne. Podam taki przykład, też taka może anegdotka. Mhm. Wielokrotnie unikałem na mojej drodze biznesowej sytuacji, w których siedzisz z kimś przy biznesowym stole, robicie te swoje standardowe biznesowe rytuały, czyli pokazujesz, jaka jest skala rynku, zaczynasz gadać, że wystarczy, że zdobędziecie 1% i zarobicie kupę siana, czyli dzielicie skórę na niedźwiedziu, co się może nie udać. I to są takie momenty, gdzie każdy się napina, patrzysz w czyjeś oczy, myślisz sobie, nie no garnia, on to widać, że ma kasę, zasoby, możliwości. No a potem, kiedy właśnie robimy sprawdzam, to się okazuje, że nie zawsze. I ja wielokrotnie bałem się zadać pytanie o czyjeś na przykład zasoby, o czyjeś oszczędności, kapitał i tak dalej, żeby w ogóle móc oszacować, czy dana osoba faktycznie ma możliwości, żeby dany deal zrobić. I była taka akcja z, nie wiem, 2-3 miesiące temu. Siedzę sobie na wideo rozmowie z Kłosem, z Sylwestrem i tam gadamy o jednym temacie, który mamy razem zrobić. I tak gadamy i słyszę po prostu, nie? Jak tam wiesz, z otchłani, taką wuwuzelą, moja intuicja krzyczy do mnie i mówi: Adrian, powiedz mu, żeby ci powiedział, ile ma pieniędzy. I ja tak wiesz, słucham kurczę tych dźwięków z tych katakumb mojej psychiki i tak mówię, kurde, zrobić to czy tego nie zrobić? Z Sylwestrem znam się zaledwie rok, kurczę, może się obrazi, może się odpali, może coś. Ale potem sobie myślę, przecież miarą prawdziwych relacji jest to, jak druga osoba radzi sobie z trudnymi pytaniami. No i tak do niego nagle mówię, dobra, Sylwester, wiesz co, zatrzymajmy się. Słuchaj, weź telefon do ręki. Wziął. Odpal konto firmowe i do ekranu pokaż mi, ile masz pieniędzy. Były takie 2-3 sekundy pauzy, wiesz. Ja wstrzymałem oddech, nie? On się, wiesz, patrzy przez te okulary na mnie i tak nagle loguje się, pokazuje mi. Ja mówię, żeby być tutaj prawilnym, ja też się zaloguję, też mu pokazałem. Okazało się, że sumy są dość podobne, tam było, nie wiem, bania z hakiem pewnie, plus minus. No i nagle, wiesz, po prostu tak spuściliśmy powietrze z balonika, okej, dobra. Nawet jak tam się z kimś nie dogadamy, bo to miały tam być temat z jakimś tam zewnętrznym kapitałem, nawet jak się z kimś nie dogadamy, mamy siano, żeby to zrobić samodzielnie, no i zajebiście, nie? I nagle po takim prostym zagraniu wchodzisz na taki biznesowo, na taki relacyjny fast track, gdzie rozmawiacie o konkretach, a nie na zasadzie masz stówę, czy nie masz stówy, nie? No w tym przypadku ewidentnie widziałem na własne oczy i oczywiście jutro połowy tej kwoty może nie być, bo podatki, bo coś tam, bo wypłaty dla pracowników i tak dalej, ale widziałem tą banię, nie? I nagle możemy rozmawiać o czymś po prostu konkretnym. I ja tego typu zagrania podejrzewam, że będę praktykował już do końca życia. Oczywiście skala się będzie zmieniać, bo dziś jest 1 000 000, jutro 10, pojutrze 100. I taki właśnie tutaj drobny apel do przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze tej śmiałości, pewności siebie, czy przez niektórych pewnie nazwaliby to bezczelnością. Może warto, nie? No bo ja byłem w dealach, gdzie ludzie po drugiej stronie się napinali, mieli super fasadę marketingową, a kiedy potem minęło parę miesięcy pracy, gdzie trzeba było włożyć wizerunek, reputację, wysiłek, pracę innych ludzi, to się nagle okazywało, że nie jest tak kolorowo, jak deklarowali. Mówili, że jest hipermarket, a się okazuje, że jest warzywniak, w którym nie ma jeszcze nawet zapasów, nie? Uzupełnionych. No i no więc taka anegdota, która może się komuś przyda. Zajebiste. Wydaje mi się, że to daje niezłą wartość. W ogóle nie spodziewałem się, że w tę stronę skręcimy, ale nie spodziewałem się, że na takim poziomie jesteś w stanie zadać pytanie, pokaż swoje konto. No, czy wiesz, To było grube. A No. propos, Poza tym jeszcze Proszę. tylko, przepraszam, że ci przerwę, to może dodasz odpowiedź jeszcze na to, że trzeba być mega świadomym, żeby w ogóle słyszeć ten głos w środku,
który ci mówi o tym i żeby w ogóle go rozpoznać i usłyszeć. Tak sobie Wiesz co, pomyślałem. i tutaj znowu, jak masz tak wspaniałego wspólnika jak ja, Bartosza, który przez miniony rok niezwykle się rozwinął pod kątem osobowościowym z powodu różnych rzeczy, o których pewnie sam może kiedyś opowie, typu jakieś tam akcje z psychoterapeutami, z jakimiś tam innymi specjalistami, którzy pomogli mu dużo bardziej zrozumieć siebie, ogarnąć swoją osobowość, emocje, no to jak masz wspólnika, który co drugi dzień coś ci mówi o intuicji, no to kurwa, choćbyś, nie wiem, był jak bardzo odporny na wiedzę, to siłą rzeczy przyswajasz to troszeczkę i nagle nawet, no, były takie momenty nie raz, nie dwa, typu, że gadamy o czymś, gadamy, analizujemy i nagle Bartek mówi stop. Co ci flaki mówią? Co ci szepcze intuicja w tej chwili? Powiedz mi tą rzecz, którą ci mówi intuicja, nie to, co wynika z Excela, strategii marketingowej, innych rzeczy. Co ci mówią w tej chwili flaki? Żebyśmy tego nie robili. No to nie robimy tego. I po temacie, nie? I w ten sposób zrezygnowaliśmy co najmniej kilka razy z deali o potencjalnej wartości 100 000 złotych, a nawet kilku milionów, dlatego że flaki się nie zgadzały. Po prostu. I okej, nie? No, ale to powoduje, że ja śpię jak dziecko. Mhm. To jest piękne, nie? Jakby, wiesz, stówka na koncie, śpię jak dziecko, zajebiście, żona szczęśliwa, żona zdrowa, piesek w końcu robi normalną kubkę, bo miał sraczkę. Kurde, no zajebiście. Kurde, ostatnio właśnie Franek mówił o tej intuicji, o tym, że on się nasmarowuje danymi ze swoich spółek i że tak nimi przesiąka, że w pewnym momencie już nie wie dlaczego, ale właśnie podejmuje intuicyjne, dobre decyzje w tym swoim biznesie. Fajnie powiedziane. Fajne. Nasmarowuje się danymi. Tak, on ma ewidentną manię na punkcie danych, co jest mega super. Ja go w ogóle odbieram jako taką osobę, która no, jest na innym poziomie świadomości niż większość osób. Miałem okazję z nim chwilę pogadać na święcie kapitalizmu, to nawet ta aura, która wokół niego jest, to Tak. o ile nie jest aktorem psychopatą, tylko normalnym gościem, obstawiam, że raczej normalnym, chociaż na poziomie ponadprzeciętnym ciężko w ogóle zdefiniować, czym jest normalność. Dokładnie. Ale tak, no lubię go, jest intrygującą postacią. Tak, i ma bardzo fajne inspiracje. Zresztą on miał być nauczycielem historii, więc A, to no w ten proszę. sposób poszło. No proszę. Tak. Zgaduję, że kontrowersja daje wam trochę siły i zasięgów. Tyci. Tyci, nie? Bo to jest chyba jedna z takich waszych głównych cech strategicznych, tak? Takie mam wrażenie. Tak, i tutaj znowu to nie wyniknęło z tego, że jesteśmy tacy tutaj mądrzy, przebiegli i tak doskonale rozumiemy media, tylko stwierdziliśmy w pewnym momencie, sfrustrowani pewnym wydarzeniem biznesowym, że chcemy założyć osobny kanał, na którym będą wyłączone komentarze po to, żeby anonimowe głosy z internetu nie wchodziły nam do głowy, a tym samym miały wpływ na naszą percepcję i decyzję. I na tamtym kanale będziemy wyrażali czasami nasze przemyślenia, czasami frustracje, czasami zabawne opowieści, po to, żeby w sposób raczej niespotykany na biznesowym polskim YouTubie komentować biznesową rzeczywistość, która przynajmniej nas otacza. Jeżeli komuś to się podoba, no to serdecznie zapraszamy, Gorzycki Golancjusz. I faktycznie to w pewnych kręgach chwyciło. Wiesz, no ja też nie mam oczekiwań, że te materiały nam będzie oglądało po 100, po 200 tysięcy osób, ale jakby poziom oglądalności na poziomie 8, 10, 20 tysięcy per odcinek jest całkiem zadowalający, bo wydaje nam się, że mówimy do bardzo świadomej części internetu, przedsiębiorców albo osób aspirujących też do bycia przedsiębiorcami, którzy kumają dystans, kumają nasz humor, sami go czują, sami być może posługują się podobnym językiem w niektórych sytuacjach. Więc no nie ukrywam, że za każdym razem, jak widzę w kalendarzu wpisane Gorzycki Golancjusz nagrywki, to sobie myślę, kurde, dobra, to wypuszczamy po prostu Halka, niech sobie pobiega, nie? To tak, no lubię. Nie kusi was, żeby włączyć te komentarze w którymś momencie? Wiesz co, nie, dlatego, że my i tak mamy kontakt z widzami Gorzycki Golancjusz, tylko że taki, który jest bardziej cywilizowany i bardziej kontrolowany, czyli te osoby albo do nas piszą osobiście na Facebooku, czyli masz zdjęcie, imię, nazwisko, albo piszą na Instagramie, gdzie jeżeli widzę, że ten profil jest normalnie prowadzony, to chętnie chwilę pokonwersuję, jeżeli mi czas pozwala. No a jeżeli wiesz, no, ktoś pisze z jakiegoś anonimowego konta i tam jest Ale właśnie o X, tym Y myślę, no. i tam zaczyna obrażać tam, nie wiem, mnie czy moją rodzinę albo moich wspólników, to stary, nie? Jakim ty musisz być
słabym tchórzem, pewnie wykastrowanym brzeszczotem przez rzeczywistość, że musisz się zasłaniać płaszczem anonimowości, żeby coś jakiemuś łubowi youtuberowi napisać. Ale z drugiej strony myślę sobie, że macie takie treści, że wielu ludzi tam by się właśnie zapaliło, striggerowało, więc zasięgi mogłyby całkiem nieźle skoczyć, jakby to na przykład olać, nie? Wiesz co, może i tak, tylko że już o tym mówiłem w paru miejscach, ale powtórzę, ja też świadomie staram się kontrolować to, co mówię, bo wierz mi, że my i tak się hamujemy na Gorzycki Kolancjusz, nie? I są czasami takie momenty, że robimy cięcie, nie, tego nie może wyjść, nie, to już jest, nie, to już jest za mocne, albo są też jakieś refleksje na etapie montażu, że oglądamy coś i nagle Bartek pisze do mnie albo do niego, ty stary, to naprawdę powiedzieliśmy, Za nie, grubo. nie, tego nie może być, to musi zniknąć. Są takie Mhm. sytuacje, ale ja też biorę poprawkę na to, że siłą rzeczy moja rodzina stała się trochę bardziej internetowa. Mama, tata mają Instagrama, babci jest to regularnie pokazywane, bo jest ciekawa, co się dzieje po prostu u wnuków, więc też nie chcę dawać za bardzo jakiejś takiej pożywki tym właśnie anonimowym frustratom, żeby pisali różnego rodzaju rzeczy, no bo potem jak dzwoni do ciebie babcia i się pyta, czy się nie boisz, że mi życzą śmierci, ja nawet nie jestem świadom tych komentarzy czasami, nie? I nagle babcia taki telefon do ciebie wykonuje, no mówię, wiesz, babcie, bo to jest taka konwencja, no i wytłumacz teraz wspaniałej kobiecie, która żyła w troszeczkę innych czasach, że to, że ktoś ci życzy śmierci, to jest takie, wiesz, takie Taka spokojnie, konwencja. to jest internet, nie? To jest internet, tam jest i profesor, i bezdomny, nie? Więc Mhm. no, może być po prostu różnie. Okej. Dobra, a czy nie myślicie o tym... Kontrowersja, tak? To się niesie. Z drugiej strony pytanie, czy ważycie to na takiej zasadzie, że okej, może fajnie, bo przygody są bardzo stonowane Tak. w porównaniu do... Celowo, Znaczy no w ogóle nie porównując, tak? Inna Ale kategoria. w ogóle są bardzo stonowane, tak? No chyba, że kłos występują, to wiadomo, nie? Tak. No. Ja mam taką hipotezę, że na przykład połowa Polski słucha Szymona Negacza, po pierwsze za jego profesjonalizm, procesy tak wszechobecne i za to, że jest po prostu taką maszyną biznesową, robotem. Jest, no. Ale z drugiej strony mam hipotezę, że połowa jego sukcesu to jest to, że on nigdy w swoich treściach nikogo nawet nie zahaczył o jakby konwencję obrażenia. Tak? Nawet nie było tam żadnych wątpliwości. I zastanawiam się, czy przez to, że te wasze treści są różne, czy nie wykaszacie sobie właśnie części tych widzów po To prostu może Szymon potencjalnych? wykaże sobie część wizerunku przez to, że jest taki kryształowy. Myślę, że dorośli ludzie wiedzą, że nie ma ludzi kryształowych. Tak, no, na 100%. Więc i żeby było jasne, nie twierdzę, że tak jest, tylko pytanie, które stawiamy w tym przypadku, to jest hipoteza niemożliwa do sprawdzenia z tego powodu, że musielibyśmy mieć alternatywną rzeczywistość i są dokładnie te same warunki, jest zmieniony tylko i wyłącznie jeden parametr, w którym my jesteśmy albo bardzo grzeczni, albo Szymon jest bardzo niegrzeczny, bo z drugiej strony oczywiście zachowując proporcje i skalę, ale pozostając cały czas w świadku medialnym, mamy Elona Muska, który w Koloseum chce się bić z Markiem Zuckerbergiem, nie? No Tak. to ma wspólnego z kontrowersją, czy w ogóle z jakimś, to już jest takie ekstremum kontrowersji, że człowiek, który de facto wskrzesił eksplorację kosmosu, nagle rozważa jakąś freak-fightową akcję z innym nerdem, nie? No, i wiesz, patrzysz na to i drapiesz się po głowie i się zastanawiasz, o co tutaj chodzi, nie? Albo nagle z powodu albo genialnego planu, albo zachcianki. Ja raczej jestem team Elon, więc wydaje mi się, że w tym jego zwariowanym umyśle jest jakaś wizja, w której Twitter, który stał się X-em, nagle być może będzie czymś jeszcze innym, bardziej zaawansowanym, no ale nadal wpadasz do firmy, która jest ugruntowana, która ma silny brand przez ileś tam lat i wykaszasz setki osób, nie? No i teraz jak to oceniać? To jest pożyteczne, to jest dobre, to jest właściwe, to jest kontrowersyjne, to jest niekonwencjonalne, to jest, nie wiem, brutalne, nieludzkie i tak dalej, więc mówię o tym dlatego, że świat mediów jest bardzo niejednoznaczny i bardzo nieuchwytny i wiele osób próbuje stwierdzić, że dana strategia wizerunkowa jest dobra, dana strategia jest niedobra, bo patrzą tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych odczuć i własnych wartości. I ja powiem więcej. Jak odpalaliśmy Lożę Kapitalistów, to
na samym początku nie było jakiegoś większego planu, oprócz tego, że będzie zamknięta społeczność fajnych ludzi, którzy przejdą selekcję, przejdą przez sito moje i Bartosza i zobaczymy, jak to będzie. I my w mailach dostawaliśmy informację, że niektóre z tych osób były nam gotowe wpłacić kilkadziesiąt tysięcy składki rocznej w oparciu o to, że w Gorzycki i Kolancjusz pokazaliśmy, że mamy humor, dystans, jesteśmy normalni. Mhm. I wiesz, my mamy te maile, nie? I ja bym totalnie się nie spodziewał, że coś, co będzie tylko i wyłącznie pewnego rodzaju komediowym dla nas eksperymentem, który traktujemy w kategoriach cyfrowego pamiętnika, że nagle będzie miało wpływ na to, że dzięki temu będą się sprzedawały członkostwa w Loży Kapitalistów, że dzięki temu będziemy sprzedawali bilety na święto kapitalizmu i tak naprawdę mam wrażenie, że nasz wizerunek właśnie zaczął rosnąć dużo dynamiczniej, jak odpaliliśmy Gorzycki i Kolancjusz, a nie wcześniej, bo wcześniej byli przede wszystkim wyeksponowani goście, a w Gorzycki i Kolancjusz jesteśmy wyeksponowani my. I oczywiście jak patrzymy powierzchownie, to widzimy, że używamy słowo jedno, drugie, trzecie, których się powiedzmy normalnie raczej za bardzo nie używa, chociaż prawda jest taka, że za kulisami mam wrażenie, że używa go tych słów 90% osób, tylko potem właśnie na scenach większości konferencji w Polsce udają, że oni są tacy elokwentni i wyrafinowani, tylko posługują się ekwilibrystycznym słownictwem w ramach języka polskiego, żeby oczywiście podkreślić swój intelekt. No i bomba, no ale kulisy i kuluary pokazują coś innego, że ludzie komunikują się ze sobą zupełnie inaczej, a my z Bartoszem, to jest też jedna z naszych takich korowych wartości, chcemy być zawsze jak najbliżej tego, w co wierzymy, że jest prawdą w danym wycinku rzeczywistości. I uważam, że tak jak komunikujemy się my na poziomie Gorzycki Kolancjusz, tak komunikuje się większość przedsiębiorców, którzy siedzą przy kawie za zamkniętymi drzwiami. Tutaj postawię kropkę. Okej, zajebiste. Dobra, to właśnie o czym powiedziałeś o tej kontrowersji, o tym badaniu mediów. Ostatnio właśnie rozmawiałem z jednym gościem, z jednym najbardziej znanym marketingowców w Polsce. Nie chcę mówić nazwiska, bo nie wiem, czy chciałby, żebym się tym dzielił. Marcin Najman. Nie. I moje założenie w tym podcaście jest takie, żeby absolutnie właśnie w żadnym momencie nie być dupkiem, tak? Ani dla gości, w ogóle nie być postrzeganym jako dupek, żeby nie przegiąć nigdy w żadną stronę. I jak rozmawiałem z nim o tym podejściu, to on powiedział, że może wynika to właśnie ze strachu, że boję się, że to jest wymówka, żeby nie zdobywać większych zasięgów, nie? Więc to jest ciekawe, chociaż ja trochę wierzę w to, że ludzie właśnie rozszyfrują to, że ktoś jest, nie wiem, chamski pod publikę albo właśnie chce zdobyć zasięgi i tak dalej. No, internet jest tym przepełniony, nie? I wydaje mi się... No ale wiesz, to też zależy, jaką skalę przyjmiesz, no bo jeżeli gość odpowiada ci na pytanie, które mu zadałeś, a ty byś nagle powiedział do niego nie, Adrian, nie przeklinaj. A ty nagle, wiesz, mu przerywasz jakimś agresywnym głosem, mówisz, że gada jakieś totalne głupoty i w ogóle jego wypowiedź jest z dupy, no to faktycznie jest, umówmy się, bycie dupkiem naprawdę niskich lotów. No ale jeżeli z kimś twardo rozmawiasz na zasadzie ty, a ja mam zupełnie inną perspektywę, uważam, że jest tak i tak, no to jest po prostu to, że ty bronisz swojego punktu widzenia z jednej strony, a z drugiej nadajesz pewne tempo dyskusji, no bo nagle zamiast grać do jednej bramki, nagle dzieje się ping-pong podczas rozmowy, więc to jest jakby ciężko to uchwycić. Pytanie, czy twój opór przed tym nie zasadza się bardziej na tym, co sam powiedziałeś wcześniej, że kiedyś byłeś osobą bardzo konfrontacyjną i w pewien sposób to przepracowałeś, pozbyłeś się tego i nie chcesz wracać do tego basenu, w którym już pływałeś, nie? Tak, no, może tak być. 100 zł za psychoterapię. Super, psychoterapia. Zaraz ci wypłacę. 100 zł? Dzisiaj 300 zł biorą psychoterapeuci za godzinę. Tak, mówiłem 2 minuty, więc wiesz, okay. Trzymam kontakt z grawitacją, nie? Okay. Taka stawka minutowa może być. Dobra. Adrian, przegadałeś bardzo dużo godzin z przedsiębiorcami, zrobiliście
kurczę, ile odcinków? Ponad 800. Z 800 odcinków. Jo. Jakbyś się cofnął do początku, zrobiłbyś coś inaczej? Pytam ze swojej perspektywy, tak? Bo zakładam, że możesz mieć jakieś przemyślenia, że kurde, robiliśmy bez sensu przez 100 odcinków coś, nie wiem, no mielibyśmy lepszą dźwignię, lepiej byśmy to odpalili, jakbyśmy naprawdę jeden szczegół zrobili. Jest coś takiego? Wiesz Masz co, taką radę? jeżeli mógłbym, to zarekomendowałbym, że kiedy ktoś wychodzi do przestrzeni internetowej, to żeby nie odwlekał zbyt długo rozkminek na temat modelu biznesowego. Mhm. Można go oprzeć o różne rzeczy. Może być to współpraca z markami, to mogą być własne produkty, to może być afiliacja, masa tematów. Uważam, że my do tego podeszliśmy za późno, za długo to odwlekaliśmy, niewystarczająco mocno szukaliśmy wiedzy w tym temacie, zadawaliśmy za mało pytań, robiliśmy za mało eksperymentów. Z drugiej strony wszystko, co się wydarzyło, doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy obecnie, więc znowu, robiąc alternatywną rzeczywistość, być może gdybyśmy szybciej pomyśleli o monetyzacji, to być może odkrylibyśmy coś, co by nam dawało kasę, ale ta kasa by spowodowała pewnego rodzaju rozleniwienie oraz mniejszą chęć po prostu eksplorowania innych obszarów, więc nie wiem, czy powinienem to zmieniać, no bo jednak przez to, że wszystko się ułożyło tak, jak się ułożyło, no to też można w KRS-ie prześledzić, że na początku nasze wyniki jakoś szczególnie nie były imponujące, a potem w 2020 roku, to są dane przytoczone wczoraj przez Marcina, u którego też byłem na podcaście, no to w 2020 roku zamknęliśmy je z tam zyskiem na poziomie 100 000, a 2022 mieliśmy 1,5 miliona, czyli 15 razy więcej. Nie? I czy to jest dużo, czy mało? Znowu, to jest relatywne i niech to każdy ocenia wedle swojej miary. Mi to daje pewnego rodzaju satysfakcję i szczęście. To jest dla mnie najważniejszy ostatecznie werdykt podsumowujący ten bilans. Więc przez to, że pewne rzeczy się ułożyły tak, że od razu zaczęliśmy trochę z takiego wysokiego CI, że ten przeskok był dla nas dość odczuwalny, typu wiesz, no cała sytuacja w ogóle ze spółką nieruchomościową. No wszystkie historie, które dotychczas znałem, kiedy ktoś w ten temat jakkolwiek wchodził, to było zrobienie pierwszego flipa, na którym się zarobiło 20-30 koła. Tak. No a my zrobiliśmy pierwszego flipa na kilku piętrach za 16 milionów, nie? Oczywiście też proporcjonalnie zostawiając sobie w związku z tym znacznie większą część zysku liczonego w setkach tysięcy złotych, a nie w dziesiątkach. No i znowu, czy to by się wydarzyło, gdybyśmy wcześniej tą monetyzację rozpoczęli? Nie wiem tego, więc koniec końców akceptuję wszystko, co się wydarzyło, jestem za to wdzięczny i to, co ewentualnie mogę powiedzieć jako taką uniwersalną sugestię, niezależnie czy ktoś chce zostać youtuberem, podcasterem, czy najbardziej znanym hydraulikiem w Radomiu, odwagi po prostu, nie? Jak chcesz tego konkretnego gościa, tego konkretnego klienta, ten konkretny kontrakt, no to jeżeli przegrasz na etapie negocjacji z samym sobą, no to nawet nie usiądziesz do stołu z tamtymi ludźmi, nie dostaniesz feedbacku, że nawet jeżeli odrzucą twoją ofertę, zawsze możesz zadać pytanie, magiczne pytanie, dlaczego? Za mało doświadczenia, za mały zespół, nie wiem, pana twarz przypomina mi, nie wiem, mojego byłego, nie? No, różne mogą być powody, ale dostajesz jakikolwiek feedback, który daje ci potem możliwość zrobienia z czymś, a jeżeli przegrywamy na etapie własnych negocjacji z samym sobą, bo się kiedyś nasłuchaliśmy od naszej toksycznej matki, ojca, dziewczyny, chłopaka, żony, kogoś tam, nauczyciela w szkole, że jesteśmy tacy i owacy, że skończymy tu i zaczęliśmy to pielęgnować i wpadliśmy w taką trochę mentalną dupę, z której zamiast wyjść, to próbujemy się w niej urządzić, no to jest tak naprawdę początek końca jakichkolwiek marzeń, ambicji i aspiracji, nie? Jest taki w ogóle fajny fragment filmu, który wykorzystałem w TEDxie. Kamil Kozioł, pozdro, jeszcze raz dzięki za zaproszenie. A propos właśnie marzeń i ambicji. I to są słowa, które powiedział Denzel Washington do studentów pewnego chyba amerykańskiej uczelni, jeżeli dobrze pamiętam. I to mniej więcej brzmiało w ten sposób, że wyobraź sobie, że widzisz swój pogrzeb. Jest twoja trumna z twoim ciałem w środku i wokół ciebie stoją duchy. Te duchy reprezentują twój niespełniony potencjał, marzenia i ambicje. Te duchy patrzą w twoim kierunku i są wściekłe i zirytowane i mówią do ciebie: Szymon, przyszliśmy do ciebie, kiedy się urodziłeś, a ty przez te wszystkie lata nie zrobiłeś nic, żeby powołać nas do życia. I teraz sfrustrowane i wściekłe razem z tobą musimy pójść do grobu. Mnie to zmiotło z planszy, nie? Jak to usłyszałem po raz pierwszy i
co jakiś czas tam sobie historię na YouTubie odpalam, albo sobie ją nawet wręcz odtwarzam w głowie. Zwłaszcza jak mam takie sytuacje, bo też jestem tylko człowiekiem, jak mam gorszy dzień, nie wyspałem się, cokolwiek takiego i jak nagle odpala się w głowie taki defetyzm, że umniejszam różnym rzeczom, które się w tej chwili dzieją, że to nie ma sensu, to może jutro, może nie teraz, może zaraz, czy to na pewno się opłaca i tak dalej. Wtedy mówię sobie stop. Ej. Czy to jest tylko i wyłącznie chwilowe zmęczenie, które można po prostu zignorować i ewentualnie wrócić do tematu jutro, jak będę bardziej wypoczęty, czy może ja naprawdę tego nie chcę robić, no bo gonienie marzeń nie jest proste, bo gonienie marzeń oznacza, że bardzo często trzeba będzie zderzać się z rzeczywistością, z opiniami innych ludzi, z własnymi traumami, lękami, obawami i tak dalej. Tak na marginesie w ogóle zacząłem psychoterapię, jestem po 2 wizytach. Jestem bardzo ciekaw, dokąd mnie to doprowadzi, ale tylu moich znajomych, którzy mnie na swój sposób inspirują, których podziwiam, których szanuję, korzystają z tego typu usług i są zadowoleni, że stwierdziłem, że też spróbuję. Kropka. Rafał Plutecki tutaj w podcaście powiedział, moim zdaniem z całego odcinka naszego wybrzmiało to, że jak jesteś przedsiębiorcą i nie chodzisz na terapię, to masz dużo mniejsze szanse. To jest narzędzie po prostu. No, Dokładnie. nie wiem, czy każdy go potrzebuje, bo jestem za krótki, żeby takie rzeczy stwierdzać, ale znowu, to jest sytuacja, w której robię, sprawdzam, nie? No i robię, sprawdzam. Super. Fajnie, że o tym mówisz. Ostatnio mam wrażenie, że coraz więcej ludzi jest na terapii, ale to jest ważny temat, nie? Nie bo no, to, tak jak mówisz, to jest narzędzie, nie? oswajajmy to, no jakby koniec końców nikt nie zadbał o nasze zdrowie tak bardzo jak my, więc jeżeli mamy możliwość pójść do psychoterapeuty, pójdźmy. Jeżeli nigdy nie badaliśmy skóry, pójdźmy do dermatologa. Jeżeli nie pamiętamy, kiedy byliśmy na badaniach krwi, zróbmy te badania krwi. Jeżeli nikt nam nigdy nie sprawdzał tego, co jest między nogami, czy tam jest wszystko okej, to też niech to zrobi odpowiedni specjalista, no bo fajnie, że sobie gonimy te kariery, gromadzimy tam te majątki, budujemy te fortuny, ale jak w pewnym momencie coś się na naszym ciele pojawi albo coś nas gdzieś zakuje, to się może okazać, że kurczę, licznik już ruszył i zostało kilka miesięcy, więc no, ludzie, skoro już tutaj chcemy jeździć tymi Rolls Royce'ami czy robić jakieś inne rzeczy, no to też przy okazji pamiętajmy o tym, że Formuła 1 wytrzymuje takie prędkości, bo regularnie zjeżdża do pit lane'u, to się mówi? Pit stopu. Czy pit stopu. No więc, żeby zmienić opony i wymienić płyny, hamulce, żeby kierowca odpoczął i tak dalej. Wy jesteście takim bolidem, który patrząc z perspektywy życia większości ludzi pędzi na co dzień z prędkością 200-300 na godzinę, więc to siłą rzeczy musi eksploatować wasze organizmy, więc część kasy ładujcie koniecznie w siebie na zasadzie profilaktyki, nie leczenia. Taki apel, au. Zgadzam się. Mam znajomego, który co roku robi praktycznie cały przegląd swój i to naprawdę taki, naprawdę gruntowny. Super. A słyszy się, no niedawna sytuacja mojej partnerki, znajoma, w 3 tygodnie się zwinęła z tego świata. 3 tygodnie. W 3 tygodnie. Przerażające. Na raka płuc. Faktem paliła ostro, ale normalnie chodziła do pracy i w pewnym momencie L4 i po 3 tygodniach nie ma człowieka. Wow. Mrozi krew. Więc takie historie się słyszy i no, rzeczywiście warto by robić przegląd, bo większość takich rzeczy można zapobiec, nie? Tak. Wcześniej. Dobra, techniczne podejście do YouTube'a. Mówiłeś, że nie porozmawiamy o tym, bo może się na tym nie Jestem znasz. głąbem w tym temacie. Powiem ci coś, o czym mało osób mówi w kontekście technicznego podejścia do YouTube'a. Bo to jest tak. Zdarzyło nam się w pewnym momencie dotknąć trochę tematu szkoleń w tym obszarze i tak dalej. I wszystko super. Miniatura jest ważna, tytuł jest ważny, opis jest ważny, tagi są ważne. Ważne są też niuanse i szczególiki w tych poszczególnych tematach. Ale to, co poruszane jest najrzadziej, bo uważam jest najtrudniejsze, a jednocześnie daje największą dźwignię i tłumaczy również sukces różnych youtuberów pod kątem zasięgów, którzy kompletnie nie przejmują się aspektami technicznymi, albo może nie kompletnie, nie poświęcają im aż tak uwagi jak większość osób. Charyzma, storytelling, komedia, luka informacyjna, budowanie pewnego rodzaju napięcia, umiejętność przykucia uwagi,
utrzymania tej uwagi, sprawienia, że coś jest interesujące i ciekawe. Każdy z nas zna przynajmniej jedną taką osobę, która jak będzie na domówce czy na imprezie rodzinnej, to po prostu kurde wiesz, że będzie ciekawie. Chcesz obok niej usiąść, po prostu zamykasz gębę i słuchasz tego, co ona kurde mówi, nie? I może tak gadać 2-3 godziny i jakimś cudem się nie zmęczyłeś. Ale wystarczy, że tej jednej osoby nie ma i nagle masz typowe spotkanie, dajmy na to, rodziny, której jesteś częścią z przypadku i po prostu odliczasz zegarek, kiedy minie ten minimalny, akceptowalny czas, po którym jak wyjdziesz, to nie będą aż tak dużo gadać, nie? Więc skoro tego typu mechanizmy działają w świecie offline'owym na gruncie relacji międzyludzkich, to można spokojnie przyjąć założenie, a mówię to na bazie swoich doświadczeń, że tego typu mechanika również działa w świecie YouTube'owym. Więc apel do osób, które chcą rosnąć w tym świecie. Sięgnijcie po książki dotyczące wystąpień publicznych, tego jak występować ciekawie przed kamerą, jak układać storytelling. Poczytajcie sobie Kamila Kozioła, poczytajcie sobie Pawła Tkaczyka, poczytajcie sobie to nawet w jaki sposób różni ludzie piszą posty na Facebooku czy na LinkedInie, typu Maciej Lewiński, typu Szymon Negacz, Bartosz Majewski. No jest masa osób, które potrafią operować słowem i w momencie, kiedy nauczysz się operować słowem, to się nagle okaże, że nawet jak nie będziesz mistrzem optymalizacji tytułów, tagów i opisów, to jakimś cudem twoje treści i tak będą zbierały zasięgi. Bo jeżeli skumasz, jak powinno się w ogóle budować na przykład odcinek na YouTubie, żeby to było ciekawe, jak się tworzy luki informacyjne, jak się nadaje tempo dyskusji i tak dalej, a przy okazji jeszcze po drodze być może odwiedzisz albo logopedę, albo trenera głosu, albo podobnie jak ja, pewnie niedługo będziesz musiał mieć podcięte laserem wędzidełko, żeby język miał większą amplitudę ruchu, w związku z czym będę mówił wyraźniej. Tak jeszcze do tego dołożysz szlifowanie aparatu mowy, którego nas nikt nigdy nie uczył, bo świętowanie naszych sukcesów komunikacyjnych kończy się na tym, kiedy powiemy po raz pierwszy mama albo tata. To jest koniec trofeów, które zdobywamy, nie? Bo potem to już jest, no dobra, jesteś jak wszyscy, każdy mówi, nic wyjątkowego. Ale znowu, każdy z nas zna ludzi, którzy mają albo zupełnie inną barwę głosu, mówią trochę bardziej z przypony, trochę bardziej głęboko, szczególnie jak są wyprostowani, to wtedy ten głos brzmi zupełnie inaczej. Ale jak nagle są kurczę skuleni po prostu jak croissant, tak jak ja, no to ten głos z automatu się zmienia. Więc jest masa szczególików nietechnicznych, które wpływają na to, jak jesteś odbierany i że albo tą uwagę przyciągasz i ją utrzymujesz, albo po prostu pomimo bycia najmądrzejszą osobą w jakiejś dziedzinie, jesteś turbo sfrustrowany, bo się zastanawiasz, czemu nikt nie słucha. Coming out, bo jesteś nudny, nieciekawy, nieinteresujący. Robisz masę jęków namysłu. Czym są jęki namysłu? Z czego to wynika? Albo jesteś zestresowany, albo za mało czytasz. W związku z tym, że za mało czytasz, brakuje ci słownictwa, więc twój umysł, próbując wyrazić myśl i intencje, szuka słownictwa w twoim bardzo ograniczonym słowniku. W związku z czym musisz sobie kupić czas, robiąc żebyś ty zyskał, żeby SMS z bani do języka mógł dotrzeć. I tak dalej, i tak dalej. W tych tematach czuję się w miarę dobrze, ale w tematach takich właśnie technicznych to ich nawet za bardzo nie tykam, bo przepraszam, jeżeli komuś tutaj umniejszę, bądź będę stosował jakąś profanację, zwyczajnie mówię to, w co wierzę, to głęboko wierzę w to, że tak jak na scenie konferencji dużo ważniejsze jest to jak mówisz, niż to, jakie masz slajdy na ekranie. Tak samo uważam, że przed kamerą jest dużo ważniejsze to znowu, jak mówisz, niż to, w jaki sposób masz technicznie zoptymalizowany film. Mhm. Zajebiście. Bardzo fajnie, że to Powiem, że- wybrzmiało. Chciałem zahaczyć o ten temat. Widzę, że mocniej w niego wszedłeś. A propos twojej wady wymowy, w ogóle jakby takiego rozwoju. Szeregu patologii aparatu mowy, który mam i który ma masa ludzi, tylko że nie myślimy o tym świadomie z tego powodu, że każdy z nas się jakoś komunikuje i rzadko kiedy raczej dostajesz w szkole feedback typu Szymon, popracuj nad płynnością wypowiedzi. No nie, ocenią twoją W szkole gramatykę z tego nie języka dostaniesz. angielskiego, ocenią znajomość na pamięć Bogu Rodzicy podczas języka polskiego, tam chciałem powiedzieć chyba gramatykę w języku angielskim, ocenią twoje zdolności rzekomego logicznego myślenia przy matematyce. Nie twierdzę, że tak nie jest, albo to, czy rozumiesz poszczególne prawa fizyki, ale
nie sprawdzą tego, czy na przykład w ogóle słowo fizyka wypowiadasz w poprawny sposób. Czy mówisz fizyka, czy mówisz fizyka, czy mówisz muzyka, czy mówisz muzyka, czy mówisz robiliśmy, czy mówisz robiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Tego nikt nie sprawdza. A jednak tego typu potem drobne rzeczy powodują, że jesteś słuchany w towarzystwie, jesteś słuchany na sali konferencyjnej, jesteś słuchany przez klienta, potrafisz dogadać się ze swoim partnerem, ponieważ potrafisz spójnie wyrażać myśli, więc z mojej perspektywy mało co jest równie istotnym fundamentem jakiegoś sukcesu i szczęścia w życiu, jak to, że potrafisz się zwyczajnie posługiwać po prostu językiem, niezależnie czy mówisz po polsku, po angielsku, czy w jakikolwiek inny sposób. No jeżeli nie potrafisz wyrażać swoich myśli, to prawdopodobnie dojdziesz do jakże odkrywczego wniosku, który prawdopodobnie jest błędy, że ludzie to debile. No nie. To z tobą jest prawdopodobnie coś nie tak, no bo jeżeli się dosłownie kłócisz co drugą osobą i non-stop wchodzisz w konflikt i uważasz, że wszyscy inni są źli, no to stary bądź stara, rozczaruję cię lub zaskoczę, prawdopodobnie po prostu nie rozumieją, co ty do nich mówisz, a przez to, że ty widzisz, że oni nie rozumieją, to się frustrujesz i nagle pyk, iskra spadła na karnister benzyny. I mamy znowu aferę. Tak, zgadza się. E, Kurczę, jak ja patrzę na te twoje pierwsze odcinki, które nagrywaliście i te, które teraz nagrywacie, to u ciebie jest tak niesamowity progres, Dziękuję. jakbyś zrobił studia po prostu w tym temacie. Oj, umniejszasz mi. Dziękuję. Rzeczywiście, studia to jest, dobra, to jest z dupy porównanie. Chodziło o metaforę, rozumiem. Tak. Nie chciałem ci umniejszyć. Ale ten progres jest tak niesamowity. Powiedz, czy ty robisz, czy masz na to jakiś właśnie sposób? Czy ty trenujesz tą mowę, nie wiem, tą prezentację, jakieś właśnie wystąpienia, nie wiem, czytasz na głos codziennie w domu? Jakbyś miał taką, wiesz, jedną uniwersalną radę, co ciebie tak pociągnęło do góry? Co dało najlepsze Jedna najbardziej efekty? uniwersalna rada, która łączy ludzi, którzy mają dużo więcej do powiedzenia niż ja, mówią dużo ciekawiej niż ja i których bardzo lubię słuchać i wręcz często wchodzę w rolę ich adwokata w towarzystwie, że kiedy myślę teraz o konkretnej osobie, no po prostu taki mówca. Jezu, taki mówca, że gdybym miał być z kimś na bezludnej wyspie, to najpierw wybrałbym żonę, a pewnie potem bym wybrał jego, nie? To jest człowiek, który... Dobra rekomendacja. To jest człowiek, który jak on mówi i jego partnerka czasami go ucisza, bo już tam wiesz, jego monolog trwa 30 minut, to ja tylko tak się wychylam i mówię, nie przerywaj mu, niech mówi. Jesteśmy na moim terenie, w moim domu, niech mówi, nie? Ja po prostu wiesz i słucham. A to wynika z tego, że potrafi ciekawie opowiadać, ma bardzo czystą barwę głosu, do tego jest ekstremalnie oczytany. Jak o czymś nie ma pojęcia, to jednocześnie potrafi wejść w rolę wręcz dziennikarza śledczego, który drugą osobę będzie przepytywał naprawdę grubo. Jest trochę nawet moją inspiracją w tej materii, ale jak o czymś ma pojęcie, panie, to ci nagle zbuduje tak szeroki kontekst różnych zależności, że tak jak wcześniej byś się prawdopodobnie po danym temacie prześlizgnął, tak w tym przypadku po prostu skaczesz na główkę do basenu olimpijskiego, nie? Taka jest mniej więcej różnica, jak on jest w towarzystwie i jak on się odzywa. I on oraz jemu podobni, których znam stosunkowo niewielu, to są ludzie, którzy są namiętnymi czytelnikami. Po prostu. To nie jest tak, że ich dotknął palec Boży i nagle ty będziesz elokwentny, a ty niekoniecznie. Na pewno pewne predyspozycje mają wpływ, ale ludzie, o których teraz myślę, którzy mają szczególnie dużo do powiedzenia, to są osoby, z którymi ja na przykład bardzo łatwo zderzam myśli, co aktualnie czytają, co ostatnio przeczytali, co za chwilę będą czytać i oni są w nieustannej lekturze. To powoduje bogatsze słownictwo, to powoduje dużo szersze rozumienie świata i oczywiście nie każdy z nich ciśnie książki, niektórzy po prostu cisną podcasty, materiały, różnego rodzaju artykuły, często czytają po angielsku, a na przykład ten typ, o którym tak się zachwycałem, to on powiedział mi, że on ma bardzo prostą filozofię, jeżeli chodzi o przyswajanie treści. Tylko trudne treści. On nie bierze nic, co jest lekkie, przyjemne, rozrywkowe. Jest ortodoksem, nie? Ja mam tego świadomość, no bo ja sobie na przykład lubię włączyć stand-up i po prostu taki jestem, więc też tutaj nie będę robił z siebie gościa, który za wszelką cenę będzie próbował stać się cyborgiem. W jego przypadku go to akurat uszczęśliwia, co też wynika chyba pewnie z czasów dzieciństwa, o których mi mówił, że tam po prostu tak jak u mnie w domu był na swój sposób kult siły umysłu i jakiejś tam powiedzmy sprawności fizycznej,
Tak u niego to ten kult nauki to był taki, wiesz, do sześcianu wręcz, nie? I Mhm. to jest wbudowane w jego DNA i on się z tym mega dobrze czuje. Więc z automatu, no jak masz dużo więcej bogatego słownictwa i wiesz, jakie słowo wstawić w jakim miejscu, no to potem siłą rzeczy, chociażby nie ma tych jęków namysłu, możesz zawrzeć stanowisko w znacznie szerszej liczbie tematów. Nie ślizgasz się po czymś powierzchownie, tylko raczej się w to zanurzasz i rozważasz różne konteksty. Przestajesz być osobą oceniającą, a stajesz się osobą trochę bardziej dociekającą, która próbuje zrozumieć czyjeś intencje, czyjś świat. Taki chociażby świetny wywiad, który ze mną kiedyś zrobił Artur Jabłoński, jest doskonałą manifestacją tego, że on ma pewne wątpliwości czy znaki zapytania wobec święta, ale wywiad przeprowadził w taki sposób, że opowiadał o tym, jak on pewne rzeczy widzi, ale potem jednocześnie pytał mnie o to, jak ja to widzę i co ja o tym sądzę. Więc to jest dla mnie właśnie jedna z takich, powiedzmy, miar pokazujących to, że ktoś jest ponadprzeciętnie komunikacyjnie rozwinięty. A tak to nie ma czarów. No, ja regularnie właśnie staram się robić codziennie, czasami co drugi dzień, treningi dotyczące dykcji, akcentowania, tego, żeby rozgrzewać sobie aparat mowy. Mam regularne spotkania z moją trenerką głosu, podczas których robimy różnego rodzaju dziwne ćwiczenia. Najweselej jest, jak jestem na ładowaniu mojego auta elektrycznego, Mercedes Garcarek, pozdrawiam, product placement, i siedzę sobie na jakimś tam parkingu, łażą ludzie, auto się ładuje, a ja tam mam odpaloną kamerkę i tam na przykład ona mi mówi, no dobra, to klaskamy, to kluskamy, nie? I wiesz, ja siedzę i w ten sposób robię, albo inna taka rzecz, to trochę teraz się wygłupię, ale trudno, to jest w ogóle ćwiczenie, które niesamowicie szybko rozgrzewa aparat mowy i polega na tym, że przyklejasz język do wałka dziąsłowego, czyli to miejsce na podniebieniu, gdzie się łono łączy z zębami, w to miejsce wciskasz język i próbujesz coś powiedzieć, używając tylko i wyłącznie wszystkich pozostałych elementów aparatu mowy z wyłączeniem języka. I to powoduje, że Wow. naprawdę się mega mocno zaczynasz napinać, no bo próbujesz wyrazić jakąś myśl, mając wyłączony super istotny element, który wpływa na to, że mówisz wyraźnie. I co ciekawe, to też jest taka, tutaj już odkładając żarty na bok, jak w ten sposób próbujesz sobie rozgrzać aparat mowy, to nagle uświadamiasz sobie, przez jakie piekło przychodzą ludzie, którzy mają porażenie mózgowe, które powoduje, że nie mogą wyrażać, wiesz, swobodnie swoich myśli. I to cię napełnia taką refleksją, że kurde, ty mówisz normalnie, przyzwyczaiłeś się do tego, jak do mebli w mieszkaniu, były, są i pewnie będą, a i tak to kaleczysz. Kurde, no po prostu skandal, nie? Więc zamiast doprowadzić do tego, żeby nasz piękny, polski, bogaty, różnorodny, ciekawy język doprowadzić do poziomu, gdzie naprawdę ty stajesz się tą osobą przy stole, której wszyscy chcą słuchać, no to niewiele z tym robisz, nie? Ale to też z kolei powoduje, że to jest taki obszar, w którym mam wrażenie na polu kompetencji zawodowych stosunkowo łatwo zbudować przewagę, bo żyjemy jakby nie patrzeć, w bardzo techniczno-cyfrowym świecie, gdzie sam do tego dokładam cegiełkę medialną oczywiście, gdzie non-stop dyskutujemy o tym, jak bardzo AI zmieni nasze życie i wszystko pięknie, no ale gdzieś tam chyba na końcu drogi i tak interes robi człowiek z człowiekiem, a w momencie jak nie potrafisz się dogadać, nie potrafisz wyrazić swoich myśli, nie potrafisz drugiego człowieka rozbawić, zaciekawić, no to dlaczego ma kupić od ciebie? Mhm. Tak, jest ten nurt dzisiaj human to human. Si. Adrian, kiedyś myślałem, tak sobie w sumie to jest taki chyba mokry sen każdego człowieka, Ojej, zaczęło że się mocno. nie idziemy w tamtą stronę. Uff. Pamiętaj hetero, nie? Tak, okej, Tak, dobra, bronię to się, przełączam tak, się, bronię się, dobra. to też ustaliliśmy. Wyparcie. Tak, wyparcie. Więc do celu. Kiedyś myślałem, że w momencie, w którym robisz biznes, rośniesz, nie wiem, zdobywasz kasę, to jest taki moment, w którym pozbywasz się praktycznie wszystkich demonów i już sobie żyjesz jak taki wolny człowiek bez żadnych rozterek. Dzisiaj już w to nie wierzę. To dobrze. To dobrze, bo święty Mikołaj nie istnieje, nie? Sorry, że to ci Dokładnie. mówię dopiero teraz. Dokładnie. Każdy gdzieś na praktycznie każdym poziomie, moim zdaniem, no ma jakieś swoje demony, tak? Pytanie, z czym dzisiaj ty się zmagasz jako człowiek? Świetne pytanie.
co, żeby być uczciwym, bo nie chcę tutaj szyć jakiejś dramaturgii tylko i wyłącznie na potrzeby tego, żeby było jakoś wzruszająco albo wzniośle, bo ja mam całkiem dobre życie, nie? Ja naprawdę mam absolutną świadomość tego, przez to, że jednak no, też żyję z przeprowadzania rozmów z ludźmi i też staram się rozmawiać z ludźmi spoza świata biznesowego, żeby nie stracić całkowicie kontaktu z grawitacją i żeby nie żyć tylko i wyłącznie w bańce 5-gwiazdkowych hoteli, to ja mam świadomość tego, że mam dobre życie, ale jednocześnie mam świadomość tego, że jestem obecnie w takim momencie, że jeżeli pewnych kompetencji nie podkręcę tak naprawdę mocno, ale tak naprawdę mocno, to zostanę na tym poziomie, na którym jestem obecnie, a wiadomo, że jak w biznesie się nagle zatrzymujesz, to z czasem zaczynasz się cofać, więc to jest taki moment, w którym ja przygotowuję się na polu edukacyjnym bardzo mocno do kolejnego skoku. Mnie nie interesuje zatrzymanie się na poziomie 5-10 milionów. Mnie interesuje pułap 50-100 milionów i więcej. Mnie interesuje to, żebyśmy w ramach naszej spółki nieruchomościowej zbudowali portfel aktywów o wartości 1 miliarda złotych. I to wszystko może brzmieć fajnie i clickbaitowo, ale to będzie wymagało gigantycznych nakładów pracy, wielu momentów refleksji, rozczarowań, wyjścia na głupka, więc jeżeli chcę coś zostawić po sobie i przełamać pewien jakiś taki trend, który był w mojej rodzinie przez dekady, jak nie setki lat, czyli raczej przedsiębiorców to nie zaświadczysz w moim drzewie genealogicznym, no to jeżeli chcę ten trend przełamać i wyznaczyć pewien nowy kierunek, w którym być może kiedyś będą podążały moje dzieci, wnuki i tak dalej, to intelektualnie muszę stać się kimś zupełnie innym, zupełnie dużo bardziej zaawansowaną wersją siebie z dnia dzisiejszego. I pod to szukam bardzo mocno wiedzy, bo do tego podchodzę bardzo poważnie. Wiem, że wiele osób z mojego najbliższego otoczenia, z mojej rodziny liczy na to, że to, w którym miejscu jestem obecnie, pewne moje predyspozycje, pewne zdolności spowodują, że o każdego z nich będę mógł na swój sposób zadbać, żeby byli po prostu bezpieczni do końca swoich dni. I tutaj może chyba po tym po raz pierwszy nawet mówię o czymś takim, więc ma to pewnie niewiele wspólnego z wizerunkiem kontrowersyjnego gościa, który tam czasami coś tam sobie powie, ale na takim bardzo głębokim gruncie jakiejś takiej duszy, emocji, planów i wartości, to jednym z największych sukcesów, jakich doświadczam, jest to, że wiem, że w końcu jako dorosły facet jestem w miejscu, w którym jeżeli ktoś z mojej rodziny miałby jakiś problem, to ja mam możliwości, żeby pomóc, żeby ten problem rozwiązać. Mam możliwości, żeby spełnić ich marzenia, po które oni by nigdy nie sięgnęli, bo są czasami za drogie, czasami wydaje się im, że są nieosiągalne. Prosty przykład. Moja babcia pamięta czasy takiego naprawdę biedy, nie? Głęboka komuna, praca na PGR-ach, mieszkanie na wsi. No i jeżeli ona ma to z tyłu głowy, a z drugiej strony wnuk specjalnie dla niej organizuje urodziny w apartamencie, w którym mieszka i bierze prywatnego kucharza, który gotuje dla całej rodziny, no to jej to rozsadza głowę po prostu, nie? Ale to są takie tego typu momenty, to jest oprócz oczywiście podziękowań na poziomie słów i kończenia każdej rozmowy telefonicznej tym, że ją kocham, albo pozostałych członków mojej rodziny, to tego typu momenty są takimi trochę dla mnie wyrazami szacunku dla nich, że to oni mnie prawdopodobnie nie do końca świadomie przygotowali do drogi, którą obecnie idę, bo w moim domu rodzinnym edukacja zawsze była na pierwszym miejscu i jako dziecko pamiętam takie sytuacje, że dziadkowie byli bardzo obecni w naszym życiu i zarówno dziadkowie, jak i rodzice zawsze stawiali edukację na pierwszym miejscu, odmawiali sobie jakichś zagranicznych wyjazdów, wycieczek, all inclusive. Czegoś takiego ja nigdy nie doświadczyłem jako nastolatek. Jak po raz pierwszy za granicą byłem w około wieku, samolotem oczywiście,
bo raz byliśmy w Niemczech wcześniej, ale samolotem byłem za granicą po raz pierwszy w wieku 20-21 lat, od razu w RPA, tak na marginesie, No, ale wcześniej takich rzeczy nie było, ponieważ w naszym domu się stawiało bardzo mocno na edukację, więc czasami robię takie właśnie zagrania, że albo o tym już też mówiłem kiedyś, że na przykład pewnego razu wziąłem mamę i tatę, opłacając im wszystkie koszty od A do Z, bilet lotniczy, hotel, bilet na kibicowską trybunę Liverpoolu, żeby szczególnie spełnić marzenie taty, który jest kibicem Liverpoolu od dziecka. No i to nie kosztowało 500 zł, nie? Kosztowało trochę więcej, ale najpiękniejsze jest to, że nawet nie pamiętam ile, bo najbardziej pamiętam to, że ojciec ryczał, jak Liverpool zdobył pierwszą bramkę. I kurde, wiesz, i w takich sytuacjach sobie myślisz, kurde, zajebiście jest robić siano, nie? Jakby dla takich chwil właśnie robisz te pieniądze, żeby potem z jednej strony móc, jak taki trochę walec, rozjeżdżać pewne problemy, które pojawiają się naturalnie, jak przeszkody w grze, w życiu twojej rodziny, a z drugiej strony, żeby też im podziękować za to, że kiedyś zamiast kupować sobie przyjemności, droższe przedmioty, lepsze auta, to po prostu odkładali kasę, żeby były na przykład lekcje prywatnego angielskiego dla mnie, dla mojego brata, żeby mój brat mógł na przykład mieć buty ortopedyczne, żeby nie chodził jak taki platfus i tak dalej, tylko żeby był zdrowy. Więc to też powoduje, że to jak oni dbali o mnie, to podejrzewam, że trochę się pewnie między nimi przenika z tym, że ja mam bardzo zakorzenione taką grę zespołową i dlatego też między innymi tak bardzo dbam o moich wspólników i jakby cokolwiek bez nich to absolutnie w ogóle nie wchodzi w grę. No i tyle, nie? Największy taki, powiedzmy, smutek mnie ogarnia, skoro tak weszliśmy takie na chwilę klimaty nostalgiczne, to, że osoba, która się w potężny sposób przysłużyła do tego, że jestem przedsiębiorcą, czyli mój dziadek, no to kurde, zmarł tak na kilka miesięcy przed tym, jak nam wszystko odpaliło, tak wiesz, tak kurwa po prostu jak fajerwerki, nie? I no, jakby on po prostu te rzeczy zobaczył z bliska, no to nagle by po prostu w sposób taki bardzo namacalny zobaczył, że to, co mi wpają do głowy w kontekście oszczędności, szanowania pieniądza, odkładania go, tego, żeby przede wszystkim stawiać na edukację i tak dalej, że to nagle po prostu, wiesz, zakliknęło, nie? Że nagle wszystkie po prostu instrumenty w orkiestrze się zgrały i zaczęły grać jedną melodię. Szkoda, że tego nie zobaczył na żywo. Obserwuję to pewnie, wiesz, za pomocą lornetki. Ale też to jest, widzisz, ciekawe, metafizyczne, że ja nie wiem, czy to, że po prostu dziadek już, który naprawdę zrobił dla naszej rodziny bardzo dużo i odszedł w zasłużonym wieku, bo miał prawie 90 lat, czy to, że on odszedł i nagle mi wszystko odpaliło, to trochę nie jest spowodowane tym, mówię metafizycznie, że może gdzieś on tam, wiesz, krąży i ręką przesuwa różne przeszkody, powoduje, że jest bardziej fast track niż długa kolejka na lotnisku. Nie wiem tego, nie? I też taka anegdota a propos właśnie robienia sprawdzam i wszystkiego odwrotnie niż mówią. Jak był pogrzeb właśnie dziadka, to dzwonię do mojego brata i mówię: Michu, to nie może być normalny pogrzeb, nie? Dziadek nie był zwykłym gościem, więc nie zrobimy mu zwykłego pogrzebu, a na pewno ja nie zrobię mu zwykłego pogrzebu i najwyżej będę czarną owcą. Bo przez jakiś czas byłem, nie? Dopóki nie okazało się, że chyba coś tam ogarniam. I mówię tak: ty bierzesz kartkę i długopis, ja biorę kartkę i długopis i spisujemy wszystkie bekowe sytuacje z dziadkiem. Wszystkie jego powiedzonka, jakieś dziwne akcje, to, że miał umiłowanie dla tam twarogu, czosnku, że nam ciągle opowiadał o tym, że powinniśmy jeść cebulę, bo tam niewolnicy w Egipcie, jak nie dostawali cebuli, to robili podobno bunt przy budowie piramid. Czy to była prawda? Nie wiem, nie? Nie wiem, ale takich po prostu historii, anegdot, jego powiedzonek, typu kłaniam się. Za każdym razem, jak używam słowa kłaniam się, to dlatego, że tych słów używał mój dziadek, więc za każdym razem ja sobie, używając tego sformułowania, przypominam o nim i po to robię. Więc zrobiliśmy na pogrzebie coś, co wyglądało jak stand-up, nie? I jak nagle widzisz te tam 70-80 osób ubranych na czarno, szaro, którzy są na początku skonsternowani, bo jakichś dwóch młodych szczyli wiedzieli, kim jesteśmy, że wnuki Janusza, że nagle ci wnukowie zaczynają opowiadać jakieś takie historki, przerzucają się anegdotami, powiedzonkami dziadka i tak dalej i nagle widzisz, że ludzie się na pogrzebie śmieją, no i kończysz tą mowę pogrzebową tym, że
dziadek z racji tego, że był silną osobą, to na pewno by chciał, żebyśmy go wspominali dobrze i ciepło i żebyśmy się po prostu cieszyli tym, że w ogóle był w naszym życiu, no to tak sobie myślisz, kurde, no warto było podejść niekonwencjonalnie, nie? No więc tak postawię kropkę, bo tak trochę skręciliśmy w tematy I rodzinne. tak powstała Loża Kapitalistów. Tak, no, Takim no myśleniem. w loży kapitalistów jest pierwiastek tego, że gdyby dziadek mi nie zaszczepił tego, że po prostu pieniądz daje ci siłę, daje ci możliwości, daje ci wolność, daje ci narzędzie dbania o bliskich, no to nie wiem, czy bym siedział w biznesie, bo może bym uznał, że chcę coś dużo prostszego, coś spokojniejszego, coś może bardziej przewidywalnego, a tak naprawdę mało przewidywalnego, bo jeżeli komuś się wydaje, bankom się wydaje tak, że etat jest bardzo bezpieczny, więc łap pan kredyt. Ty. No, zaskoczenie, że jutro cię mogą zwolnić, nie? No, więc gdyby nie dziadek, to no, mogło być różnie. Jeżeli miałbym komuś przypiąć order, kto najbardziej przysłużył do tego, że jestem przedsiębiorcą, to właśnie dziadek. No? Mhm. A myślisz, że to, czy czujesz w ogóle to, że nie masz właśnie takich tradycji przedsiębiorczych w rodzinie, czy właśnie tacy ludzie nie mają większego parcia i twoim zdaniem nie są mocniejsi i osiągają jakiegoś sukcesu? Właśnie przez ten taki głód, że to ten głód tworzy takich największych ludzi? I tutaj znowu widzisz, i to jest dobre pytanie, a odpowiedź musi być trochę bardziej rozbudowana, bo to nie jest znowu jednoznaczna sytuacja, bo tak, gdybym miał spojrzeć tak uczciwie na ludzi, których znam, no to faktycznie większość osób, które dorobiły się jakiegoś majątku i przy okazji są fajnymi ludźmi, to są osoby, które zaczynały od absolutnego zera, nie? I jeżeli już coś ewentualnie dostały, to jakąś tam formę edukacji, ewentualnie dobrego słowa od rodziców, ale na pewno nie $1 000 000 na 18 urodziny. Więc takich ludzi znam więcej. Osób, które wychodzą z bogatych rodzin i które naprawdę coś ogarniają na jakimś grubym poziomie, no to prawda jest, że znam niewiele. Tylko czy teraz ta statystyka oznacza, że jedna opcja jest lepsza, a druga jest gorsza? No niekoniecznie, bo bardzo prawdopodobnym jest scenariusz, że ludzi z bogatych rodzin nie poznawałem, bo byłem kurde za biedny. Więc oni nie mieli żadnego interesu i motywacji w tym, żeby poznać mnie, gdzie oni od najmłodszych lat oscylowali na jakichś poziomach dla mnie abstrakcyjnych, a ja do tych poziomów to się śliniłem oglądając teledyski 50 Centa, nie? Więc to nie jest tak oczywiste, żeby odpowiedzieć. Natomiast wiele z tych osób, które pochodzą z biznesowych rodzin, które poznałem, no to jest wśród nich niewiele osób, które naprawdę na swój sposób darzę respektem i podziwiam, co z kolei ma swoje korzenie z tym, że jak oni opowiadają, jak byli wychowywani, to tam była dyscyplina. A na wszystko musiałeś zapracować. I takie osoby są faktycznie silne, zdrowe, stabilne i mają aspiracje, żeby nagle z tej firmy wartej 100 milionów zrobić firmę wartą 5 miliardów, nie? To po nich widzisz. Ale ci, którzy byli wychowywani w takim szklarnianych warunkach, Tak. to tutaj myślę, że Tam nie ma głodu. milczenie będzie chyba najlepszym komentarzem, że jest tam trochę inaczej. Mówiłeś o takim momencie, w którym kliknęło. Mam wrażenie, że świetnie wyłuskujesz to z innych ludzi. Czy ty mógłbyś powiedzieć o tym momencie? Czy to był właśnie jeden moment i mówisz, że orkiestra zaczęła grać, wszystko zaczęło się składać? Czy to, nie wiem, suma jakichś małych elementów? Jak to było? Wydaje mi się, że iskrą, która wysadziła beczkę prochu u nas, to było święto kapitalizmu. Tak przynajmniej dla mnie, nie wiem jak dla Bartosza, ale dla mnie to było święto kapitalizmu, bo ono w sposób bardzo namacalny, no bo to jednak event offline'owy, konferencja, sala. Możesz tych ludzi dotknąć, możesz z nimi chwilę porozmawiać, zwłaszcza, że to było praktycznie w czasach pandemii jeszcze, więc ten poziom izolacji powodował, że nie czuliśmy aż tak bardzo tego, że program jakkolwiek się rozrósł, że ma jakąś tam widownię, no bo to koniec końców to przede wszystkim widzisz wyświetlanie subskrypcji, a dopiero jak się zderzasz z tym na żywo i widzisz, że zaufało ci kilkaset osób, którzy zamiast spędzać czas w firmie, czy z rodziną, albo na swoim hobby, nagle są z tobą w jakimś tam hotelu w Warszawie, to tak myślisz, kurde, nie? I jeszcze za to zapłacili. No, to nie są jaja, nie? No. To naprawdę to nie są jaja. I to był taki chyba moment przekliku dla mnie, bo on mi pokazał, że jak robimy coś totalnie po swojemu, komunikujemy to po swojemu, układamy to, co sami postrzegamy jako wartość i dajemy to użytkownikom, konsumentom, klientom, mówiąc im, że będą jakościowe prelekcje, będzie super zmoderowany networking,
będzie fajna, niekonwencjonalna oprawa, że z głośników będzie leciał rap z utworami o pieniądzach. Przynajmniej na pierwszej edycji tak było, bo potem dokładaliśmy kolejne, powiedzmy, obszary muzyczne na kolejnych edycjach. No to jak nagle zobaczyłem, że robią coś totalnie na własnych zasadach, gdzie dla porządku zaznaczę, jak uruchomiliśmy sprzedaż Święta Kapitalizmu, to ja przez pierwszych kilka dni, to ja non-stop robiłem pod siebie na zasadzie, kurde, to się nie sprzeda, już nas hejtują, już mówią, że się odkleiliśmy. O ciekawe jest to, że bilety na pierwsze Święto Kapitalizmu były mniej więcej 4 razy tańsze niż te, które są obecnie, nie? No właśnie. I więc Widziałem skalę, no, więc jakiś tam robicie. przeskok nastąpił, nie? Ale Święto Kapitalizmu to był taki moment, gdzie to domino ruszyło. Potem kolejnego wiatru w żagle dodała spółka lodowa, a następnie odpalenie spółki nieruchomościowej oraz loży. A potem taką kropką na D gdzieś w połowie tego roku plus minus to było, że jak już zamknęliśmy ten deal na te 16 milionów w ramach więcej, to było takie kurde, nie? To się naprawdę da. Jak z jednej strony otoczysz się właściwymi ludźmi z odpowiednią ekspertyzą, a z drugiej strony działasz w sposób taki, że to też jest taka, myślę, ważna rzecz, która nam bardzo pomaga, być może widzom też to pomoże. Jak my wchodzimy w jakiś deal, to tak nie było zawsze, ale od pewnego czasu tak już jest. My bardzo mamy rozpoznane, jak możemy stracić. Znamy te scenariusze, w których możemy dostać po dupie i oczywiście, czy może pojawić się czarny łabędź? Pewnie, że może, nie? Mhm. Ale już samo to ćwiczenie, że patrzysz na jakiś deal, na jakąś umowę przez pryzmat tego, ile możesz stracić, to powoduje, że trochę mniej się boisz. Jak na przykład, Po-żydowsku trochę. podam przykład. Jak podpisywaliśmy te umowy na te 16 milionów, w ogóle tam to nagrane, są porobione z tego zdjęcia. Kamil Michalik to do dzisiaj się jakby to wspomina i się śmieje i mówi, kurde, jak bardzo ty mi musisz ufać, że siedziałeś u tego notariusza w tym Wrocławiu, ja tylko ci podsuwałem jakieś tam umowy do podpisu. Oczywiście była też ze mną moja żona, która te umowy, ona twierdzi, że czytała, ale biorąc pod uwagę, ile ich było, jak były rozbudowane, to powiedziałbym, że skanowała, nie? Semantyka jest tutaj bardzo ważna, ale była tam przy mnie, bo zawsze jest przy mnie w ważnych chwilach. Mniej ważnych też, ale w ważnych jest szczególnie, zawsze jest jakby dostępna i na maksa zaangażowana. Kamil do dzisiaj mówi, że jak ty bardzo musiałeś mi ufać, że ja tam ci podsuwałem tę umowę i ty na siebie wziąłeś nieruchomości za jakieś 7-8 milionów. A ja mówię, no ale stary, no przecież ja mam świadomość tego, że jak wprowadziłbyś mnie na minę, no to okej, ja stracę. Ale ty też stracisz. No włożyłeś w nas pół bani, możesz wyciągnąć pewnie, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt razy tyle w jakiejś tam perspektywie czasowej, więc jaki byłby sens, żebyś ty mnie wprowadzał na minę? A poza tym robisz to 10 lat, więc z kim mam to zrobić, jak nie z tobą? Komu Ale mam zaufać, nie? tak, ale to mówię tak w formie anegdoty, bo my doskonale wiedzieliśmy, że jeżeli ten deal by nie siadł, z jakiegoś powodu nie byłoby ani jednego inwestora, a wszystko by się wysypało, to my dokładnie wiedzieliśmy, jaki poziom kary będziemy musieli ponieść względem tego dewelopera, że nie dowieźliśmy naszej części umowy. I to była kwota dla nas akceptowana. To było jakieś dolne kilkaset tysięcy złotych. Nie pamiętam Okej. dokładnie ile, nie? Ale wiedzieliśmy, że jeżeli to się posypie, to po prostu każdy puści blika ze swojej strony i będzie po temacie, nie? Więc to z jednej strony jest niby duża kwota a z drugiej strony jak się spojrzy na szereg różnych czynników, które tworzyły taką pewną infrastrukturę tego deala, no to był taki powiedzmy szkielet, który dla mnie przynajmniej był stosunkowo bezpieczny, więc jak teraz w cokolwiek wchodzimy, to podstawowe pytanie, jakie zadajemy, dobra, jak na tym możemy stracić. I też między innymi z tego powodu mamy taką dywersyfikację spółek, no bo pamiętamy ten moment, że jak była pandemia, no to eventy raczej nie były najciekawszą formą zarabiania pieniędzy, nie? Te. Siłownie też. Tak, chyba tylko gastronomia, kurczę, w tym rankingu była wyżej, nie? Więc dlatego też między innymi Święto Kapitalizmu jest na osobnej spółce. Aha, okej. Kurczę, to święto kapitalizmu jest w ogóle ciekawym tematem. Zaraz pewnie dojdziemy jeszcze do loży, która też jest jeszcze ciekawszym tematem, ale pytanie, dlaczego killujecie ten temat? Z powodu tego drugiego tematu, o którym powiedziałeś, a mianowicie, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy aspiracje do tego, żeby robić rzeczy coraz większe i też, żeby było jasne, to nie jest jedyna właściwa droga biznesowa. Niektórzy cieszą się z tego i super, że mają firmę kilkuosobową na gigantycznej marży turbodochodowej i to też jest fajne. Mhm. Każdy ma po prostu inną jazdę, nie? Jak to się mówi, że... Ego? Nie. Jak to było?
jedni lubią kosić ogródki, inni ogrodnika córki, czy jakoś tak to kurczę szło, jakieś takie kurwa debilne powiedzenie. No ale tak samo jak Nie słyszałem tego. ale tak samo Musi być to. jak z muzyką, nie? Że jednego grzeje rap, innych grzeje pop, rock i tak dalej. No nas po prostu grzeje to, żebyśmy sprawdzili, jak wysoko się możemy tutaj wspólnie jako drużyna wspiąć. No i Święto Kapitalizmu jest fajnym tworem, ale to jest twór, który wymaga dość dużej pokładów energii i kreatywności, a do tego za każdym razem no, bardzo mocno stawiasz na szali reputację, bo o ile trafi się jakiś kiepski wywiad, to za chwilę nagrasz kolejny i powiedzmy, że to jest już trochę posprzątane, ale jak na Święcie Kapitalizmu na przykład coś się wydarzy nie takiego, jak się powinno wydarzyć, typu na pierwszych edycjach trafiali się prelegenci, którzy podeszli z dużą dozą nonszalancji wobec naszej widowni, co a propos konfrontacji usłyszeli ode mnie, że wystąpili, mówiąc delikatnie, poniżej moich oczekiwań. Ja użyłem trochę innych słów wtedy podczas tych rozmów z nimi, więc Święto Kapitalizmu to jest taki twór, który nam się udało zbudować, który jest bardzo nietuzinkowy jednak w skali Polski, a z drugiej strony to też powoduje, że z każdą edycją rośnie presja, rosną oczekiwania, więc z Bartkiem przynajmniej na razie mamy takie podejście, że chcielibyśmy zejść ze sceny niepokonani, żeby święto było w głowach ludzi, którzy mieli okazję na nim być, pewnego rodzaju benchmarkiem, do którego być może z nutką nostalgii będą wracać, będąc na kolejnym evencie, gdzie wszyscy są koniecznie ubrani w garnitury i garsonki, z głośników leci stokowa muzyka, a prelegenci i konferencjer są sztywni bardziej niż nieboszczyk w trumnie, nie? Więc po prostu to jest jedno. Dwa, na takiej konferencji, też mówiąc absolutnie szczerze, nie zarobisz nie wiadomo ile. Oczywiście znowu dla każdego pewnie poziom a propos marży ma zupełnie inne oczekiwania, ale kiedy masz tak szeroką paletę produktów i usług jak my i nagle masz porównanie stosunków wysiłku, nakładu do zysku w poszczególnych liniach biznesowych, no to widzisz, że Święto Kapitalizmu nie jest najłatwiejszym biznesem na świecie. Do tego, jak uważam, że skupimy się na przykład dużo bardziej na rozwoju loży kapitalistów, no to będziemy w stanie po prostu razem z tymi wspaniałymi ludźmi tworzyć wielkie rzeczy. Być może coś razem zbudujemy, być może coś razem kupimy, być może kiedyś osiągniemy taką siłę, że stwierdzimy, że dobrym pomysłem jest postawienie jakiegoś drapacza chmur w którymś z większych polskich miast. Bardzo bym chciał coś takiego zrobić, bo Jezu, ego to by świętowało. Kurde, zobacz ty dresiarzu z Górzyskowa w Bydgoszczy, co żeś kurczę zrobił, nie? Z tymi inteligentnymi ludźmi. Co żeście razem zbudowali. W Warszawie niedaleko to pół miliarda złotych. No to właśnie, dobra, zrobimy ściepę i lecimy z tematem. No, albo być może o tym będę mówił pewnie coraz częściej, że Chociaż inflacja to więcej teraz już. kto wie, być może loża stanie się czymś kiedyś na kształt, nie wiem, funduszu inwestycyjnego, może razem skomercjalizujemy jakąś polską technologię, bo jak widzę, w jakim tempie są rozwiązywane problemy poszczególnych członków przez innych członków, poprzez po prostu podpowiedź, doradztwo, przekazanie maila, numeru telefonu i tak dalej, to sobie myślę, kurde, przecież gdyby do tak skutecznego i silnego środowiska wpuścić na przykład jakiś startup, gdzie najpierw członkowie loży z racji swojej ekspertyzy, doświadczenia różnorodnych branż prześwietlą takiego typa czy typiarę wzdłuż i wszerz, a potem wspólnie sypniemy w niego kasą 1, 1, 2, 5, 10. Nawet ostatnio był taki pomysł, że jeden projekt rozważaliśmy, żeby go właśnie sfinansować na poziomie 4-5 milionów i to wiesz, i to była dyskusja na poziomie jednego popołudnia, która trwała tak godzinkę, dwie na Slacku, nie? Że może zrobimy zrzutę, co tam 4-5 milionów jest potrzebnych. No znowu, to mogą być tylko deklaracje, ale ja już tych ludzi poznałem i ja wiem, że to nie jest tak, że ktoś rzuca słowa na wiatr, nie? Tylko jak tam mówią, że zrzucamy się po 100 czy po 2, to się zrzucamy po 100 albo po 2, nie? I po prostu obserwowanie tego z bliska powoduje, że z Bartoszem świadomie chcemy odłożyć na półkę Święto Kapitalizmu. Świadomie sprzedajemy nasze udziały w YouTubeksie naszym mniejszościowym udziałowcom, Tomkowi i Marlenie, którzy byli też, którzy rozwijali praktycznie tę firmę przez te lata. I to wszystko po to, żeby uwolnić jak najwięcej czasu, kreatywności, energii do tego, żeby skupiać się na loży. No bo oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że no ale przecież do tej pory udawało wam się to wszystko godzić i tak dalej, jakaś synergia, tego typu rzeczy. Jasne, ale jak robisz rzeczy, które wymagają pewnej kreatywności od ciebie, żeby robić coś naprawdę niekonwencjonalnie, szablonowo,
to warto jest w swoim kalendarzu uwzględnić czas na myślenie. Że po prostu sobie usiądziesz w saunie, bez wyrzutów sumienia, że powinieneś właśnie pisać maila, że usiądziesz sobie w tej saunie, czy na tym tarasie, na bujanym fotelu i oddasz się po prostu rozważaniom, że sięgniesz po książkę. Ja teraz właśnie wchodzę bardzo mocno w lektury takie specjalistyczne dotyczące budowania społeczności, w ogóle jak to robić, żeby tego typu społeczność była w stanie funkcjonować nie rok, tylko 100 lat, no bo skoro istnieją biznesowe kluby w Stanach, no to znowu, dlaczego w Europie Środkowo-Wschodniej nie może taki klub powstać, nie? I skoro inni byli go w stanie zbudować, to czemu my z Bartoszem będziemy go w stanie zbudować, nie? No po prostu mam takie aspiracje, takie marzenia i będę robił znowu, sprawdzam, czy jestem w stanie. No, więc dlatego też uwalniamy się od tych projektów, żeby tego czasu nawet troszeczkę odzyskać. No bo na pewnym etapie rozpoczyna się coś takiego, że nazwałbym to taką trochę wojną na kreatywność, wojną na pomysły, nie? I jak będziesz miał ten czas na myślenie, żeby nawet wsłuchać się właśnie w głos intuicji, żeby połączyć pewne kropki w głowie, no to nagle dostrzeżesz coś, czego normalnie byś nie dostrzegł, bo po prostu jest za duże zamieszanie z powodu bieżączki, która ci non-stop macha przed oczami, deadline'ami, terminami, KPI-ami, spotkaniami i tak dalej. I to właśnie z tego powodu leci na razie na półkę. Czy wrócimy na rynek eventowy? Nie wiem. Musiałoby się naprawdę jakaś turbo dziwna konstelacja gwiazd biznesowych ułożyć. Natomiast nie mówię nigdy, bo życie mi już pokazało, że mówienie, że zawsze coś albo nigdy coś, przeważnie się kończy tak, że los ci udowadnia, że to teraz będziesz musiał wszystkim wytłumaczyć, czemu nie dotrzymujesz słowa. No, więc zobaczymy. Super. Zobaczymy. Dobra, czym jest w takim razie ta loża? Całkiem ciekawy koncept. Ja widzę, że bardzo mocno się wzorujecie właśnie na nie polskich biznesach, tylko na globalnych w Stanach i tak dalej. O czym świadczy na przykład wasze ostatnie podejście do kursu, który na kanale puściliście? Mega, po prostu szacun totalny. Dziękuję. Możemy podlinkować w podcaście, ale to jest typowo podejście ze Stanów. Tutaj w Polsce nie ma podejścia w ogóle nikt do takich rzeczy. Czyli zakładam, że stamtąd czerpiecie inspirację i dodatkowo jakbyś mógł pogłębić właśnie czym jest to loża, jakbyś miał wytłumaczyć to jak dziecku. Jasne. Na pewno w ogóle obszar produktów cyfrowych to będzie obszar, który będziemy bardzo mocno rozwijali w najbliższym czasie i tutaj Stany Stanami. Zgadza się, że trochę patrzymy w kierunku zachodu, jak pewne rzeczy rozkminić, ale też patrzymy na polskie podwórko. Patrzymy na fenomenalnego Jakuba Rozkosza, patrzymy na po prostu tytana produktów cyfrowych Macieja Aniserowicza. Patrzymy na różne osoby, które na tym polu po prostu osiągnęły spektakularne sukcesy i wyciągamy wnioski. Patrzymy w kierunku Kamili Rowińskiej, Magdaleny Pawłowskiej. Naprawdę jest sporo ludzi, którzy ten temat rozkminili mega, mega mocno i to jest dla nas taki trochę challenge intelektualny i też właśnie po to uwalniamy czas ze święta, czy chociażby z właśnie agencji, której pomimo, że nie rozwijaliśmy aktywnie, to jak pojawiały się pożary, to te pożary pomagaliśmy niejednokrotnie gasić, nie? I ten czas chcielibyśmy uwolnić. Jak ten czas uwolnimy, to właśnie większa część pójdzie w loże, mniejsza część pójdzie w produkty cyfrowe. Natomiast jeżeli chodzi o loże, no to jest pewnego rodzaju biznesowa polisa ubezpieczeniowa. Jest to pewnego rodzaju krąg ludzi, którzy rozumieją twoje problemy i wyzwania. To są ludzie, którzy jak zadasz im pytanie a propos podatków, to ci odpowiedzą na bazie swoich przypadków. To są ludzie, gdzie jak masz na przykład problem, bo ktoś z twojej rodziny potrzebuje jakiegoś specjalistycznego leczenia, lekarza i tak dalej, to są ludzie, którzy znają ludzi. To są ludzie, którzy zrozumieją to, że twoim dylematem jest, czy kupić sobie S-klasę, czy może kupić Porsche 911. A jeżeli kupić, to gdzie kupić, żeby to było jak najbardziej opłacalne. To są ludzie, którzy podyskutują z tobą o różnicach między Rolexem, Omegą i innymi zegarkami, nie? To są przede wszystkim ludzie, którzy mają gigantyczne umiłowanie dla edukacji, dla rozwoju. Są to osoby bardzo wyważone, dojrzałe emocjonalnie, są to osoby ciekawe świata. No, jedni z najlepszych w ogóle rozmówców, z jakimi kiedykolwiek miałem okazję obcować. I nie mówię tak dlatego, że mówię to pod publiczkę. Szczerze to jakby mam to gdzieś, czy w ogóle ktoś w ten sposób pomyśli. Ja autentycznie tych ludzi po prostu lubię i dlatego też uwalniamy ten czas po to, żebyśmy mieli
go jak najwięcej, aby o tych ludzi zwyczajnie dbać, bo głęboko wierzę w to, że jak jesteś w stadzie takich lwów i lwic, albo byków, jak to mamy od jakiegoś czasu w zwyczaju mówić, a propos tej społeczności, to z nimi możesz naprawdę przynosić góry i robić rzeczy fenomenalne, co zresztą w tym sezonie się wielokrotnie wydarzyło, że ta wiedza, która przepływała między członkami loży podczas różnego rodzaju wyjazdów, które organizowaliśmy, podczas różnego rodzaju mastermindów online, które robiliśmy, albo mastermindów na żywo, które też się odbywały, to po prostu, wiesz, ja po spotkaniach z nimi wracam napromieniowany wiedzą i inspiracją. I wiem, że inni mają tak samo, bo też potem właśnie na Slacku wypisują do siebie nawzajem, nawet na takim, na grupowych kanałach, gdzie są wszyscy, że dzięki za to, zrozumiałem to, dowiedziałem się tego, no i po prostu patrzysz na to i mówisz sobie, kurde, no po prostu my jesteśmy takimi trochę opiekunami ludzi, którzy są na swój sposób ponadprzeciętnie skuteczni, którzy mają olbrzymie marzenia, aspiracje i którzy zwyczajnie chcą być w kręgu, w którym inni rozumieją ich dylematy, ich styl życia, ich potrzeby, nie? Bo tego typu osoby, pomimo że osiągają często bardzo duże sukcesy, to niejednokrotnie doświadczają pewnej formy samotności. Też tutaj nie bądź masz takimi tutaj wielkimi ascetami, że są nie wiadomo jak samotni. Niektórzy są bardzo samotni, ale niektórzy odrobinę tego doświadczają. No bo jeżeli masz przez x lat ziomków, a nagle eksplodowała ci firma i doświadczyłeś trochę innego stylu życia, no to może niekoniecznie chcesz znowu jechać, żeby spać w jakiejś rozpadającej się budzie nad polskim morzem, tylko na przykład wolisz Malediwy po prostu z żoną, nie? No i, a potem, kiedy z tych Malediwów wracasz i jesteś opalony i miałeś fajne zdjęcia na Instagramie, to możesz doświadczać tego, że tamte osoby, które spały w tym domku, nagle będą ci robiły szpilki albo będą chciały od ciebie kasę, bo ty jesteś nagle na zupełnie innej orbicie. No i nie ma co się czarować. Ja też nie jestem gościem, który unika trudnych tematów. Nie ma co się czarować. Jak rośnie twój poziom zamożności, to część twojego towarzystwa wymienia się wręcz samo. Nawet jakbyś tych ludzi próbował zatrzymać, no to wiele osób nawet na takim poziomie podświadomym nie będzie w stanie wytrzymać twojego sukcesu, bo twój sukces przypomina im o ich braku. Niestety, to jest brutalna rzeczywistość, której doświadcza wiele osób. Wiem to też od niektórych członków loży, bo z niektórymi z nich na tego typu tematy właśnie weszliśmy i nawet jak pytaliśmy się każdego z nich, dlaczego wszedł do loży, to wiele osób odpowiadało, że potrzeba bycia z ludźmi na tym samym poziomie, co są oni, pod kątem intelektualnym, emocjonalnym, finansowym, planów życiowych, ambicji, jest po prostu dla nich istotna, no bo koniec końców jesteśmy gatunkiem stadnym. I jak będziesz najbogatszym typem w swojej wsi, z który nie będzie mógł do nikogo otworzyć gęby, to prawdopodobnie poziom nieszczęścia wzrośnie dość znacząco. A w momencie, jeżeli wiesz, że tam gdzieś po całej Polsce albo i nawet świecie, bo mamy też członków loży spoza granic Polski, są ludzie, którzy cię rozumieją, ludzie, z którymi, do których się możesz w każdej chwili odezwać, z ludźmi, z którymi pewnie za chwilę, za kilka dni usłyszysz się na mastermindzie online, a za kilka tygodni spotkasz się z nimi na żywo, to nagle czujesz się częścią po prostu czegoś większego niż ty sam. Czujesz się częścią wspaniałej grupy osób, w której są bardzo mocno, przede wszystkim tutaj, jak przez nas jako organizatorów, pilnowane pewne wartości. Jest pewnego rodzaju kodeks typu zakaz twardej sprzedaży, typu jeżeli jakkolwiek obwąchujesz się z MLM-ami, pyk, katapulta. Oszukasz jakiegoś członka loży, ma na to dowody, pyk, katapulta. Więc no, na przykład ta nasza gotowość do konfrontacji, szczególnie kiedy masz kontakt z tak silnymi jednostkami, ona jest nagle pewnego rodzaju zaletą, bo gdybyśmy pozwalali wejść sobie na głowę, to osoby o tego typu zasobach i intelekcie mogłyby bardzo łatwo po prostu nas zagadać, zakrzyczeć, zignorować i do widzenia. No a właśnie przez to, że z Bartoszem trenowaliśmy pewnego rodzaju asertywność i gotowość do konfrontacji, to powoduje, że jeżeli dzieje się cokolwiek, co wymaga naszej interwencji, to staramy się interweniować na tyle szybko, na ile jest to możliwe, oczywiście opierając się o różnego rodzaju informacje i dowody, które mamy, a jeżeli ich nie mamy, to po prostu staramy się je możliwie szybko zebrać. I tyle, nie? Więc średnia wieku jest raczej powyżej 30 roku życia, jak tak sobie liczę. Są tam i mężczyźni, i kobiety. Spotykamy się na terenie Polski. W przyszłym roku pewnie będzie też trochę wyjazdów zagranicznych. Jak dużo, to jeszcze nie chcę tutaj deklarować, bo to się wciąż klaruje. Do tego będzie sporo spotkań w naszej willi kapitalizmu, którą kupiliśmy jakiś czas temu. Teraz właśnie w tym roku już będą pierwsze 2 spotkania dla obecnych członków loży.
No i to tak w sumie z grubsza, nie? Więc Mhm. z tymi ludźmi chcielibyśmy robić fantastyczne rzeczy, a jeżeli wśród was, drodzy widzowie, słuchacze, są osoby, które chciałyby dołączyć do tego zwariowanego grona bardzo ambitnych ludzi, to serdecznie zapraszamy na loża kapitalistów @przygody.tv. Chyba jakoś tak. Albo lożakapitalistów.pl. Wrzucimy link, spokojnie. Lożakapitalistów.pl. Dobrze, będą linki w opisie filmu. Super. Tak. Czyli tak podsumowując, to jest takie miejsce, w którym jeżeli do niego się przyłączysz, to Jeżeli przejdziesz selekcję. właśnie tak, to właśnie masz pewność, że tam są ludzie, którzy jeżeli ich się czegoś zapytasz, to nie będą pieprzyć głupot. Jest to bardzo mało prawdopodobne, bo widzę, że w naszej społeczności jest taka w ogóle silna kultura takiego fact-checkingu, że jak ktoś wyraża jakąś opinię, to są osoby, które chętnie wchodzą w dyskusję i challenge'ują pewne rzeczy, jeżeli się z czymś nie zgadzają, ale, co jest bardzo ważne, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie kultury osobistej, ponieważ to, że my z Bartoszem na przykład w ramach Gorzyckiej Kolancji już posługujemy się takim, a nie innym językiem, to jak rozmawiamy o czymś poważnie, to rozmawiamy o czymś poważnie. Jak żartujemy, to jasne, bez trzymanki, nie? Lecimy ostro, ale jak rozmawiamy o czymś poważnie, bądź szczególnie jak są na przykład mastermindy, to tam nie ma miejsca na jakieś heheszki, głupie komentarze, uszczypliwości. Za takie coś dostaniesz ostrzeżenie, nie? I lepiej, żebyś nie złapał ich zbyt wiele, bo ja nie będę miał litości. Bo koniec końców po prostu komfort i bezpieczeństwo ludzi w grupie jest dla mnie absolutnym priorytetem i nie cofnę się naprawdę przed niczym, żeby ten efekt, ten cel osiągnąć, nie? Czy ja dobre mam odczucie, że jest pewna blokada, właśnie tak jak mówisz, selekcja i w loży kapitalistów, no po pierwsze nie znajdzie się ktoś przypadkowy, chyba ze względu na po prostu blokadę też finansową, no bo no, umówmy się, nie jest to darmowa organizacja. Dla nowych osób to jest 35 koła za rok, przynajmniej na sezon 2024. Jak będzie później, nie wiem. Czy przez to, że stawiacie tak no, wysokie z punktu widzenia benchmarkowego, rynkowego progi do tego, żeby ludzie wchodzili do waszych społeczności, no bo rozumiem zalety, totalnie, tak? No bo to jest selekcja sama przez się rozumie, Tak. ale czy nie myślisz sobie, że odcinacie trochę takich właśnie ludzi, którzy też mogliby się nadawać, ale jakby nie bierzecie ich pod uwagę właśnie pod względem finansowym, czy to jest po prostu takie brutalne i tyle, tak? Tak jest. Jesteś za mały, to do nas nie należysz i nie wejdziesz, chociaż z drugiej strony mówisz na przykład o tych startupach, co jest zajebistą w ogóle myślą. Tylko ten startup byśmy powiedzmy inkubowali już w ramach członków loży, albo po prostu jako grupa, a być może kogoś na kształt aniołów za jakiś czas byśmy razem inwestowali. Jakby to są nawet wręcz pomysły, które padają od samych członków loży, że a może zróbmy razem to, a może zróbmy razem tamto, nie? No dobra, Więc... ale skupmy się na tym, czy to jest właśnie... Znaczy, czy nie boisz się wracając tego, do pytania. tak? Znaczy, wiesz co, to jest dylemat, przynajmniej z mojej perspektywy, na takim poziomie, że wchodzisz czasami na się pomaga? Wchodzisz, nie? Tak. No jak wpłacasz na jedną czy drugą osobę, to nie masz tej rozkminy, że nie wpłacasz na inną? Albo jak idziesz albo jak jesteś organizatorem koncertu hip-hopowego, za chwilę jadę na 50 Centa. Boomer alert. Tak jak robisz koncert hip-hopowy, no to też możesz mieć rozkminę, kurde, a co z tymi ludźmi, którzy słuchają heavy metalu, nie? I mówię o tym dlatego, że istotą robienia dobrych produktów i usług jest to, że bierzesz pewną, przeważnie przynajmniej z mojej perspektywy, wąską grupę docelową i do nich robisz absolutnie jak najlepszy jesteś w stanie product market fit. I jak ich potrzeby ci klikną, no bo znowu, żeby każdy to zrozumiał, to dajmy takie trywialne, powiedzmy, różnice między ludźmi, którzy zaczynają bardziej myśleć kategoriami zyskanego, zaoszczędzonego czasu, a nie pieniędzy. Versus ludzie, którzy myślą głównie pieniędzmi, w związku z czym nie wezmą taksówki, bo za drogo. Nie wezmą sobie biznes klasy, tylko ekonomiczną, lecąc gdzieś tam, bo w związku z tym taniej. Nie myślą w kategoriach snu, energii, czasu. No to członkowie loży, jak gdzieś na przykład jedziemy na wyjazd, to każdy z nich ma jednoosobowy pokój.
Czy to powoduje wzrost kosztów wyjazdów? Oczywiście, że tak. Czy byłoby taniej, jak byliby po 2 osoby w pokoju? Oczywiście, że tak. Czy to byłoby najrozsądniejsze rozwiązanie, biorąc pod uwagę tą konkretną grupę docelową? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Dlatego, że w loży jest sporo introwertyków. Introwertyka zupełnie inaczej wyczerpuje rozmowa z drugim człowiekiem niż ekstrawertyka, który wręcz często podczas niej się ładuje, nie? Witam w moim świecie. I w momencie, nauczyliśmy się też tego na bazie święta kapitalizmu, robiąc moderowany networking, że jak zaprojektujesz coś, w czym uczestniczy grupa ludzi, w czym przede wszystkim będą się czuli dobrze introwertycy, to ekstrawertycy będą się czuli tym bardziej dobrze. Ale jak zrobisz coś typowo pod ekstrawertyków, typu dajmy 2-osobowe pokoje, będzie większa integracja, poznają się, nie? A potem rano się budzisz i słyszysz, kurczę, jak ktoś sra w łazience. Zajebisty experience, nie? No stary, tak się poznaliśmy, że będę wspominał po prostu te dźwięki przez najbliższe tygodnie, miesiące, rewelacja. No ale teraz właśnie, jak zaprojektujesz to pod introwertyka, żeby introwertyk podczas święta kapitalizmu poznał dużo ludzi, albo żeby introwertyk wypoczął podczas takiego wyjazdu, gdzie naprawdę liczba tam kontaktów towarzyskich, różnego rodzaju aktywności, jakichś takich gier teambuildingowych, wykładów edukacji, to wiesz, to jest tak, wchodzimy do reaktora jądrowego, nie? To jest mniej więcej ten klimat. No to jeżeli dasz im jednoosobowe pokoje, odpoczną, zregenerują się, wrócą na kolację z uśmiechem naładowani. A w momencie, gdybyś miał ludzi, dla których kasa jest priorytetem, to miałbyś tak zwany smród w rozmowach korytarzowych, bo zaczęliby gadać, że kurde drogie te wyjazdy, 4-5 koła za weekend i tak dalej, Okej. kurde, daliby 2-osobowe pokoje, to byłoby parę stówek taniej. I sieją ci ferment, nagle inni być może też zacznie im to zwyczajnie przeszkadzać i też będą myśleli już kategoriami nie ochrony swojej energii, snu, komfortu, tylko jak największych oszczędności, więc mówiąc wprost, ja nie chcę budować usług i produktów dla takich osób, więc jeżeli żyjemy jeszcze w wolnym kraju, to po prostu świadomie podejmuję decyzję, że pewnych klientów nie będę obsługiwał i będę budował tak ofertę, żeby ona dla nich była niedostępna, za droga, nieosiągalna, a nawet jeżeli jakimś cudem wezmą kredyt i będzie ich na to stać, to na etapie selekcji albo przed wejściem to wychwycimy, albo wychwycimy to w trakcie, bo selekcja nie trwa na początku. Selekcja trwa cały czas. Jeżeli zrobisz cokolwiek, co jest niezgodne z systemem wartości loży, z kodeksem loży, do którego będziesz miał normalnie w tym nadchodzącym sezonie dostęp, bo to będzie wyraźnie spisane, pokazane i tak dalej, to żegnamy się. Jakby nie ma litości. Nie? To nie jest kurczę e-commerce, gdzie masz 14 dni na zwrot i jakoś to będzie. No nie, jak już wchodzisz do środka, to z pełną odpowiedzialnością, że albo akceptujesz to, jak ta społeczność działa, a jak nie akceptujesz, no to zapraszamy z powrotem na wolny rynek i wróć za parę lat, jak będziesz po prostu w innym miejscu. I tyle. Mhm. Okej. A jest jakaś organizacja, na której się wzorujecie, jeżeli chodzi o tą lożę? Wiesz co, no na pewno, znaczy powiem ci jako ciekawostkę, jest organizacja, na którą trochę patrzę pod pewnymi względami, to nie powiem, że nie, no bo też tutaj nie chcę udawać, że wymyślamy koło na nowo i w ogóle. Na przykład Corporate Connections. Mhm. Przynajmniej na październik 2023, wiesz jaka tam jest składka roczna? 250 000. I minimum 100 milionów przychodu. Mhm. To się być może zmienić, więc nie traktujcie tego jako wyrocznie już na zawsze, bo to może ewoluować tak jak ewoluowało również u nas. Patrzę sobie na organizacje, które są w Stanach Zjednoczonych. Patrzę na takie kluby biznesu, które często skupiają na przykład old money, Mhm. czyli stare pieniądze, które są dziedziczone z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Jest taki fajny kanał, zresztą nie będę go tutaj podawał. Jak będziecie chcieli, to napiszcie do mnie na priv, to wam podam, bo nie chcę za bardzo ułatwiać życia potencjalnym konkurentom. Jest taki fajny kanał, który opisuje właśnie, w jaki sposób wygląda życie ludzi z kategorii old money, new money, czym oni się w ogóle różnią na poziomie zachowania, ubioru, aktywności, sportu, który w ogóle uprawiają. Na tym kanale są również opisane różnego rodzaju takie kluby biznesowe, które potrafią istnieć nawet po 100 lat albo więcej. I to jest dla mnie inspiracja. Chyba kojarzę nie? ten kanał, no. I ja myślę o Loży Kapitalistów właśnie w takim horyzoncie czasowym, żeby to było po prostu coś, w czym dojrzali i skuteczni przedsiębiorcy będą jeszcze bardziej rozkwitać, no bo to jest taki, można tutaj na grząski grunt, no ale dobra, trudno, nie? Wiesz, to jest taki z mojej perspektywy dylemat, który być może jest nierozwiązywalny, więc
Przyjmijmy, że nie zajmuje stanowiska, ale ono trochę wybrzmi. Co lepiej jest zrobić? Wziąć 10 bezrobotnych nie mających pojęcia o biznesie i dać im 20 000? Czy wziąć jednego przedsiębiorcę, który ma track record, ma wyniki i potrzebuje 200 koła na nową linię produkcyjną? Co da większą wartość? Co wygeneruje być może więcej miejsc pracy, długofalowych miejsc pracy, dobrze opłacanych miejsc pracy? Ta konkretna linia produkcyjna u tego doświadczonego przedsiębiorcy, na którym się skupimy, żeby rósł, czy to, że 10 osobom, które po prostu spełniają parametry we wniosku, damy siano, żeby kupili sobie MacBooka? Oczywista linia, tak? Ja postaram się ja wolę na to nie odpowiadać. Niech Mhm. każdy odpowie sobie sam. Natomiast ja głęboko wierzę w to, że my naszą pracą pomagamy tym właśnie przedsiębiorcom, którzy chcą zbudować linię produkcyjną. Cokolwiek ta linia produkcyjna w ich przypadku znaczy. Czy to jest wiedza podatkowa, finansowa, czy to jest wiedza a propos fundacji rodzinnych, wiedza a propos zdrowia, ochrony własności intelektualnej, różnych rzeczy, ponieważ też robimy i będziemy robili coraz więcej webinarów z zewnętrznymi ekspertami, z takimi troszeczkę ekskluzywnymi webinarami tylko i wyłącznie dla członków loży. Więc ja chcę zadbać o tych, którzy już rozkminili pewne rzeczy, bo głęboko wierzę w to, że to oni są w dużym stopniu gałęzią, na której siedzi cała gospodarka. I o nich jakoś szczególnie zbyt wiele osób nie dba w naszym kraju. Troszczą się wszyscy o wszystkich, Tak. robią strajki, blokują ulice i tak dalej, a ci ludzie, którzy generują najwięcej PKB, no nie wychodzą na ulicę, bo oni są zajęci robieniem swoich Nie firm. mają Więc jeżeli czasu, ja tak. swoją robotą mogę chociaż odrobinę im pewne rzeczy ułatwić, uprzyjemnić, umilić, mówię ja, ale mam na myśli oczywiście Bartosza, mam na myśli Kamilę, która jest głównym opiekunem Loży Kapitalistów, to ja chcę się skupić po prostu na nich, a wszystkich pozostałych to poza tym ci ludzie, oni musieli przejść dokładnie tą samą drogę, którą przechodzą początkujący. No jak zaczynasz grać w piłkę, to fajnie, że masz aspiracje i marzenia, ale nie bierzemy cię od razu do reprezentacji Polski. Najpierw musisz swoje odstać w kolejce, wydreptać swoje na boisku przez 5, 10, 15 lat i jak będzie po drodze wszystko ok i nieprzewidywalna ręka losu nie zmiecie cię z planszy, no to być może dołączysz do Loży Kapitalistów. Ale wszystko w swoim czasie, na spokojnie. Tak samo jak ze świętem kapitalizmu. Jak cena biletu cię przeraża, to nie jest event dla ciebie. Aż tak proste. Mhm. Fajne. Widzę, że to jest dużo większy projekt niż myślałem, że jest. Ja po raz pierwszy chyba w ogóle tak Mhm. obszernie o tym mówię gdziekolwiek poza jakimś takim naszym wewnętrznym kręgiem loży, gdzie tam jakby lożowcom siłą rzeczy o pewnych rzeczach opowiadamy i pewnie będziemy mówili coraz więcej. Ale tak, no to tak. No. Duże aspiracje. Fajna rzecz. Sprawdzam, nie? Mhm. Jasne. Adrian, chciałbym przejść do takiego tematu rozwoju. Trochę znowu porównując ciebie do tamtego Adriana, który mam wrażenie robił pierwsze wywiady przykładowo właśnie z Rafałem Mazurem, bo ten tak pamiętam, bo on jest taki kontrastowy bardzo, bo wtedy byłeś bardzo takim humble człowiekiem, który wchodził, obserwował, uczył się od ludzi. Dzisiaj, wchodząc do pokoju, mam wrażenie, że ciężko by było cię nie zauważyć. Nie mówię, że dalej nie Taki czerpiesz z kwadratowy, ludzi. Taki, no już trochę jesteś wbity, no, nie powiem. Ale swoją osobowością, swoją chyba charyzmą, już można powiedzieć, po prostu nie jesteś przezroczysty. Pytanie, jak to zrobiłeś, jak się zbudowałeś? Ja mam taką teorię, że na samym początku, żeby w ogóle zacząć swój rozwój, to trzeba totalnie właśnie zbić swoje ego, ale nie zbić na zasadzie, że je wykasować, bo tego się nie da zrobić, tylko że zacząć je kontrolować. Pytanie, czy się z tym zgadzasz i czy od tego byś zaczął? Jak to u ciebie się odbywało? Jako pierwsze powiem ciekawostkę, że jak wchodzimy w totalnie nowy krąg ludzi, to ludzie myślą, że ja jestem introwertykiem, a moja żona jest ekstrawertykiem. Ona jest taka bardzo serdeczna, bardzo ciepła, bardzo życzliwa. Tak na marginesie, ja lubię o sobie myśleć, że też taki jestem, nie? Czasami. Ale to wynika z tego, że ja bardzo świadomie wchodząc w nowy krąg ludzi, więcej na początku się przyglądam, słucham, patrzę jaka jest dynamika grupy, kto jest alfą, kto chciałby być alfą, kto jest błaznem i tak dalej, bo to mi daje pewnego rodzaju po prostu wiedzę, nie? Więc to nie jest tak, że ja od razu, wiesz, teraz wchodzę i tam charyzma, siema, dobra, słuchajcie, to będzie tak, nie? Ty siadasz tu, ja na szczycie stołu, wiadomo,
pomimo, że nie jestem gospodarzem, ale jestem hamem, więc wybaczycie mi. No nie, nie robię tak, nie? Tylko raczej na spokojnie, bo też ja już się nauczyłem przez te wszystkie lata, że dobrze jest być stonowanym i wyważonym, dopóki tam nie odpalicie wrotek, jeżeli chodzi o taką, już, że jest jasna konwencja, że okej, teraz się bawimy, teraz jest karaoke, teraz jest muzyka, teraz jest rozrywka, to warto jest być takim wyważonym i stonowanym, bo nie wiesz, kto kim jest na tej, powiedzmy, szachownicy życia, nie? Więc lepiej okazywać pewnego rodzaju taką, uważam, pewnego rodzaju towarzyską pokorę, być ciekawym drugiego człowieka, dopytywać, interesować się, poznawać drugą osobę. Tym bardziej, że wciąż mam wrażenie, na większości spotkań towarzyskich jest bardzo rzadko spotykanym zwyczajem jest w ogóle zadawanie pytań. Tylko po prostu jest mówienie dla mówienia. Stoisz w blokach startowych, aż ktoś postawi kropkę tylko po to, żeby nagle bez ładu i składu samemu coś powiedzieć, w ogóle się nie odnosząc do tego, co ktoś powiedział. Oczywiście to nie jest reguła, nie jest tak zawsze, ale przez to, że prowadzę wywiady, no to z automatu nauczyłem się pewnej formy ustrukturyzowanej rozmowy. Nawet teraz, jak u ciebie jestem, no to zwróć uwagę, jaki jest poziom kultury tej rozmowy. Zadajesz pytanie, milkniesz, ja mówię, czekasz, aż postawię wyraźną kropkę. Jak ją stawiam, odnosisz się do tego, zadajesz kolejne pytanie, no to jest naprawdę piękny warsztat prowadzącego, więc szacunek dla ciebie za to, nie? Natomiast to są warunki na swój sposób laboratoryjne, sterylne. To jest zupełnie inny poziom rozmowy niż to, co doświadczasz na większości spotkań towarzyskich, gdzie ludzie nie mają w zwyczaju zadawania pytań, tylko raczej przerywanie sobie, przekrzykiwanie i tego typu rzeczy. Dlatego też ja się wolę nie odzywać, bo ja nie chcę się babrać w komunikacyjnym błocie, nie? Bo się ubrudzę tylko po prostu czekam, jak ktoś mnie zapyta, odpowiem, jak się zrobi cisza, to coś zapytam, to w ten sposób bardziej działa. A to, że tak mocno zmieniła się moja osobowość, to w niektórych sytuacjach ego było hamowane, żeby był pewnego rodzaju kontakt z grawitacją, ale w niektórych sytuacjach, to używając metafory, ego jako silnika, to wciskałem gaz do dechy na zasadzie tak, to teraz zobaczycie, nie? Jedziemy z koksem i wam udowodnię, że się mylicie. Więc uważam, że zbyt często w różnego rodzaju dyskusjach ego jest nacechowane pejoratywnie, a ego jest narzędziem, po prostu. Jak się go całkowicie wyzbędziemy, no to kurde, to nie wiem, co się stanie z naszą skutecznością, nie? W ogóle jakby z naszą osobowością, z naszym jestestwem jako ludzie, ja się go nie chcę wyzbywać. Ja z moim ego się zaprzyjaźniłem, wiem już mniej więcej, kiedy ono zaczyna trochę za bardzo szaleć i trzeba tam je tak lekko, wiesz, przez potylicę, a są momenty, kiedy po prostu spuszczam je ze smyczy i mówię idź i rób swoje, nie? Bo wiem, że to jest, że to jest dobry moment. Skąd to wiem? Znowu, intuicja, flaki, ale czasami się pomylę. Jak się pomylę, to otrzepię się. Przeproszę, kogo trzeba. Jestem tylko człowiekiem, więc nie będę udawał nieomylnego, bo jeżeli próbowałbym być nieomylny, to nic bym nie próbował. Nic bym nie robił, nie testowałbym, nie eksperymentowałbym, nie podważałbym statusu quo, nie robiłbym sprawdzam, bo za bardzo bałbym się utraty tego statusu, że on to ma, nie wiem, zawsze rację. Nie chcę mieć zawsze racji. Ja chcę się po prostu dobrze bawić, nie? A co będzie wypadkową tego, czego się przy okazji nauczę, jakich wspaniałych ludzi po drodze poznam, to jest po prostu już moje, to jest zupełnie inna sprawa, więc to, że teraz się zachowuję trochę inaczej i jest tej pewności siebie pewnie odrobinę więcej, albo tona, to wynika z bardzo prostej rzeczy, którą jest ciężko przeskoczyć. Pewnego rodzaju track record. Jeżeli zrobiłeś rzeczy, o których siebie sam byś nigdy nie posądzał, że będziesz w stanie zrobić, że stałeś się wartościowym członkiem jakiegoś zespołu, że masz fajnych wspólników dookoła siebie, że ludzie, z którymi bezpośrednio pracujesz, na pewno cię szanują, może nawet trochę lubią. Super. Do tego po prostu budujesz rzeczy, które służą innym. I oczywiście, ja wiem, że to też łatwo jest umniejszyć, bo to są często takie rzeczy bardzo mocno takie nienamacalne. To nie jest jeszcze fabryka, to nie jest jeszcze zbudowanie osiedla, to nie jest jeszcze wynalezienie jakiejś nowej technologii, czy jest komercjalizowanie. Natomiast ja nie będę się napinał i rywalizował z czyimś rankingiem postrzegania świata. Ja rywalizuję tylko i wyłącznie ze swoimi możliwościami, predyspozycjami i marzeniami. Więc biorąc pod uwagę moje tło i skąd pochodzę, to miejsce, w którym jestem w tej chwili i tak mnie napawa wystarczająco dużym szczęściem i wdzięcznością, że w ogóle byłem w stanie tutaj się doczłapać i fajnie, niech to po prostu, jak to było w tym fragmencie na YouTubie, niech to się trzyma i dobry przekaz leci.
Nie wiem, czy kojarzysz taką scenkę z takim młodym chłopakiem o śniadajcerze, który jakiegoś Nie. wywiadu udzielał na YouTubie. Myślę, że niektórzy widzowie to skumają, jeżeli w ogóle dotrwali do tego momentu. Więc po prostu jakiś tam track record, który też się świadomie staram coraz bardziej powiększać, budować. Poświęcanie ogromnej ilości czasu na edukację, ale też taka zdrowa pewność siebie, że jak widzisz, ile wkładasz pracy w swój rozwój i potem się zderzasz z innymi ludźmi, którzy próbują innych przekonać o swoim statusie, o swojej pozycji, a ty w tym akurat konkretnym towarzystwie nie musisz mówić nic, bo i tak wszyscy go znają, to jest takie fajne, miłe po ludzku i znowu krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, więc jak ja jestem w towarzystwie, to zawsze staram się robić coś, co może brzmieć aż skrajnie pragmatycznie, ale taki jestem, więc tutaj nie będę udawał jakiegoś innego gościa. Patrzę sobie w towarzystwie, kto jest najsilniejszą jednostką. Dosiadam się do niego. Chcę go poznać. Chcę zrozumieć, jak działa jego umysł, co jest w nim wyjątkowego, co zrobił w swoim życiu ciekawego, jakie ma pasje, zainteresowania, bo jest duża szansa, że od takiej osoby coś mogę zaczerpnąć. No a jak ktoś jest na innym etapie rozwoju, no to tak jak że nie wszystkich zaprosimy do loży kapitalistów, to nie ze wszystkimi muszę być znajomym, nie? I tyle, nie? Tak samo wiem, że dla niektórych ludzi ja jestem za krótki, jestem na jeszcze zbyt wczesnej fazie rozwoju, mam jeszcze za mało do zaoferowania, za mało do powiedzenia i ja to też akceptuję. I czy to oznacza, że powinienem rozpaczać, że z każdym powinienem mieć możliwość porozmawiania? No właśnie nie. Na tym polega piękno tej gry, że zawsze jest kolejny boss do pokonania, a tym bossem może być właśnie to, że jak chcesz, żeby twój network stał się dużo bardziej wartościowy, no to pierwsza rzecz, spoglądasz w lustro i myślisz sobie, kurde, co zrobić, żeby samemu stać się silniejszą osobą, nie? Mhm. W ogóle wiedziałeś, dlaczego lustra są w windach? Kiedyś o tym czytałem, że w początkach swojej historii ludzie panikowali w windach, a lustra wstawili po to, żeby mieli zajęcie. Tak, to znaczy z tego, co mi się wydaje, co też czytałem o tym fakcie gdzieś, to chodziło o zabicie właśnie czasu. Tak Tak. samo jak Uber ma mapkę i tą Tak. mapką rozwalił psychicznie taksówki, które nie wiesz, czy jedzie, Tak. nie wiesz, czy już jest, za ile To będzie, jest tak czy zwana podchemia- eliminacja tak. niepewności, Tak. chyba z perspektywy ekonomii behawioralnej. Pewnie Kamil Kocioł by mnie tutaj jakoś tam poprawił, bo to ma jakąś pewnie swoją dziwną nazwę, jak wszystko, co wymyślają, no może nie wszystko, jak wiele rzeczy, które wymyślają naukowcy, ale jeszcze a propos eliminacji niepewności, to taka dygresja, jak w zeszłym roku przechodziłem operację przegrody nosa, żeby lepiej oddychać, no to był jeden z najpiękniejszych hajów, które miałem w życiu. Oczywiście jedyny legalny w szpitalu, miałem środki przeciwbólowe podane i to było w ogóle, miałem znieczulenie miejscowe, więc ja byłem totalnie przytomny podczas ale operacji. głupiego Jasia ci podali, tak? Chyba tak, nie? No, jakąś tam kurczę Mhm. mieszankę, która mnie tak wyluzowała, że mówię, Jezu, tak się można czuć? Niesamowite. Za ile? Tak, weź tam subskrypcję jakąś. Tak. I jak mnie zawieźli na stół operacyjny, to położyli mi taką płachtę materiału na twarzy z takim otworem na usta i nos, żeby mogli tam się do nosa w ogóle dostać podczas operowania go i żeby mógł swobodnie oddychać. I mówię do tego lekarza, bo to był mój znajomy, mówię, Robert, tylko mam taką prośbę, mów mi procentowo, na jakim jesteśmy etapie. I teraz wiesz, trochę się tym flexuję, że wiesz, pomimo bycia naćpanym, to gdzieś tam ta żarówka a propos ekonomii behawioralnej cały czas migała i mówiła, Adrian, powiedz mu, żeby zmniejszył twoją niepewność, żeby zmniejszył niepewność, żebyś kontrolował czas, nie? A Robert tak już stoi z tymi narzędziami i tak patrzy na mnie i mówi, a po co ci to? Ja mówię, później ci wytłumaczę, po prostu mów mi procentowo, na jakim jesteśmy etapie. I on tam zaczął, tam, wiesz, w dół to młotek, nie? I tam jedzie z koksem i pomimo, że no jednak ja czułem tą jego siłę, no bo jednak musiał tam powyłamywać jakąś tam kość czy coś, no to te substancje rozluźniające powodowały, że tętno spoczynkowe, jakby wiesz, gość mi coś tutaj ciosa w nosie, a ja sobie po prostu leżę, a ja był w sanatorium, nie? I on mi mówi, no mamy 20%, po paru minutach 40%, 60%, 80%, 100%. Zabieg trwał 20 minut, 25 może. Tego samego dnia w ogóle wychodziłem ze szpitala i tego samego dnia jeszcze miałem już minimalną, ale miałem przepustowość w nosie. Gdzie ludzie pamiętając przegrody nosa z 15-20 lat, to mają 2 Miesiąc. tygodnie horroru albo nawet miesiąc No. po operacji, więc zajebiście w ogóle, że żyjemy w czasach, w których medycyna się tak rozwija. Tak, ale to już chciałem to skomentować jeszcze jedną rzecz. Nie, tego nie mów, bo tu będzie przejebane. Nie, tego. No, więc operacja Mów, nie była... hamuj się.
Nie, powiedziałem, że medycyna się znakomicie rozwija, a potem jakoś tak, wiesz, odpryskiem tego jest, że 2 lata jesteśmy zamknięci w domu, nie? Ale dobra, no tak, no tak. Wszystko ma swoją tak, Cenę. cenę i drugą stronę i tak dalej, ale nie wchodźmy w to za bardzo. No więc to tak w kontekście właśnie zmniejszania niepewności, że tą wiedzę wykorzystałem właśnie podczas tej operacji, którą przez to pamiętam dużo lepiej, bo pamiętam ten moment, jak on do mnie mówił, 20, 40, po prostu wiesz, czułem, że się zbliżamy do linii mety, jak tylko powiedział 100, to po prostu tam do koktajlu tego, co już mi krążyło w krwiobiegu, jeszcze dorzuciła się pewnie dopamina, serotonina i tak dalej, więc w ogóle po prostu było błogo, ale największą wadą tej operacji było to, że mi kazał zgolić brodę, bo może być dużo krwi, że no tam wiesz, wejdzie w ten włos, że się zalepi i tak dalej, że takie niehigieniczne. Na szczęście tej krwi dużo nie było, a ja bez brody wyglądam naprawdę źle. No więc Robert, jak to oglądasz, zresztą ci to mówiłem, nie? Każdy tak myśli. Ostatnio z Leną Mitkową mieliśmy tutaj odcinek a propos brandingu i po takiej analizie podcastów w Polsce Lena powiedziała: Szymon, jedną rzecz wystarczy, że zrobisz, będziesz totalnie się wyróżnisz. Zgól brodę. Wszyscy podcasterzy mają brodę. Każdy jeden. Czekaj, Każdy jeden. biznes Bisnia nie ma. On nie ma. Middleton jest zawsze oglądał, ale no, jakby nie jest chyba typowo podcasterem. Tak, no. Ale jakbyś sobie zrobił przegląd, to widziałem analizę, widziałem preskę na ten temat. Dosłownie. Ktoś to analizuje? Tak. Jezu, to jest okej. Tak. Niesamowite. To było bardziej w formie żartu, ale tak, znalazł się taki slajd. Czyli jak dobrze zrozumiałem a propos tego, tej pewności siebie, to dzisiejsza twoja pewność siebie bierze się przede wszystkim z dowodów, jakie masz o sobie, co jest bardzo mi się pokrywa z opiniami wielu ludzi, którzy no, też widzę, że urośli bardzo mocno i świadczy też o takim nastawieniu na rozwój i dużej samoświadomości i rzeczywiście opanowaniu tego ego, moim zdaniem, tak? Wiesz, jak na osiedlu grasz z kumplami w piłkę i zdobyłeś już kilkadziesiąt czy kilkaset bramek i podczas podziału drużyn jesteś zawsze wybierany jako jeden z pierwszych, no to czemu nie masz być pewny siebie? No, masz dowody na to, że ogarniasz ten konkretny wycinek rzeczywistości. Oczywiście w innej materii, typu, nie wiem, geografia, historia, patrząc na czasy szkolne, możesz być absolutnie tragiczny i tam już nie będziesz taki aż ura bura, król podwóra, no ale jeżeli masz w czymś dowody swojej skuteczności i do tego potrafisz tą wiedzę, siłę, ekspertyzę, którą masz w danym temacie jeszcze przelać na to, żeby kogoś innego zainspirować, żeby do kogoś innego wyciągnąć rękę, pomóc. Tutaj wierzę takie fajne powiedzenie, że świeca, która zapala inną, nic nie traci. No to jeżeli w ten sposób postępujesz, to ta pewność siebie jest naprawdę zdrowa. A jeżeli swojej pozycji, siły i kompetencji używasz, żeby komuś umniejszyć, żeby samemu się jeszcze bardziej wybić, no to jesteś po prostu toksycznym świrem, który widocznie jeszcze nie osiągnął pewnego poziomu dojrzałości i trzeba z tobą zwyczajnie jechać, nie? Przy najbliższej możliwej okazji. A jeżeli pomagasz innym i dajesz im też szansę się zainspirować, podnieść, wzmocnić ich, no to super, nie? Keep going, nie? Ludzie, w których strach budzą osoby skuteczne, to są często ludzie słabi, nie? I też tutaj bardzo taką widzę wyraźną mechanikę, o którą słyszałem od wielu osób, że takiego typowego hejtu nigdy nie usłyszysz od osoby, która pod kątem osiągnięć jest wyżej od ciebie. Bo ona też to kuma, że jesteś na pewnego rodzaju drabinie i raczej do ciebie wyciągnie rękę, żebyś tych szczebli przeskoczył szybciej o kilka do góry niż wolniej, a najczęściej no to tak, przepraszam za może mało eleganckie słowo, ale najczęściej no, szczekają ci, którzy już zawiesili na kołku swoje marzenia i teraz próbują jeszcze zrobić co w ich mocy, żebyś ty zrobił to samo, żebyś dołączył do ich bagienka. Nie? Ta racjonalizacja poddania się, tak? No, dokładnie, nie? A ja wolę robić, sprawdzam, nie? Spoko. Jeszcze chciałem zapytać o twój kanał i twoje przygotowania, bo to już z takiej bardzo technicznej mojej ciekawości. Masz dosyć duże doświadczenie już w tych rozmowach z ludźmi niezłego kalibru, więc masz to totalnie obcykane. Pytanie, jakie ty masz podejście do przygotowywania się do tych rozmów? Ja zauważyłem, że wasze ostatnie wywiady, im dalej po prostu w las, im młodsze wywiady, tym to przygotowanie mam wrażenie, że jest po prostu coraz mocniejsze, jest po prostu żyleta. I pytanie, czy to jest tak, że
nie wiem, ktoś ci robi wstępny research już, czy to jest tak, że ty się sam do tego przygotowujesz, czy w ogóle Mhm. da się zrobić dobrą rozmowę bez takiego przygotowania gruntownego? Bo no, ja podchodzę do tego bardzo mocno. Ja mam tyle tematów do ciebie, że moglibyśmy rozmawiać z 2 dni i mógłbym to podrążyć. Masz to łóżko jeszcze jedno? Tak, jakieś się znajdzie. Jest piętrowe jeszcze. Pracownicze. Super. Tak, więc jakie ty masz podejście do przygotowania? Faktycznie na samym początku robiłem to bardziej samodzielnie. Teraz jestem już na takim bardziej etapie, że jest researcher, który przygotowuje informacje, natomiast zaznaczam, że nie zawsze, raczej na jakieś takie moją specjalną prośbę, bo też ma inne zadania, które wykonuje w sposób bieżący, ale dużą robotę robi nam to, że mamy tak ułożony proces i tak zbudowany brief, że bardzo dużo informacji dostarcza nam sam gość. A trzecia rzecz, która no, dla osób, które dopiero zaczynają działać w tym fachu, no to pewnie z jednej strony będzie oczywista, z drugiej strony może być smutna, bo wiem, że jako ludzie mamy tendencję do szukania zawsze magicznej pigułki. Natomiast u mnie już bardzo mocno gra z jednej strony doświadczenie, no bo jak zrobisz coś ponad 800 razy i nie robisz tego po tym czasie chociaż odrobinę dobrze, to jest naprawdę coś niepokojącego z twoim tempem nauki, nie? Naprawdę coś niepokojącego. Więc u mnie to już zaczyna wchodzić troszeczkę doświadczenie, a druga rzecz, która uważam, że nie wiem, czy można jej się nauczyć, nie potrafię stwierdzić, ale nigdy nie chcę mówić czegoś na pewno. A druga rzecz jest, uważam, jeszcze ważniejsza, mianowicie ja szczerze lubię swoją robotę, ja szczerze jestem zainteresowany drugim rozmówcą. Jak już z kimś siedzę w jednym studiu to dlatego, że chcę zrozumieć jego firmę, branżę, historię, marzenia, plany. I jak zrobisz ten zlepek z jednej strony tego doświadczenia, z drugiej strony odrobiny researchu, a z trzeciej strony tego, że po prostu w pewien sposób otwierasz biznesowe serce na drugiego człowieka i chcesz naprawdę poznać jego historię i tą historię pokazać innym, żeby też mogli czegoś się z niej nauczyć, no to mieszanka tego powoduje, że potem jest efekt właśnie taki, a nie inny, bo tą ciekawość słyszysz w czyjejś ciszy i skupieniu, nie? Jak się rozmawia z drugą osobą. Wydaje mi się, że ty na przykład, że chyba to w sobie masz. Trochę znamy się krótko, żeby mógł to stwierdzić jednoznacznie, ale jako gość czuję, że nie próbujesz tego wywiadu odbębnić i do widzenia, tylko że płyniemy trochę sobie tą rzeką i ogranicza nas tylko i wyłącznie po prostu czas, który mamy, a twoje przygotowanie, liczba notatek tylko i wyłącznie potwierdza moje przypuszczenia, że prawdopodobnie masz do tego po prostu dryg. A zdarzało mi się uczestniczyć w rozmowach, w których ktoś miał gigantyczny poziom stresu i go nie winię, bo też każdy z nas ten stres trochę inaczej nim zarządza. U każdego z nas trochę więcej czasu lub mniej musi upłynąć, żebyś tym stresem nauczył się zarządzać w tym konkretnym kontekście. Natomiast czym innym jest stres, a czym innym jest mechaniczna rozmowa, gdzie ktoś ma przygotowane 5 pytań, pyk, cyk, myk, do widzenia do domu, mam odhaczone, wezmę sobie tego Pokemona Gorzyckiego na miniaturę i tam może parę wyświetleń wpadnie, nie? No więc u mnie to się bardziej właśnie zasadza na tych elementach. Okej. Nie powiedziałem niczego, czego nie wiesz. Tak, tylko nie zawsze jest tak, że musisz coś... Powiem jedną rzecz, której na kamerze nie widać, bo wycinamy to. Ja dla naszych gości na planie zdjęciowym jestem, mówiąc nieskromnie, uważam, że jednym z najlepszych opiekunów, jakiego mogliby sobie wymarzyć. Jestem wyrozumiały, troskliwy, serdeczny, ciepły, pomocny. Bardzo jestem aktywny w rozmowie, podpowiadam, pomagam ustrukturyzować odcinek z racji tego, że już mam jakieś doświadczenie, więc jeżeli widzę, że ktoś niekoniecznie jest wirtuozem precyzyjnego wyrażania swoich myśli, to pomagam mu te myśli ułożyć tak, żeby to naprawdę miało ręce i nogi, ale też uprzedzam, że jak w trakcie nagrania będzie używał za dużo żargonu, będzie lał wodę, będzie teoretyzował, będzie kręcił się w kółko, nie będzie mógł dojść do puenty, będzie robił dygresję do dygresji, odpływając od głównego nurtu pytania, to będę robił cięcie, będę dawał ci feedback, będę przerywał. A jeżeli przyłapię cię na tym, a w tym roku zdarzyło się to 3 razy, a jeżeli przyłapię cię na tym, że jakimś cudem przez nasz brief przeszedłeś, przez rozmowę z Judytą przeszedłeś i znalazłeś się w studiu, a jesteś hochsztaplerem, który nie ma pojęcia większego o tym, co mówi, ale napina się, że
danie wiadomo co i że tutaj pod kątem wiedzy nakryję czapką tego czy tamtego, który już u nas w programie był, to jeżeli w trakcie rozmowy ja nakryję cię, że ty naprawdę nie ogarniasz, to przerywam wywiad. I w tym roku zrobiłem to 3 razy. Wow. 3 razy i tam przedstawiam, jakie są możliwości, których już zdradzać nie będę, Mhm. bo to już jest trochę za bardzo nasza kuchnia, ale przerywam wywiad i albo w lewo, albo w prawo. I ani jedną, ani drugą opcją nie jest możliwość kontynuowania za 5 minut. Nie. Możliwości są inne, ale w tym roku 3 razy przerwałem wywiad i ten wywiad się nie ukazał, bo z mojej perspektywy był po prostu za słaby. Mhm. Mega. Wszystko przed tobą, panie. W ogóle się nie spodziewałem No, tego. tego nie mówimy, tego nie widać, bo Mhm. to jest takie, wiesz, troszeczkę, to są takie sytuacje właśnie trochę, Mhm. które wymagają gotowości do konfrontacji, ale gdybym tej gotowości do konfrontacji nie miał, to bym zaakceptował to, że ktoś Miałki po prostu odcinek. jest miałki odcinek, że leje wodę i tak dalej. I znowu, jakbym miał tą gotowość do konfrontacji od samego początku, to pewnie więcej odcinków bym ubił w ten sposób, ale ja też do tego musiałem dojść. Też kiedyś nie miałem śmiałości, żeby nagle osobie starszej o 10 czy 20 lat powiedzieć: ty gadasz jak potłuczone, w ogóle nie rozumiem, kurczę, co ty mówisz, ty weź iść najpierw, nie wiem, właśnie do logopedy, do trenera głosu, albo w ogóle naucz się mówić, bo po prostu coś tam, kurczę, dukasz, wymachujesz tymi swoimi tytułami, rzekomymi osiągnięciami, które pewnie dowieźli twojej wspólnicy, a nie ty, a ciebie po prostu wypchnęli jak takiego jakiegoś, kurczę, nie wiem, nie do końca rozgarniętego młodszego brata, żebyś ty tam u nas wystąpił, jakby nie ma nagrania, jakby siemanko, nie, koniec. Mhm. Zrobiłem takie coś pewnie wiele razy wcześniej, gdybym miał obecną pewność siebie, że jej nie miałem, no to niektóre po prostu odcinki przeszły, a też nie chcę robić czegoś na zasadzie cancel culture, że nagle jakiś wywiad usunę, bo coś tam. No nie, jakby te wywiady też są pewnego rodzaju świadectwem i dowodem mojego rozwoju, naszej transformacji Tak. jako kanału i patrzę, i pomimo, że niektórych z nich się wstydzę i nigdy nikomu nie powiem, które to są, bo wie o nich tylko i wyłącznie mój wspólnik, ewentualnie moja żona, to pomimo, że niektórych z nich się wstydzę, to nigdy publicznie nie powiem, które to są. Po Mhm. prostu patrzę na nie z tą samą wdzięcznością, jak patrzę na najbardziej zajebiste odcinki, które zrobiliśmy, bo każdy z nich dołożył swoją cegiełkę, nie? No tak. Wygrywasz albo się uczysz. Mhm. Tylko, nie? Mhm. Okej. Jakbyś mógł powiedzieć o takich momentach, które, czy w ogóle często bywają takie momenty, czy je pamiętasz, w których, nie wiem, miałeś totalny fuck up właśnie ze swojej strony, zadałeś pytanie, gdzie, nie wiem, rozmówca się wkurwił po prostu, albo nie wiem, albo nastała tak dziwna cisza, że stwierdziłeś, że to ty nie wysiedzisz w odcinku. Bywają takie sytuacje? Była jedna taka sytuacja, gdzie zrobiło się bardzo niezręcznie z tego powodu, że zadałem pytanie w sposób za mało poważny, w sposób taki, który mógł zostać odebrany jako taka dziecinna ciekawość tematem, który wymaga pewnej powagi i zadumy. Jakby stosunkowo łatwo ten wywiad będzie namierzyć, ale ja też się tego nie wstydzę, no bo mówię, ja nie jestem jakimś gościem, który zawsze wie, co powiedzieć. W większości przypadków wiem, nie? Ale zdarzają się sytuacje, jak na przykład to, że kiedyś w poprzedniej firmie pomyliłem publicznie płeć klienta, nie? No, było gęsto przez chwilę. Wow. Ale wracając do wątku, żeby nie popaść w dygresję, to raz była taka sytuacja z jednym gościem, gdzie wiedziałem, że służył w siłach specjalnych, no i wiesz, ledwo przybiliśmy piątkę, ja już się go pytam, ile osób zabił, nie? No, Okej. nie był to największy... Nie kupił żartu. No, W sensie... wytłumaczył mi, że wiesz co, Adrian, mogłeś tego nie wiedzieć, tak wiesz, zrobiło się przez chwilę gęsto, ale na zasadzie takiej, że było niezręcznie, a nie, że agresywnie, było niezręcznie. On mówi, wiesz, mogłeś tego nie wiedzieć, ale my nie rozmawiamy o tego typu sytuacjach z innymi ludźmi, a na pewno nie poza naszego świata, nie? Mówię, okej, przyjmuję. Okazało się, że to tak nie do końca jest prawda, bo poznałem innych ludzi z tego świata, którzy mieli trochę inny stosunek do tego typu zdarzeń i opowiadali o tym, o po prostu sytuacjach, które miały miejsce, nie? Więc nie wiem, czy to jest reguła tego świata, czy to była kwestia bardziej tego konkretnego przypadku, ale na potrzeby twojego pytania to tak, to było takie zdarzenie poza kamerą oczywiście, gdzie tutaj wyraziłem przesadną ciekawość po prostu światem mojego gościa, byłem za mało delikatny w sprawie, która wymaga, uważam, największej delikatności i to było niewłaściwe, to było zbędne, to było niepotrzebne i Okej, ale miałeś świadomość, że ten człowiek na pewno kogoś zabił, tak? To nie było tak, że to był taki... Że... Wiesz, mówimy o hurtowej ilości, nie? Okej.
No podobno też w więziennym środowisku jest tak, że też o pewnych tematach rozmawia się tylko wewnątrz, a nie na zewnątrz, chociaż są różne podejścia do tego. Z tego Tak, co... no znowu, kumam to, że różne zamknięte społeczności, czy to jest wojsko, czy to jest więzienie, czy nieopatrznie w tej trójce znalazła się loża kapitalistów, czy to jest loża kapitalistów, ona też jest hermetyczna na swój sposób, Świetne towarzystwo. też jest pewnego rodzaju poufność, też pewne rzeczy nie wychodzą poza ten krąg i członkowie wiedzą, że jeżeli te informacje wyjdą i będziemy mieli dowody, kto te informacje wypuścił, wylatuje z loży po prostu. No, więc no, co środowisko to jest inny rodzaj reguł, zasad poufności, hermetyczności, kumam to, nie? Adrian, ty to co robisz, to jest dziennikarstwo. Nowoczesne, ale dziennikarstwo, bo nie jest to tradycyjne dziennikarstwo. Czy ty się Zrobiło się poważnie. uważasz się za dobrego dziennikarza? Wiesz co, nie przypiszę sobie tego słowa, bo pomimo, że to jest chyba zawód taki jak to się mówi? Nie. Zaufania publicznego? Nie. Tak To jest powiedzieć? zawód, który nie wymaga jakiegoś takiego konkretnego certyfikatu, glejtu, żebyś go robił, nie? Chyba. Tak, chyba. Tak. Biorąc pod uwagę, że z jednej strony jest to zawód chyba nieregulowany, to się nazywa, albo jeżeli się pomyliłem, widzowie, to mnie poprawcie, proszę, ale biorąc pod uwagę to, że teoretycznie może nim zostać każdy, a z drugiej strony uważam, że prawie nikt nim nie powinien zostać, bo to jest zawód gigantycznej odpowiedzialności, to jest zawód, w którym dźwigasz to, że twój punkt widzenia może mieć wpływ na życie innych ludzi, jeszcze za pomocą dźwigni, jaką są media. To jest zawód, który powoduje, że czasami się pomylisz, że czasami zrobisz nagranie z kimś, kto okazuje się parę lat później, że ma zajebiście mroczny rozdział w swoim życiu, albo mroczną przeszłość, albo mroczne skłonności i taka osoba powinna być, cytując Sylwestra Kłosa, jechana do spodu, do gołej ziemi, a nie wynoszona na medialne ołtarze. Więc to jest zawód, w którym no, też masz wpływ na to, jak ludzie odbierają chociażby język polski. Ja sam wiem, że mam w tym temacie jeszcze wiele do zrobienia i też zdarza mi się robić błędy, których nie powinienem robić, które kaleczą mój język polski. No ale to jest zawód, który ma po prostu tyle różnych wymiarów odpowiedzialności, które na sobie dźwiga, że masakra. I oczywiście no, rozkwit mediów społecznościowych spowodował, że teraz każdy może wyrazić swoją opinię, gdzie większość, umówmy się, nie powinna w ogóle tego robić, a i tak to robią. Więc ja, pomimo tego, że ten zawód nie ma jakichś takich konkretnych ram, które mogą stwierdzić, że jesteś lub nie jesteś dziennikarzem, to ja się w ten sposób nie nazywam, ponieważ, no nie wiem, ja wewnętrznie mam potężną estymę dla tego słowa, bo ci ludzie, oni często, patrząc nawet z perspektywy minionych 100 lat nawet historii naszego tutaj nowożytnego świata, to są ludzie, którzy często konfrontowali się z potworną siłą po drugiej stronie, którzy demaskowali sytuacje, które mogły zagrażać życiu ich rodzin, ich najbliższych. I teraz nawet nie chcę tych konkretnych sytuacji i afer przytaczać, bo myślę, że widzowie sami sobie teraz w stanie są wyobrazić, czy na podwórku polskim, czy na podwórku międzynarodowym, czy na podwórku amerykańskim, jak właśnie praca dziennikarska często powodowała, że nagle nawet wymiar sprawiedliwości miał ułatwione zadanie, żeby wyciągnąć pewne konsekwencje wobec osób, wobec których powinny te konsekwencje być wyciągnięte. Więc ja dziennikarzy takich powiedzmy z krwi i kości, którzy walczą o prawdę przede wszystkim, bo to jest według mnie taki kręgosłup, filar dziennikarstwa, to dziennikarzy, którzy walczą o prawdę, to po prostu szanuję mega mocno i uważam, że zaraz obok handlowca to są jedne z dwóch takich chyba najbardziej niedocenianych zawodów, pomimo tego, że ich impact na rzeczywistość, czy to na opinię publiczną, czy na kondycję poszczególnych firm jest kolosalny. Okej, Adrian, nie będę otwierał całej puszki Pandory, bo nie zdążymy, a mam jeszcze, chciałem niezły temat poruszyć w tym aspekcie, ale... Na pewno ci nie piszę pieniędzy, bo od nikogo nigdy nie pożyczałem, nie? Jakby dziadek mi zabronił i zawsze miałem swoje. Kurczę, czyli jednak jest coś. Sam się wygadał. Komuś wisisz. Czy wiszę komuś? Nie, chyba nie. Adrian. Wobec banku się nie liczy, nie? Ty nie. Żartuję. Z bankami to wiesz. Korporacje się nie liczą, jakim wisisz. To nie ludzie.
Okej. O Jezu, kurwa, grząsko się robi, nie? Czekaj, obecnie z żadnym bankiem nie współpracuję. Dobra, jakoś to przejdzie chyba. Dobra. Korporacje mają tylko osobowość prawną, nie są ludźmi. Okej. Dawaj tą puszkę. Tak? Ale wiesz, to słowo jest w ogóle teraz, kurde, stary, nie? Jeżeli naprawdę chcesz o to zapytać, Nie, absolutnie, No nie to wchodzimy uf, w ten temat. to Nie, uf, nie, 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 bo- nie. Nie, no. nie. Chciałem zahaczyć o temat, jeżeli jeszcze zdążymy, chciałem zahaczyć o temat etyki, etyki w robieniu kontentu, jeżeli chodzi o sponsorowany content, niesponsorowany content, jeżeli chodzi o wyważenie tego, Mhm. jak zarabiać na kanale, ale z Mhm. drugiej strony, jak to zrobić, żeby ten kanał nie był chodzącą reklamą, tak na dobrą sprawę, tak? Żeby jeszcze zachować dodatkowo też właśnie tą rzetelność dziennikarską. Jak to wszystko połączyć? Czy da się to połączyć? Czy masz na to Oczywiście, jakieś że się daje. rozwiązanie? Nawet jeżeli niektórzy twórcy rozważają na przykład, żeby robić nagrania, które są nagraniami komercyjnymi. I oczywiście na pierwszy rzut oka to się wydaje, to jest jednoznacznie złe, nie? Bo ktoś zapłaci, to nagle ty będziesz tańczył jak małpka w cyrku i mówił to, co on chce, żebyś powiedział. No jeżeli na to pozwolisz, to tak będzie. Ale pomimo tego, że niektórzy nasi goście faktycznie to te nagrania są nagraniami komercyjnymi, to ciekawostka polega na tym, że jak ktoś już kładzie takie siano na stół, to on przychodzi przygotowany, ale po zęby. Przygotowany, zwłaszcza, że od nas dostaje wytyczne, takie materiały edukacyjne, jak ma się przygotować, żeby dać jak największą wartość widzom i nagle ja widzę tą różnicę. Ktoś przychodzi z laptopem, z notatkami, ma rozpisany storytelling, komedię, anegdoty, historie. Razem to przerabiamy, przeglądamy. A kiedy masz nagranie typowo bezpłatne, to ktoś siada, odpalamy rekord i lecimy na YOLO. Dawaj beat, ziomuś, nie? Do tego, jeżeli rozważasz w ogóle tego typu zarabianie na swoim kontencie, to musisz, naprawdę, jeżeli chcesz mieć nad tym kontrolę, to musisz, i tutaj znowu gotowość do konfrontacji wychodzi, to musisz po raz czwarty gościom narzucić, że wszystko fajnie, ale koniec końców ty jesteś panem sytuacji. I to ty walczysz o content i jakość treści dla widza. Jeżeli ta jakość będzie poniżej twoich oczekiwań, to po prostu ten materiał nie wyjdzie. I tyle. Nasi goście to wiedzą. Nagrania, o których ci powiedziałem, te 3, to były nagrania komercyjne. I każdy z nich dostał czapę w trakcie nagrania, że stary, jesteś za słaby. Jesteś za słaby i nie wypuszczę tego chłamu po prostu do internetu. Oczywiście, to jest bardzo delikatny moment, więc Nie powiedziałeś tego w nie taki używam sposób. aż tak mocnych słów, nie? Ale moja postawa jest bardzo jednoznaczna, że jestem rozczarowany tym, że w ogóle się znaleźliśmy w tej sytuacji, że zmarnowałeś, że trochę zmarnowaliśmy twój czas, że zmarnowaliśmy nasz czas, operatorów, asystentki, montażysty. Nie no, montażysty nie, bo na szczęście to w ogóle nie trafiło pod jego nóż, nie? Ale tak, więc dużo zależy od tego, jakie ustalisz reguły. Więc to w temacie gości, którzy podobnie jak różnym znanym gazetom są gotowi na przykład zapłacić za okładkę, nie? Standardowa praktyka, o której słyszałem wielokrotnie. Można Czar również... pryska, nie? Jak patrzysz trochę Tylko na te z drugiej okładki. strony, wiesz, czy na pewno, nie? No bo zobacz, ktoś się znalazł na tej okładce, położył załóżmy kilkadziesiąt koła, nie? No i okej, dla niektórych może czar pryska, ale ta osoba nagle ma pewnego rodzaju ekspozycję medialną. Nagle ta osoba dostała dźwignię. Nagle ta osoba być może popchnęła dalej swoją firmę. Być może dzięki temu prostemu ruchowi, że zwyczajnie kupiła ekspozycję w mediach, to nagle zatrudniła więcej osób. Zrobiła jakiś krok do przodu w swojej firmie i generuje więcej wartości. I oczywiście, czy różnego rodzaju media nie pokazywały przez te wszystkie lata ludzi, którym koniec końców albo się powinęła noga, albo się okazali oszustami? Oczywiście, że tak. Ale jeżeli ludzie o dostępie do zasobów pokroju venture capital, gdzie mówimy o dziesiątkach, setkach milionów i ludziach, którzy naprawdę pod kątem intelektu są w absolutnym topie społeczeństwa, jeżeli ich można oszukać czasami, to przepraszam, ale innych ludzi, między innymi dziennikarzy, również da się oszukać. I nawet jak sobie zrobisz potężny research, spojrzysz w bilanse i inne rzeczy, to jak masz po drugiej stronie kogoś, kto jest otoczony armią księgowych, doradców podatkowych i tak dalej, którzy wiedzą, jak malować rzeczywistość liczbami, to się nie łudź, że twoje
twój ambitny research przebije się przez ten mur kamuflażu. Nie przebije się. Więc to jest ryzyko wpisane w ten zawód, że czasami się zwyczajnie pomylisz, że czasami po prostu pokażesz osobę, która nie powinna być pokazana. Inna sprawa, jeżeli byś brał wszystkich jak leci, no to wtedy, no to ma, wiesz, to trochę wtedy wygląda, jakbyśmy przychodzili do burdelu, a nie tak naprawdę do jakiegoś poważnego kanału, podcastu, gazety czy medium. Dobra, nie odpalę się bardziej z porównaniami, nie odpalę się bardziej. Tak, więc można też współpracować z markami zewnętrznymi. My robimy to raczej stosunkowo rzadko, z tego powodu, że mamy jakiś taki bardzo określony segment produktów, z którymi chcielibyśmy być kojarzeni, typu Mercedes Garcarek, bardzo udana współpraca, Marriott, bardzo udana współpraca, tego typu brandy jak najbardziej spoko. No ale jak czasami się ktoś odzywa z nazwą produktu firmy, o której w ogóle pierwsze słyszę i wiesz, w briefie jest napisane, że mam to zarekomendować publicznie, to nawet nie dajemy wyceny, tylko mówimy, nie interesuje nas to. Do widzenia. Pyk, odpada, nie? Tak samo jak na przykład nie promujemy żadnych innych eventów, chyba że na nich występuje. To jest jedyny wyjątek, ale tak to nie robimy żadnych patronatów medialnych i tak dalej, żeby nie rozpraszać naszego reflektora i naszej uwagi marketingowej. A jak trafia się firma, wobec której mamy trochę wątpliwości pod kątem takim, powiedzmy, kreatywnym, czy na pewno to dźwigniemy, czy nam się chce, czy mamy na to czas, to dajmy stawkę zaporową. Czasami wejdzie, czasami nie wejdzie, nie? Akurat tutaj nie będę żonglował żadnymi przykładami, bo to jest tak już, wiesz, taka przykład na granicy troszeczkę, ale takie sytuacje się zdarzają, tutaj chciałbym być możliwie bardzo transparentny w tym programie. Natomiast święty graal dochodowości jest we własnych produktach. Produktach, które najlepiej, kiedy je skalujesz, to nie wymagają nieustannego zwiększania zasobów ludzkich. Na przykładu, gdybyśmy chcieli obsługiwać jak największą liczbę kanałów YouTube, to siłą rzeczy musimy skalować liczbę ludzi. A w momencie, jak pójdziemy w produkty cyfrowe, no to jak będziemy, to czy ich sprzedamy danej sztuki 100 czy 10 tysięcy? Tak. Nie No ma brainer, różnicy, nie ma jakby różnicy robią to systemy, narzutu. robią to automaty i tak dalej, nie? Więc my teraz jesteśmy w takiej fazie, gdzie skupiamy się na tym, aby doprowadzić do sytuacji, w której będziemy tylko i wyłącznie zarabiali na produktach własnych, a nasze media będą służyły przede wszystkim naszym firmom. I to jest faza, do której wrót po prostu teraz walimy coraz mocniej, aż te drzwi się tak naprawdę na maksa otworzą. Jest szansa, że to jest perspektywa zaledwie kilku miesięcy, a jest też zagrożenie, że to jest perspektywa kilku lat, nie? Więc zobaczymy, w którym to kierunku pójdzie, ale koniec końców to no, ja nie spotkałem jeszcze bardziej stabilnej i dochodowej metody niż właśnie budowanie swoich finansów, kiedy jesteś właśnie twórcą, youtuberem, podcasterem na swoich produktach. No bo nawet patrząc na to, co się teraz dzieje właśnie w polskim YouTubie, nagrywamy to na początku października, nie? Mniej więcej. Tak. Października 2023. No to zobacz, no, są wobec ciebie pewnego rodzaju zarzuty, które pewnie będą jeszcze badane, analizowane i tak dalej, no i nagle cyk, marki zakręcają kurek, nie? Kasa, W sensie która... nie mnie, jakby co, nie? Nagle, tak, nie tobie na szczęście, bo byśmy tutaj nie gadali, nie? Tak, byś robił ze mną nagranie zdalne z Mamra, więc nie, w ogóle bym się nie zgodził, nie? Kurde, co? Z kim? Nie, ale dobra, jakby żarty na bok, to no, w momencie, jeżeli coś się wydarzy takiego, no a propos twojego wizerunku, no to nagle mogą się marki dość mocno wycofywać. Ten case zresztą można było bardzo obserwować, jak był konflikt na linii Johnny Depp i jego była partnerka, nie pamiętam w tej chwili jej nazwiska, Tak. bo no, Mniej znane. No, koniec końców, no on wygrał to wszystko, ale jakim kosztem, nie? Tak. Jak bardzo został poturbowany, jak bardzo został zniesławiony. No i publiczne pranie jego wszystkich brudów, narkotyków i tak dalej. Natomiast w tej historii akurat z Johnnym Deppem, jeżeli coś przekręcę, to znowu poproszę o wyrozumiałość i poprawienie mnie, ale to, co zapamiętałem bardzo, co chyba usłyszałem jako taką historię, którą ktoś mi powiedział, że ze współpracy z Johnnym Deppem wycofały się wszystkie marki. Okay. Oprócz jednej. Wiesz jakiej? Dior. Dior się nie wycofał. Okay. Twardo przy nim stał, dopóki to nie zostało wyjaśnione, nie? Niespotykane, nie? Ciekawostka jest taka, znaczy we mnie, jako w przedsiębiorcy, taka, że tak powiem, żelazna siła PR-u, marketingu Diora
wywołała u mnie takie pokłady szacunku, Mhm. że pomimo tak dużych kontrowersji i tak dużego szumu medialnego, że oni przy nim wytrwali, że kupiłem dokładnie ten perfum, który jest perfumem Johnnego Deppa. I nie pamiętam, ile on tam kosztuje, nie wiem, 500 zł, 600 zł, jakoś coś takiego. No jako na perfum w warunkach polskich to jest raczej no już taka tam powiedzmy półka, która jest pewnie odczuwalna pod kątem finansowym. Tak na marginesie w ogóle jestem nim teraz spsikany. No, pewnie nie czujesz. Nie? No, dobra. Całe szczęście. Niepokoiłbym się, gdybyś czuł, nie? Pospolity nos, no. Tak, więc i jakby kupiłem właśnie ten konkretny perfum, no bo oni przy nim wytrwali, bo to nie było po prostu pewne, więc no, tylko wiesz, masa innych kontraktów się pokończyła, no wytwórnie filmowe odwróciły się momentalnie na pięcie, Tak. no i kurde, jak bardzo się pomylili, biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to utalentowany aktor, jak silne jest to nazwisko i nie zdziwię się, jeżeli współpraca między nim a Diorem będzie kontynuowana przez najbliższe lata, jeżeli nie dłużej, Tak. właśnie z powodu tak silnego spoiwa, które wyniknęło z tej trudnej sytuacji, ale to jest dowód anegdotyczny, bo wszyscy inni się odsunęli, nie? Co pokazuje, jak dużym ryzykiem finansowym jest, jeżeli jesteś za bardzo oparty na finansach od zewnętrznych podmiotów, gdzie po prostu używasz reputacji, używasz wizerunku. Dlatego ja na przykład celowo, przynajmniej na razie, nie mam takich zewnętrznych współprac, gdzie ktoś mi co miesiąc przelewa siano tylko dlatego, że jestem na billboardzie albo jestem w jakiejś reklamie, bo z Mercedesem to jest współpraca typowo oparta o auto, z Marriotem to jest współpraca typowo oparta o przestrzeń, w której nagrywamy i to jest dla mnie okej, nie? Natomiast oczywiście, jeżeli jesteś producentem wody mineralnej i jesteś gotów położyć bańkę dla mnie i dla Sylwestra, to pogadajmy, nie? Ale woda mineralna musi być naprawdę dobra i musi być w szkle. No, więc tutaj jakby taka dygresja, więc na kontencie, na współpracach z innymi markami, ale przede wszystkim na produktach własnych. Albo opcja numer 4, weź się do normalnej roboty. Tak, to jest najgorsze. W końcu zacznij robić coś normalnego, jak każdy normalny człowiek. Bułki byś pakował. A nie myślicie o tym, żeby rozszerzyć wasze media? Bo mówisz, że skupiacie się teraz, żeby monetyzować te media i wchodzić w produkty cyfrowe, ale pytanie, czy właśnie dokładanie też cegiełki tej medialnej i Jakie na przykład? Nie wiem, no, może To jest pytanie do zainwestujecie. ciebie, Adrian, nie do mnie. Może zainwestujecie w mój kanał, nie wiem. A były takie pomysły, żeby właśnie jakiś tam jeden czy drugi kanał kupić, ale... Tak tylko mówię. No. Ale, znaczy, wiesz co, tak jak moi wspólnicy, Kamil, Kacper, zainwestowali w Bartka i we mnie, gdzie jednak no, inwestowali typowo w ludzi, którzy mają jakiś pomysł. Nie? Znaczy, że to jest w ogóle... O tym też będę z Kamilem niedługo właśnie gadał, że... Bo wspominamy sobie trochę, jak to było. Jak do niego przyszedłem i mówię, Kamil, daj mi bańkę. Kamil mówi, nie, dam ci pół. Dobra, 5, nie? Tak w dużym skrócie mniej więcej wyglądały negocjacje. Oczywiście one trwały tygodniami, ale to tak można to podsumować. I więc były pomysły, żeby kupić jakiś inny kanał, ale potem ja stwierdziłem, że mówię, kurde, zainwestować w człowieka, którego kompletnie nie znam, jakby nie wiem, czy nie ma jakichś chorób psychicznych, czy nie ma jakiejś ukrytej agendy, czy on myśli o tym wszystkim w horyzoncie 10 lat, czy najbliższych 3 miesięcy. Więc stwierdziłem, że chyba więcej dobrego zrobimy, jeżeli będziemy powoli przechodzili z obszaru mediowego do typowo obszaru biznesowego, gdzie będziemy po prostu tworzyć i kreować pewne rzeczy w naszej rzeczywistości, w przestrzeni na styku być może nieruchomości, innych firm, technologii i tak dalej, aniżeli robiąc po prostu ten content. On i tak będzie robiony, bo to jest to nam zbyt potrzebne do wielu naszych celów, ale żeby rozszerzać media, no to nie mamy aspiracji, żeby być tak dużym podmiotem medialnym, jak na przykład Spider's Web, nie? Okej. A Polsat? Jak już Dobra, tutaj wytnę. Nie, dobra, Adrian. Nie oglądam telewizji. Ja też. Ale wczorajszą debatę sobie chwilę pooglądałem. Tak? Przepiękny popis oratorski ludzi, którzy generalnie żyją z mówienia. Tak? Nie oglądałem niestety, bo się przygotowywałem do pewnej rozmowy. Jeszcze też. Szacun. Tygodniami. Dobrze, Adrian, bardzo ci dziękuję, za tą obecność. Mam w swoim programie takie miejsce, w którym mógłbyś ty skorzystać i może masz, nie wiem, coś do powiedzenia ludziom, do sprzedania. Już sam mówiłeś, obejrzy twoja matka, ojciec i moja, to możesz im coś sprzedać.
Nie, wiesz, wydaje mi się, że chyba już o wszystkich naszych takich tych głównych produktach w tej chwili powiedziałem, więc zapraszam na mój Instagram, Adrian Gorzycki, z małych liter, wszystko pisane razem, Gorzycki, ORZ. Tam trochę od kulis pokazuję, co robimy, jak robimy, więc jeżeli chcielibyście zobaczyć trochę biznesowego ekshibicjonizmu, to serdecznie zapraszam i jeżeli są tutaj osoby, które mają jakiś wyższy poziom kalibru biznesowego, licząc raczej od kilku milionów w górę, to zapraszamy do złożenia formularza na lożakapitalistów.pl. Kto wie, może spotkamy się w loży i będziemy razem robić wspaniałe rzeczy. I tutaj stawiam kropkę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Kłaniam się nisko. Dziękuję, że miałeś wobec mnie tyle cierpliwości i wyrozumiałości oraz, że byłeś na tyle uprzejmy, że śmiałeś się z moich nieśmiesznych żartów. I super. Niektóre Dobrze były się bawiłem. śmieszne. Ja robiłem co w mojej mocy. Dziękuję bardzo. Nie, bardzo dużo wyciągnąłem z tej rozmowy, ale niestety nie wyczerpałem tematów. No to drugi raz za jakiś czas. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Myślę, że tak. Jakby w Warszawie bywam regularnie, tutaj przyjeżdżam na weekendy sobie dorabiać, więc tak, to źle zabrzmiało. W Lidlu. Tak. Yes. Dobra, koniec, dziękujemy. Dziękujemy. Hej. Ludzi. Nam się kiedyś włączył alarm bombowy w studiu podczas nagrywania. Tak? No, O ja. wiesz, co ja przeżyłem w studiu, to wiesz. Ja raz nie włączyłem nagrywania dźwięku i doszliśmy do 6 minut. To się skumałem bardzo szybko, nie? Ale wtedy gość mi powiedział, nie, spokojnie Szymon, ostatnio cały odcinek nagrywaliśmy drugi raz. To też przeżyłem, że przy końcu odcinka operator mówi, nie nagrało się. Wybierz który palec z sekatorem i nagrywamy raz jeszcze, nie? Krótka wstawka z podsumowaniem. Dzięki, że zostałeś do końca. Zgaduję, że jako jeden z nielicznych chciałbym ci się odwdzięczyć. To, co usłyszałeś przed chwilą, to wycinek jednego z zakulisowych nagrań. Czasem się zdarza, że jest ich kilka, czasem mnóstwo, czasem nie ma ich w ogóle, bo przeważnie rozmawiam z ultra zajętymi ludźmi. Zauważyłem, że YouTube zaczyna zamykać się na komunikację bezpośrednią z widzami, więc stworzyłem listę mailingową do tego celu. Tylko tam będę publikował niektóre treści, te, które uznam za najbardziej wartościowe lub intymne, bo uważam, że tam będą tylko ludzie, którzy najbardziej mi ufają. Zadbam, żebyś nie przestał. W mailach możesz spodziewać się m.in. zakulisowych nagrań z gośćmi. Co ważne, nigdzie indziej niepublikowanych. Wartościowej wiedzy o YouTube dla biznesu i sprzedaży, bo tym trochę się jaram, i oczywiście wszystkich informacji przydatnych w rozwoju biznesu, zarządzaniu, ogólnym rozwoju, wzroście, diecie, ćwiczeniach, rutynach i tym podobnych. Będą tam tylko wartościowe materiały wysyłane rzadko. Pewnie raz na miesiąc będzie dobrze, ale to też dopiero za kilka miesięcy. Obiecuję ci, że nie będę używał automatyk z dużą częstotliwością. Wszyscy znamy miejsca, gdzie codziennie dostajesz maile z naciskiem na zakup 100 kursu. Mnie to też wkurza i wiem, że nie zadziała w moim przypadku. Wierzę, że jak masz coś wartościowego, to nie musisz do tego natarczywie namawiać. W skrócie, jeśli znajdę coś wartego twojej uwagi, podzielę się tym z tobą. Jeśli nie, to nie pojawię się w twojej skrzynce. To pewna osobista obietnica. Dzięki za zaufanie i za twój czas, bo to najcenniejsze, co mogłem od ciebie dostać. Jestem twoim fanem i mam nadzieję, że dzięki temu kanałowi coś kiedyś będzie dla ciebie prostsze, tak jak zaczyna być dla mnie. Wracam gadać.